Anna Kępa i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa konferencję Wiem Więcej – Forum Innowacji Edukacji Medycznej. Konferencja organizowana jest przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować za wsparcie przede wszystkim Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi. Bez Państwa nie mielibyśmy okazji się dzisiaj tutaj spotkać. Chciałabym również napomnieć, że głównym partnerem dzisiejszego wydarzenia jest firma Interubezpieczenia, z którą jako samorząd współpracujemy już od wielu lat. Teraz chciałabym zaprosić na scenę ustępującą przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, panią Alicję Staszek. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa tutaj wszystkich zebranych na konferencji Wiem Więcej – Forum Innowacji Edukacji Medycznej. Witam w szczególności profesora Janusza Piekarskiego, prorektora do spraw organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dzisiejsze prelegentki i prelegentów, dziekanów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dydaktyków akademickich i pracowników uczelni i przede wszystkim Was, studentki i studentów, bo to o nas i naszych potrzebach będziemy dzisiaj rozmawiać. Pomysł stworzenia konferencji takiej jak Wiem Więcej powstał w naszych głowach pod wpływem natężającej się dyskusji na temat jakości edukacji na studiach medycznych. Jako Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego od wielu miesięcy podnosiliśmy kwestie związane z problemami, z jakimi jako studenci się mierzymy. Podczas tworzenia konferencji przyświecała nam idea stworzenia miejsca na merytoryczną dyskusję, daleką od politycznych wpływów i zobowiązań, dotyczącą jednego z najważniejszych zadań uczelni, czyli dydaktyki. Podjęliśmy się tego zadania, mimo że tak trudno dzisiaj oddzielić cokolwiek od polityki, bo przecież sprawy takie jak opóźnienie wprowadzenia nowych standardów kształcenia na kierunku lekarskim, czy kwestie powoływania do życia kierunków medycznych, w tym w szczególności kierunku lekarskiego, na uczelniach nie mających odpowiedniego zaplecza i doświadczenia, niewątpliwie są kwestiami związanymi z decyzjami rządzących. Bardzo się cieszę i jestem dumna z całego naszego samorządu studentów oraz całego uniwersytetu, a także Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, za to, że spróbowaliśmy stworzyć tę debatę skupioną jedynie na potrzebach, o jakich mówią beneficjenci systemu edukacji, czyli studenci. Bardzo się cieszę, że to właśnie Łódź jest miejscem, gdzie się dzisiaj spotykamy. Mam nadzieję, że podołamy wyzwaniu, którego się podjęliśmy i będą Państwo dobrze wspominać nasze wydarzenie. Co do samego wydarzenia, mam nadzieję, że to będzie dopiero pierwsza jego edycja, ponieważ zmian do wprowadzenia w edukacji medycznej w Polsce nadal mamy wiele. Nie zapominajmy, że dobry system opieki zdrowotnej zaczyna się właśnie tutaj, w murach uczelni. To my, studenci, niebawem staniemy się lekarkami, pielęgniarzami czy ratowniczkami i to w naszych rękach będzie spoczywało ludzkie życie. Życzę Państwu miłej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Alicjo. Chciałabym prosić o zabranie głosu pana profesora Janusza Piekarskiego, prorektora do spraw organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w murach Uniwersytetu Medycznego. Przyjeżdżając do Łodzi, zrobiliście nam Państwo po prostu wielką przyjemność. Będziecie się zajmować tematyką edukacji medycznej, czyli tych wszystkich wyzwań, które, tak jak przed chwilą przewodnicząca samorządu powiedziała, stoją przed nami, właściwie zawsze stały, w tej chwili wydają się szczególnie istotne. To, jak bardzo edukacja medyczna i w ogóle zagadnienia związane z edukacją medyczną są ważne, szczególnie nie trzeba tłumaczyć mojemu pokoleniu, kiedy powiedzmy ucząc się do interny potrafiłem przeczytać 40-50 stron i zastanawiać się, o czym właściwie był ten rozdział. W tej chwili dostajemy do ręki podręcznik, który ma 2-3 strony, kiedy
w którym cała wiedza jest niezwykle skompresowana, bardzo sensownie podana. To jest tak, że każdy moment w czasie, każda dekada ma swoje wyzwania. Ten gigantyczny postęp w edukacji medycznej z pewnością się już dokonał, ale jest mnóstwo wyzwań, które stoją właśnie przed nami i przed wami w tej chwili. Życzę Państwu owocnych obrad, bo tak jak mówię, tematyka jest niezwykle ciekawa i warto się nią zajmować. Wszystkiego najlepszego. Panie rektorze, bardzo dziękujemy za te słowa. Teraz na scenę chciałabym zaprosić Agatę Andrzejczyk, która pełni funkcję pani przewodniczącej Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Jego magnificencjo rektorze, dostojni goście, szanowni państwo, drodzy studenci. Dziękuję państwu za przybycie na tą ważną konferencję dotyczącą potrzeb studentów oraz działań antydyskryminacyjnych w szkolnictwie wyższym kierunków medycznych, a także okazję, by stworzyć przestrzeń na niezwykłą i wyjątkową debatę. Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować za zaangażowanie oraz ogromny wkład wszystkim studentom i pracownikom naukowym. W szczególności pragnę wyróżnić zaangażowanie samorządu studentów Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniu tego wydarzenia. To właśnie dzięki waszemu wysiłkowi i determinacji możemy dziś wspólnie zastanawiać się nad najważniejszymi kwestiami związanymi z edukacją medyczną i walką z dyskryminacją wśród studentów. Uczelnie medyczne mają przed sobą kluczową rolę w przygotowaniu przyszłych profesjonalistów w ochronie zdrowia. Naszym celem jest nie tylko zdobycie solidnej wiedzy medycznej, ale także rozwijanie umiejętności interpersonalnych, empatii, etyki i odpowiedzialności społecznej. Dlatego też pierwszym tematem naszej debaty w dniu dzisiejszym będą potrzeby kształcenia studentów. Obecnie jesteśmy świadkami bardzo dynamicznego wzrostu liczby uczelni, które kształcą na kierunkach medycznych. Niestety nie widzimy wyraźnego planu związanego z maksymalną ich liczbą czy dalszymi możliwościami rozwoju absolwentów. Jako studenci z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, jakie problemy w zakresie kształcenia zgłaszane są przez studentów niektórych z tych miejsc. W wyniku tego chcieliśmy, aby głos Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego został wyraźnie wypowiedziany, czego oczekujemy od uczelni wyższych w zakresie naszego kształcenia i edukacji medycznej. Dążymy do stworzenia środowiska, które wspiera studentów w rozwijaniu ich maksymalnego potencjału. Musimy dostosować programy nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy i rozwoju nauk medycznych. Jednak aby to osiągnąć, musimy również zrozumieć i reagować na wyjątkowe potrzeby studentów, takie jak wsparcie psychologiczne oraz eliminacja jakichkolwiek form dyskryminacji. Drodzy studenci, drodzy goście, to wasze spojrzenie, wasze doświadczenie i wasza determinacja kształtują przyszłość i wpływają na jakość edukacji medycznej. Zachęcam was do aktywnego udziału w dzisiejszej konferencji, dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami oraz do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Razem możemy wprowadzać pozytywne zmiany, które będą miały wpływ na życie tysięcy studentów. Dziękuję wam za waszą obecność i zaangażowanie. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić Państwu opiekuna merytorycznego dzisiejszej konferencji. Zapraszam na scenę pana profesora Janusza Janczukowicza, prodziekana Wydziału Lekarskiego do Spraw Rozwoju Nauczania, a także kierownika Centrum Edukacji Medycznej. Dzień dobry. Ja może spróbuję nie ze sceny. Chcę bardzo serdecznie Państwa wszystkich powitać. Już pani Alicja wyliczała wszystkich, których należało powitać. Bardzo dziękuję naszym gościom z innych miast i studentom, ale profesorom, że znaleźli czas, tym bardziej, że wiem na przykład, że z panią profesor Kotwicką jutro już się od rana spotkamy na konferencji w Poznaniu. Ja o 3:00 w nocy dzisiaj wsiadam w pociąg i przemieszczam się na wielką uroczystość na Państwa Uniwersytecie. Special welcome goes to our guest and my great friend Pascal Gros from WHO Europe. We can speak Polish because Pascal has provided whispered interpretation. So thank you, Marcel, for helping us. I will introduce you a little bit later.
Proszę Państwa, myśmy już to słyszeli od poprzednich osób, które mówiły, ale my w tej chwili przechodzimy olbrzymią zmianę w Polsce w rozumieniu roli edukacji medycznej, w rozumieniu tego, że to nie wystarczy być ekspertem z danej dziedziny, żeby tej dziedziny nauczać. I to jest, dla mnie to jest olbrzymia satysfakcja, dlatego ponieważ pamiętam, jak zaczynaliśmy kilka lat temu szkolenia z edukacji medycznej, kiedy na te szkolenia trzeba było łapanki właściwie robić, żeby ktoś przyszedł i ludzie mówili dlaczego. Ja nie zapomnę, nie powiem, kto to był, kto mi powiedział, w życiu do Ciebie nie przyjdę na szkolenie. Ja publikuję tu i tu i tu i Ty mi nie będziesz mówić, jak ja mam uczyć. A w tej chwili, jak mamy kolejne szkolenia, jak mamy możliwości wyjazdu na zjazdy, to po prostu one się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Ja muszę to powiedzieć, jak właśnie robiliśmy w Lecie zapisy na kolejne wyjazdy i była możliwość również udziału w konferencji AIMI online, kiedyś nikt nie wiedział, co to jest, teraz wszyscy chcą tam jechać. Przyszła do nas pani położna w innej sprawie i ja do niej mówię, a może mamy jeszcze jedną rejestrację na AIMI, uśmiecham się do pani dziekan teraz z położnictwa, mam jedną rejestrację na AIMI, może pani by pojechała. A ona mówi, czy ja bym pojechała? Niech pan zobaczcie. I mówi, ja mam gęsią skórkę na całym ciele, jak usłyszałem, że mogę. Więc to są takie momenty, dla których warto pracować, żeby potem tego doświadczać. No i ta zmiana również zachodzi nie tylko w nauczycielach, nie tylko w zarządach uczelni, w władzach uczelni, ale po stronie studentów. I to jest, wczoraj też rozmawiałem z panią Alicją i ze wszystkimi kolegami z samorządu, jak nasz samorząd się niesamowicie zmienił. Jak w tej chwili samorząd to jest profesjonalne grono ludzi, którzy z nami współpracują. To nie mówię tego dlatego, że wy tu jesteście, mało widzę przez to światło i że chcę, żeby było miło, tylko po prostu ja pamiętam, jak kiedyś to wyglądało, jak to wygląda teraz. Teraz my rzeczywiście pracujemy razem. Pracowaliśmy nad tą konferencją. Dziękuję za to, że mnie wybraliście tutaj do pomocy. Pracowaliśmy długo. Wygląda na to, że wszystko nam się udało bardzo dobrze zrobić. Proszę Państwa, także studenci są niewątpliwie w tej chwili takimi agentami zmiany, liderami zmiany w edukacji i o tym będzie pierwszy wykład, który za chwileczkę zapowiem, ale chcę jeszcze przywitać w bardzo specjalny sposób naszych, no oczywiście władze uczelni, pana rektora, ale panią dziekan i prodziekanów ze wszystkich kierunków. Dlatego, proszę Państwa, my przechodzimy, ta zmiana, która u nas w tej chwili usiłuje uciec od światła, która na uczelni u nas zachodzi, jest wspaniała. Myśmy jeszcze rok temu stworzyli Forum Dziekanów do Spraw Edukacji. Wszyscy pracujemy razem, wszyscy się poznaliśmy. Jeszcze rok temu myśmy nie mieli za bardzo pojęcia, czego się uczy na poszczególnych kierunkach, wydziałach. Teraz to wszystko wiemy, teraz się spotykamy, więc mamy tutaj z nami panie dziekan lekarskiego, stomatologii, farmacji, będzie pani dziekan pielęgniarstwa, jest pani dziekan położnictwa, teraz już się zgubiłem, kogo jeszcze będzie pani dziekan medycyny laboratoryjnej. Mówię, przedtem się znaliśmy formalnie, teraz naprawdę jesteśmy jedną zwartą grupą. Mamy też z nami tak zwanych liderów edukacji, czyli młodych dydaktyków, którzy się specjalnie kształcą z każdego kierunku studiów po to, żeby dalej kształcić dydaktyków na swoim kierunku. Także dzieje się bardzo wiele. Ta konferencja jest tego dowodem również i chcę tylko zakończyć taką informacją dla dydaktyków od nas, że jeżeli ktoś będzie chciał otrzymać certyfikat do wgrania do proces portalu, to pod koniec dzisiejszego dnia będą dostępne listy, prosimy o zapisanie się i oczywiście te certyfikaty wydamy. Proszę Państwa, mamy teraz 3 wykłady w języku angielskim. Pierwsze 2 wykłady są nagrane z 2 różnych przyczyn. Pan profesor Gibbs, który jest poprzednim prezydentem największej na świecie organizacji edukacji medycznej, myślę, że wszyscy ją znamy, AIMI, jest w tej chwili w Chinach i po prostu myśmy się bali, że jak zaczniemy się łączyć na Zoomie, to nam się to zerwie i będzie źle. W związku z tym od razu powiem i po pierwszym, i po drugim wykładzie, mam nadzieję, że tak będzie, pojawią się QR-kody i tam mogą Państwo napisać wszystkie pytania. Możecie pisać po polsku, możecie pisać po angielsku. My to zbierzemy, jedną paczkę wyślemy do pana profesora Gibbsa, potem drugą do kolejnego speakera, o którym wam powiem i otrzymamy odpowiedzi, które wam przekażemy. Także wszystkie komentarze, wszystko, czego być może nie zrozumiecie, czy macie jakieś wątpliwości, przekazujcie nam. To myślę, że to jest właściwy moment teraz, żeby poprosić o odtworzenie pierwszego wykładu.
morning in the UK here, a very early morning. It's actually not raining in the northwest of England for a change. Absolutely wonderful to be with you today. Absolutely wonderful. When Yanis asked me to talk to you, I was very pleased that you'd asked me, and of course, great to be involved with your conference. It also made me reflect a little bit that, in fact, you know, we've been talking about students' involvement in the curriculum for a long time, and it seems as though we keep just having to repeat ourselves. And I think there are some movements ahead, but it's going to be a hard task. So today's talk, I want to look really at what potential roles you have in the curriculum. And I think I'll probably leave a final message that it really does depend on yourselves to push this forward. So if you allow me to share my screen, we'll get going. There you go. Okay, if I think I'll probably just eliminate myself a little bit up the top there. Yeah, so what I want to talk to you today is about health professions education of the future. And as I said, I want to talk a little bit about the potential roles of the student. This is me. I think probably many of you already know me, but if you don't, my name is Professor Trevor Gibbs. I'm a professor of medical education and primary care here in the UK, but I also have roles in China and roles in Georgia, Eastern European Georgia, not America, Georgia. Very proud to be Senior Advisor of Association of Medical Schools in Europe. Very proud to have been the past president of AMI, but also very proud to be good friends with my friend Yanis, who gives me the opportunities to talk to you. I also don't, I have to say, I suppose, I also don't have any conflict of interest apart from absolute passion about medical education. I always like to start with one of these quotations from a guy called Professor Hassam Hamdi, who is the Vice Chancellor. No, sorry, is the Chancellor now. He's been promoted. Chancellor of Gulf Medical University in the United Arab Emirates. And he says medical and health professions education is inseparable from the healthcare system of the country and its economic, political, social and cultural systems. This is why probably we are so passionate about health professions education, because we know that good education equates to good professionals. Good education equates to good people, good professionals like doctors in all their disciplines, the nurses, pharmacists, etc., etc. We cannot separate that. But the other thing that we can't separate is this. I think as a student, the future of your country will eventually lie in your hands. You are the seeds which we need to grow for the future. And if that's so, and as it is so, then you've got to be involved with your own education. There's a concept called ownership of education. We know that if you own your learning, then you'll retain that learning. If somebody gives it to you, like through a lecture, and then just walks away and leaves you to it, you don't really own it. That person still really owns it. He or she have only just shared it with you. As a student, the future of your country will eventually lie in your hands. For this talk, I looked at a lot of the research about involvement of education, involvement of students in the future healthcare. And it came down to me that if we put patients at the center of the world, in a way, patients are the most important people there. That's what we're there for, to help patients. Then it seems there are 4 systems which will actually affect those patients.
what is it remarkable, as way back as almost 50 years ago now, Margaret Chan, who was the Director General at that time of WHO, did some research which clearly demonstrated that those countries with a very good primary care system had better health parameters, better health outcome parameters. So primary care system seems really a very important element within patient care. And it's something that, in fact, in the UK, we're having a little bit of problem with now, because our primary care system is not that good. And so you can see all the complaints coming in from the patients about that. The other thing that's important is effective governance, whether it's from a political side, whether it's from a governmental side, and how people, or all the way down to an institutional side, how your educational institution is governed really makes a big difference. If there's very little governance, if it's a top-down governance, if it's people who don't even understand education that's in charge of the universities, then it is, in the long run, the doctors and the professionals who suffer, and therefore the patients suffer. Of course, finance comes into all this. Those countries, particularly those countries from the global south, who do not have the finance to provide effective and modern healthcare and effective and modern education, health professions education, do suffer. So finance always comes into it. But it's this one I want to really talk about, which is the education, the connection between educational systems and patients. So if I'm talking about the patients, the educational system, but more importantly, the students, I want to actually look at it from probably a couple of different angles. I want to look at it in terms of the students entering the system, their preparedness. And I'll talk about whether it's a vocation or just a job that they perceive. I want to look at it as the curriculum, what sort of curriculum it is. I want to look at it from a student-centered perspective. And finally, I want to bring in the peri and postgraduate support and development element. Very often, we don't talk about student involvement at that level. We stop at student-centeredness. And I think when all those are combined, and they all are student-centered or student-led or student-engaged or student-assisted, whatever terminology you want to use, then I do feel that we end up with better health parameters, i.e. better patients. So let's look at that first one. The students entering the system, the preparedness, the vocation. Is it a vocation or is it a job? Why do I bring this up? Because I think we have moved now from what was a vocation. You wanted to go into healthcare. You wanted to be a doctor. You wanted to be a nurse. You wanted to be a pharmacist because you felt as though it was the right thing for you to do. You had a mindset that guided you there. I think sadly at the moment, and certainly, I'm talking probably from a UK perspective as well, it's seen as a job, a 9-to-5 job. Where we come in, do our business and leave. And I think the vocation's gone out of it. So I think when we're looking at students entering the system, then we really do need to look at whether in fact they're fit for purpose, i.e. they have the right attitude. Why do you want to be a doctor? I used to hate the thought when I qualified 50 years ago, and I used to hate the thought of somebody interviewing me saying, "Now, Trevor, why do you want to be a doctor?" I thought, God, I don't know what the heck the answer to that is. I just wanted to be that. But looking back, it was an attitude that I had. And I think part of the system has to try and assess that before you come to medical school. If you want to do it as a job, it's not a job. There are too many stresses, restraints, and etc. on the job. There's too many times when
what you want to do is governed by what the job tells you you've got to do to make it just a job. And I think the students have to be involved with these interviews. They have to be clearly have the right attitude to, I think, to come to the medical school. Now, where that attitude starts, it may be student involvement at high school. And I think that's where probably students should start thinking about health professions, education, or their health professions job at high school. I now go to many of the schools in the UK to talk about what it's like being a doctor. And I either promote healthcare, promote medicine, or actually might put people off. I don't mind. But I want the students to be engaged at that level. I think the students have to be fit for practice. They have to be capable. And I suppose that's where knowing that you've passed the right exams and everything is appropriate. But at the same time, just passing the exam, just being a clever person, it doesn't make you fit for purpose. One of the things that COVID has taught us really is that we want students who are ready for the real world. They're adaptable, they're understanding, they can think through issues. And this is why sometimes a lot of the schools now are bringing in sub-tests of ability to understand, ability to think, what's called the situational judgment tests. People blow a little bit hot and cold about those, but I think if done correctly, they can demonstrate that you've got a student who not only knows the subject, can apply the subject and actually think through difficult situations. So I think, again, this is where the students need to be much more proactive in their approach. And there's no reason why established students, let's call them medical students, actually travel to schools to talk about what it's like being a medical student and why they wanted to be a medical student. So I think it's quite nice that students get involved in that situation. What about the curriculum? Well, there's so much change in the curriculum now that we really have to be thinking what sort of curriculum do we want, and what sort of curriculum do we want our students to be involved in? I think there's a tremendous amount of what's called curricular reform going on at the moment. New learning methodologies that suit need, rather than just standard learning, i.e. lectures, reading the books. Okay, we need to have these new methodologies. I think we need to make sure that our curricula are dynamic. So I was talking to somebody the other day they haven't had their curriculum looked at, reviewed for the last 20 something years. You can't do that. The world is changing so quickly that you have to have a dynamic curriculum, a dynamic reform with a regular review. If you've got a 5 or 6 year curriculum, the world will have changed, situations will have changed, health will have changed, medications will have changed, approaches to diseases will have changed within 5 years. So you have to have a mobile, dynamic curriculum. And very often the students need to be involved in that, because they impart the closeness to the patients. They've been a patient, they might have been a patient, they're close to their community. They can bring some of these advisors in. I think with COVID now, we have to think globally but act locally, and most importantly, we have to have curricula matching the need and ability. We shouldn't be about curricula that matches the needs of the US if we're in the Middle East. We need to have curricula that match the needs of the Middle East in the Middle East. Assessment is changing incredible now. We've got assessment of practice, assessment for practice, assessment of learning, assessment for practice. It's about using the correct, appropriate assessment methodology to give you as accurate as possible
the true picture of the future health professional. And again, there is no reason why students can't be involved in assessment. Obviously, people worry that getting students involved in assessment means that the students will learn the answers to the assessment questions and cheat. I don't think they would at all. But I think students' involvement in assessing peer assessment is very important. Peer assessment probably gives quite an accurate picture of what that person really is that they're assessing. We've got new and important developments. We've got to look at social accountability. One of my great interests from way back in 1995 when we first started it, the institute should match, the institute product, i.e. the health professional, should match the needs of the community in their service, their education and research. We have a fantastic growth now in faculty development. And again, students, there's no reason why, and we do this in China at the moment, we bring in the students as part of our faculty development plans, rather than just telling the faculty what they should do. We bring in the students, involve them in assessing properly the faculty and how they're developing. As I said, we should have regular curriculum review and appropriate revision. We should match the EDI, the equity, diversity, inclusion. That comes back into the selection and the type of curriculum that we have. We have got to think, and I'm sure you're as keen as I am to think about this, about global health and climate change. Where is that matching? Where is that matching the curriculum? In many medical schools, it doesn't match. You as students are going to be the recipients of climate change. You need to get involved and get involved with almost telling your faculty that they have to have climate change and global health somewhere in the curriculum. And of course, COVID again, new illnesses and pandemics, how are we going to face them? People keep telling me we're going to have a new pandemic within the next 5 years. Not sure what that is. But I'm very sure that by the time 5 years comes, we will have forgotten how we dealt with COVID. We need to learn from our past experiences and improve there. And of course, I was last week in Romania talking about with Yanis about a balanced approach to artificial intelligence, something that part of it actually scares me. Artificial intelligence, but it's on the horizon. How do we involve it? How do we involve the students? And probably you, who are our new group of technologists, certainly much better than I am, are the ones that is going to be developing artificial intelligence. So we have to get you involved with that at a very early stage. We go to this concept of student-centeredness. A lot of things are talked about student-centeredness. A lot of universities said, yes, we are very student-centered. But student-centered is about ownership, as I said before, about working together, about being involved and proactive. That word proactive I mentioned quite a lot. Don't just be reactive, be proactive. Think first, then act and bring about change. And I think student-centeredness is all about supportive environment. If we involve the students, it means we're helping the students. It will mean we're helping the struggling students. Very, very important. So I put together a few things here, like ownership of learning. We have changed now our learning format from an informative teaching to a formative shared learning, and now we're into the world of transformative education, where we're producing a professional. It's not about just telling the medical student what they need to know. It's about producing a professional. We're looking at product, and I got told off the other week in Romania for calling it product, because I said we need to be producing the right product.
and everybody said it was rather like producing something from a factory. So it's about producing a professional. We need to be working together, learning together and from each other. I know when I sit with the students, I learn a lot. So if that's so, then why don't we include the students even more? I think we should be, during our working together, thinking about how we bring faculty and students together as mentors and facilitators, and guiding the students in this what's called directed self-learning. As I said before, I use this word proactive. We should be involved and proactive. As faculty and as students, we should understand our clients, the clients being the patients. And you can't do that unless you get into the community. And students should be involved in the community as much as they possibly can. I'm a big advocate of early clinical exposure. When I changed the curriculum in Liverpool way back in 1996, one of the first things I did was get the students, the first year students in their first week of medical school, sitting out into the community, sitting out in GP practices, waiting rooms, just talking to people. And they loved it. And they feel as though, you know, motivation is important in education. How do you motivate a student? Well, you bring them into the curriculum. You involve them all the time in the curriculum. You make them feel wanted. I felt as though when I first started medical school, those first 2.5 years, I wasn't a medic. I was just a student. I was like all the other students, which, you know, it was quite nice. I don't mean to be rude, but I wanted to go into medicine to do medicine. And it wasn't until 2.5 years into my 5 years curriculum that I felt as though I was involved. Why not get the students into the communities early? Why not the students then get themselves involved in the community, in projects, in action learning groups, in developing activities? There are now some fantastic papers written about how students have been involved within the community very early and putting something back into that community. I think one of the issues around resilience and stress and worries about the healthcare system is we're not providing a supportive environment. We don't support our junior doctors in the UK. That's why they're on strike. We don't support our consultants who are working incredibly hard. That's why they often want to strike. I think becoming a professional is not actually that easy. So I think we do have to have and generate through our students and ourselves a supportive environment where we understand each other, we recognize each other's levels of development. The faculty should provide student support, but the students should provide student support as well. And I think most importantly is recognizing this struggling student. It's not easy, as I said, to become a professional, and students struggle for many, many reasons, not just because they've failed their exams, not because they don't listen at lectures. There are many other reasons, and setting up a student support system run by students with the help of faculty is a very positive move. Let's have a look at this peri and postgraduate support and development group. I think there is enough evidence now to suggest that one of the difficult periods of any health professional is moving from an undergraduate level to a postgraduate level. Okay, you graduate, you've got your degree, but now you're just being left alone in this big wide world. I think that could be assisted by students who are still developing. Okay, you may be a trainee surgeon, a trainee pediatrician, etc., coming back into the system
and letting people know what it's like to be out there, getting ready for this real new world. Very, very important. Asking questions like, students asking, am I equipped? What do I need to know? So that's students going out into the postgraduate world and asking those, making sure this communication gap is filled, communication gap between undergraduate and postgraduate. Any guidance to where they should be going? What should I be doing? I want to be a surgeon. How do I get to be a surgeon? I want to be an orthopedic surgeon, or I want to be a pediatrician. Where should I be going? Getting involved, asking these questions early. And how do I get there? I think all of those bring in the student level of activity. I like this quotation. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and how to change. Carl Rogers, a very interesting, very knowledgeable educationalist. You're the one who has learned now how to learn, but you're the one who also has to think how we change if the change is needed. So I think also one of the things that I think students need to be are agents of change. Everybody needs to be agents of change, I suppose, but students are just as important. I would refer you to this Amy guide. It's a recent guide, and I think probably Yanis and I could get you some copies of that, about student engagement in health professions education, written by several of my friends. It's probably one of the best Amy guides I've read recently, really about involving the students. I would suggest you try and get hold of it through the library, because it will come out as a guide itself, Amy guide itself, but it'll also come out as a paper in Medical Teacher, worthwhile reading. So Yanis said I haven't got to talk for a long time, so I'm trying not to talk for a long time. I apologize for not being there, because that means that you can't ask me any questions or anything, but I'm sure Yanis could answer the questions for me. But I really do thank you so much. I just want to leave you for a little quotation of mine, really. Don't stay out in the cold. Look to the future. Accept change and go for it. I know you students do go for it. Make sure that you're going in the right direction. Look to the future. Accept the change that's going to happen, just as your faculty have to exchange, and go for it. So thank you very much for listening. If I stop sharing now, I can bring in me as a person, just to, there you go, just to say thank you very much for listening. Getting another apologies for not being there. Yanis has got my email if you want to ask me about anything on this short presentation. Very, very happy to answer. So take care, good luck for the future, and all the best. Thank you. Bye-bye. Proszę Państwa, nie powiedziałem tego na początku. Pan profesor Gibbs był u nas wiele razy na uniwersytecie, spotykał się ze studentami, spotykał się z naszymi wykładowcami, także zna nas bardzo dobrze. Ja mam taką prośbę, bo ja wysłałem do pana profesora już wiadomość na WhatsAppie do Chin, że właśnie mówi, ale na razie się nie przebiło do Chin, ale włączcie na chwileczkę, poświećcie komórkami, dobrze? O, właśnie, super. O, to chodź. Super, świetnie, dziękuję bardzo, to będzie mu bardzo miło. Kolejny speaker miał do nas przyjechać, potem musieliśmy zmienić to na prezentację online, ale w ostatnim momencie musieliśmy nawet z tego zrezygnować, ponieważ pan Chris Scotter z WHO z Kopenhagi ma po prostu bardzo, bardzo poważny problem rodzinny, zdrowotny. Na tyle poważny, że chociaż powiedział, że może się będzie próbował łączyć, ja po prostu uznałem, że to byłoby niestosowne wręcz. Więc tylko chcę wam najpierw troszeczkę... Słyszycie mnie, tak? Tak.
było pojedynczej osobie, ale my musimy myśleć o tym całym pejzażu naszym, lokalnym, w Łodzi, w każdym z państwa miast, w Polsce, ale również w Europie. W WHO w Kopenhadze są różne biura, niektóre być może znacie, biuro do spraw chorób zakaźnych, niezakaźnych i tak dalej, ale jest też biuro, które się zajmuje ludzkimi zasobami dla zdrowia, czyli patrzy na cały nasz rejon, a rejon europejski to nie jest Europa geograficzna, nie Unia Europejska, to jest Rosja, to jest Ukraina, to są państwa Azji Środkowej, to jest gigantyczny rejon i analizuje, co się dzieje, jakich mamy pracowników służby zdrowia, jakie mamy pielęgniarki, jakich mamy lekarzy. I właśnie o tym będzie ta prezentacja, żebyśmy spróbowali wszyscy zrozumieć ten krajobraz, dla którego przygotowujemy, kształcimy kadry medyczne. Ja chcę, żebyście też wiedzieli, bo pan Chris Scotter jest właśnie specjalistą w tym biurze zasobów ludzkich dla zdrowia. To nie jest tak, że w Kopenhadze się siedzi w tym przepięknym budynku i pracuje w luksusowych warunkach. To są misje po całej Europie. Ja muszę powiedzieć, nie ukrywam, że mnie... Zresztą pani profesor Kilańska wie o tym bardzo dobrze, bo jest też ekspertką WHO i też jeździ do różnych odległych krajów z misjami. Ja czeka mnie misja teraz na Ukrainę, więc nie ukrywam, że jestem tym w jakiś sposób też zestresowany, ale jedziemy tam, żeby pomagać w edukacji. No i teraz a gdzie był QR? Był QR kod, tak? Dobra, okej. To wobec tego teraz prosimy bardzo o kolejny wykład. Division of Country Health Policies and Systems at the WHO's Regional Office for Europe. Today I'm going to talk to you about the crisis in the health workforce across the world, but particularly in Europe. Last year we launched the Health and Care Workforce in Europe report, A Time to Act. In there we contained 53 member state fiches talking about the population of the country, the life expectancy of the country, the density of health workforce, and other key indicators that countries can look at and review. The report contained detailed findings and postulated 10 recommendations that could be used to alleviate the workforce crisis going forward. The report made headlines. You'll have seen them. Europe's hospitals face collapse within 10 years. WHO raises concerns over health workforce challenges across Europe. The WHO warns of a ticking time bomb in Europe in healthcare. Greying, gone. Europe's deepening healthcare staffing crisis. Aging staff, a ticking time bomb for health systems. A ticking time bomb, healthcare under threat across Western Europe. It's true. As Hans Kluge says, without a healthcare workforce, we cannot deliver health. In EuroHealth, the European Health Forum's Gastein report 2023, Thomas Zapata, the technical advisor for human resources here in WHO Europe, wrote with others about countering the great resignation of health and care workers. The World Health Report in 2006 listed a number of system building blocks. And here, crucially, number 2 in that list on the left is the health workforce. Equal covering with service delivery, information, medical products, financing, leadership and governance. And access to coverage and quality and safety is improved by access to those building blocks. We see improved health, we see responsiveness, we see increased social and financial risk protection and improved efficiency by making sure that those 6 system blocks are working in harmony. We know that the bigger the availability of human resources health, the greater the service coverage. These graphs of measles immunization and skilled birth attendants show that as the density of workers increases, so does the coverage. There's a direct correlation between the availability of healthcare workers and health outcomes. In maternal mortality, infant mortality, and under 5 mortality, for instance, the trend to increase density leads to lower mortalities. That's a proven fact. So we know
Workforce density increases healthcare outcomes. There is an increasing evidence base on the correlation of that density and life expectancy. Between 50 people per 10,000 and 150 people working in healthcare per 10,000, we see a significant increase in life expectancy. And even above 150 density, there is an increase, albeit at a slow gradient. There is increasing evidence of the correlation of density of healthcare workers on under 5 mortality. Again, significant increases in reduction of mortality for these young children on between 50 and 150 workers per 10,000. It's stark. So you ask yourselves, has the workforce been increasing as a result of these 10 trends? Well, we have seen within Europe between 2010 and 2020 an increase of 13.5% doctors. We've seen an increase in density of 8.2% nurses. Medical graduates and the production of healthcare workers has increased by 37%. Nursing graduates are produced 26% more than they were in 2010. And the workforce is increasingly feminized, not just in nursing and in midwifery, where traditionally their roles have been undertaken by women, but also in doctoring, where we see that in some cases more than 50% of the workforce is now women. The percentage of women medical doctors in 2000 and 2020, or the nearest year, this graph shows that in some cases that increases by 20%, more than 20%. So why are the shortage of healthcare workers worsening? Well, the workforce is aging. In 13 countries, more than 40% of doctors are aged over 55. Significant doctors are working over retirement age. And proportionally, we see here from this graph, it's up to 35% in some cases. Doctors also died, unfortunately. During the COVID crisis, 115,000 healthcare workers died of COVID deaths. 50,000 of those deaths were in Europe alone. Doctors' migration, nurse migration, all healthcare worker migration is a challenge. That has increased in the case of doctors by 27% since the close of COVID, 79% in case of nurses. The recent OECD report showed that 5 countries in the world host 3/4 of the foreign-born nurses and physicians within the OECD. 5 countries, practitioners per 100,000 population. It's not uniform across the region. We see in some areas it's significant and in other areas more modest. And the medical doctor density per 10,000 population, again, isn't uniform. In some areas of the region, it's significantly higher than others. In Tajikistan, for example, it's less than 20, but in Greece, it's more than 60%. Migration is, as we said earlier, a very significant problem. And here we see that doctors from Romania and other countries are migrating to Germany in increasing numbers. And this puts pressures on those health economies. Migration of doctors to Israel, similarly high. So what we're finding is that migration is a significant challenge to the system, especially where you have disproportionate numbers of doctors and nurses across the healthcare system. We saw in these slides that Romania was featured. And what that told us is that though Romania produces significant numbers of doctors, it has a lower workforce density of doctors than comparative countries. And one of the key drivers in this might be the fact that those doctors are migrating once trained or later in life to Germany, to Israel, and to other places. Another factor is resignation. There were 62% of health workers were absent during COVID,
52% of health workers surveyed feel burnout, and there are increasing comments about poor working conditions. What we're finding, though, is demand for services going up, even though we're getting increased attrition for workforce. And that's a challenge that all health systems face. And those attrition factors, those demand factors are caused by things like population aging, chronic disease, patient expectation, and backlogs from the pandemic. Let's not forget the pandemic hasn't gone away, still with us, and the backlogs are an ever-present reminder. This leads to shortages. Now, the shortages that were there before COVID have been exposed, and the demand and the attrition adding together are increasing those shortages. Again, it's important, therefore, that we begin to bring in new health workers in numbers and retain existing health workers and try and encourage those health workers who have left to return. So our health and care framework for 2023 to 2030 that has now been passed as resolution at the regional committee this year, indeed yesterday on the 25th of October, focuses around 5 key pillars for action: retaining and recruiting and enabling returning health workers, investing in the healthcare workforce, making them feel valued, investing in their education, investing in the facilities and the locales that they work. We need to build supply, and that means people like you. We need, as healthcare practitioners across the world, to look at the incoming supply and make sure it's fit for purpose. That means it matches the workforce requirements, the demand from the systems. We need to plan better, and we need to have better workforce governance systems in place so that we can deliver the correct workforce and build supply. And therefore planning is important. And planning isn't just about saying we are going to build so many health workers. Planning means we need to integrate workforce supply with healthcare demand. So what does the healthcare system promise to the population, and what are the healthcare workforce required to do that? And we need to plan for that. We need to make sure that the outputs of new health workers is the right healthcare workforce. We need to make sure the existing healthcare workforce is enabled to evolve to deliver these healthcare demands. And finally, we need to optimize performance. There's no getting away from it. We won't cure the shortage of workforces by just building new wealth workers. There are probably not enough chances to do that. So we need to use technologies, appropriate technologies, digitalization, other technologies, frugal or otherwise, to make sure that we are able to meet the healthcare demand through the workforce. Retention and recruitment is therefore key, and that also includes returning people back to the workforce, making an environment where people want to work and want to stay working. And that requires a number of things to go on, and we have the WHO guidelines on workforce retention, which are important for governments to consider. Enrolling students with a rural background will allow them to work in rural areas, more likely to stay in those rural areas. Locate health worker training and education close to the areas they're practicing, bringing students in healthcare education programs to work in, to review, to look at, to experience the communities in which they're going to work in. All these factors can improve retention. You'll notice that this table talks about healthcare workforce retention mainly in rural areas, and that's for a reason, because most of our workforce shortages are in the rural areas, and so we need to encourage people like you to work in rural areas. We need to support you to work in rural areas. We need to make an attractive working environment, and that means that sometimes some of you might want to work there long term. Others of you might not want to. You might want to work there for a couple of years and then return, and we should enable that. We need a much more integrated and flexible approach
to healthcare work retention and to enabling healthcare workers to work to the best of their ability, to complete their personal ambitions, and to work to the best of their practice in an environment that suits both them and the population demand. If we look at GPs as an indicator of rural provision, we see actually that the density in general practitioners per 10,000 population between 2010 and 2021 hasn't shown the same regional increase in density that we've seen in general physicians numbers. And we see in some cases the densities have dropped off remarkably, and that is of concern. And that's why retention policies are very, very important. So coming back to the Health and Care Workforce Framework for Action, it's important that we look to retention and recruitment and return, and building supply and optimising performance and improving planning and investing. And it's one of the things that we're doing to support member states is to look at investing in the workforce and optimising performance. As part of this, the WHO Europe launched its executive course on health, workforce, leadership and management this year. One of the challenges many health systems, well, most health systems in Europe, if not all, face is governance. There is one thing to have a supply side that produces a health workforce, but it's more important to produce the right health workforce. And in many countries, planning fails to plan appropriately because it is supply side driven. It doesn't necessarily pull the levers to select the right investments for training. Training too many specialists and not too many general practitioners. Not investing enough in nursing with advanced roles and practitioning. Underinvesting in nursing generally. And there is a focus on producing workforces of more traditional makeups. And that varies from different countries. In some countries, highly doctor-centric. In other countries, there are lots of nurses, but they don't necessarily practice to the limits of their competence. And investing in the executive course and bringing people from all over the region, from the east and from the west, brings them together to think about how these challenges may be faced. In the last course in March, we brought together 6 countries, and in an open dialogue, we talked about key components of health system management and exchanged ideas and exchanged learnings. We're running another course in November of this year, at the end of November, for small countries. And we'll bring together another 8 countries, and we will sit in an interactive environment and we will exchange ideas. And at the end of all of these courses, these countries, these candidates go away and they pick real problems and they workshop solutions and bring policies together. In this way, what we're trying to do is to foster enhanced capability within member states. And member states are investing in this, investing time. And the countries that have sent candidates already and will do in November see the importance of investing in simple workforce governance, in the administration of the system, of working with government and stakeholder, supply side, demand side, to improve the shape of the workforce. These executive leadership courses will also promote people's thinking around how to retain, to share ideas about retention and returning workforces. So that's one of the key elements where we are investing. So I've talked much about the Framework for Action and its 5 pillars. The Framework for Action is underpinned by a resolution on health and care workforce that was passed at this year's Regional Committee in Kazakhstan in October. It calls for high-level political commitment on the health and care workforce. That means, in short, governments
have to think much more about investing and actively engaging in the design, production and retention and enabling a return to work of those who choose to within the workforce. It urges those member states to implement the framework for action along all 5 pillars. But it commits the WHO to providing technical support and guidance to those member states to support them in the implementation and monitoring. Monitoring, important, because we don't know how well we're doing unless we look at how we're implementing. So those are the key things that the resolution does. The resolution was supported in the production by 37 member states, 37 from 53. That number of co-signatories to the resolution is unprecedented. Governments get it. This is a step change. Back in 2016, when WHO in Geneva launched the HRH 2030, Workforce 2030 report, we talked about an impending shortfall of healthcare workers. And much action was taken from it, including a resolution and a framework for action at the European Regional Committee. I myself was part of that. What COVID showed us, though, was that that work wasn't sufficient. Our health workforces across the globe, and in some of those countries that we would think were the most prepared, were palpably underprepared. Deaths ran into the millions. Healthcare workers and the population. Coming out of COVID, member states have recognised, to a degree probably unprecedented, the importance of having the right workforce, and not just the right numbers, the right types of workers in the right places, with the right qualifications and skills. And they've also recognised that there's an importance in making sure we keep those health workers. Migration is a significant problem, underpinned by the 2010 Code of Practice and 3 reviews since. Workforce retention is a problem. We understand that health workers are leaving. But now what we see is that understanding that we can no longer afford to keep training workers. It's not good for global health necessarily to do mass recruitment from other areas of the globe to fulfill our needs in the global north. Though the migration patterns are much more confused than they were in 2010, with migration from the global north to global south, within the global south, within the global north, and from the global south to the global north as was. It's hard to solve such complex problems. But one of those things is looking about retaining your workforce. We know workers tend to be pushed out, and so governments need to spend more effort, more resources on retaining the workforce and encouraging those who may have left or do want to leave to return by thinking about the factors that push them out of the system. People do not leave necessarily for simple reasons. People don't emigrate generally without being encouraged to do so by feeling the need to move out. So we have seen a new environment, and this resolution evidences it, and we must work with the governments to support that. So the role for educators and the educated. So it's an interesting question. Traditionally, in a lot of health systems that I visit and I see, is the health workforce is supplied by the education sector without any consideration of the needs or demands of the health system itself, the population health. Governments often set strategies and find that they're hampered in delivering those strategies because there are not significant health workers. But then that means that governments and educators need to interact. They need to find ways to work together so that the population can get the health workforce it requires.
That means some sort of thinking across the system. So schools of education, of medicine, of nursing, midwifery, dentistry, they need to think about working within government systems to support the supply side, to make the output of workers responsive to the demand. It doesn't mean that people have to do the courses, but the courses should be available. And governments and educators need to work together to make it very clear what types of workers are required. We see a lot of wastage where people start education and leave it. And a lot of times that happens because the individual student isn't totally aware of the course that they've signed up for. So we need to recruit better. We need to think better about how we encourage people into doing the roles. That's a bit of honesty. For example, in one of our European member states, there was an issue with recruitment and getting the wrong people in. People were doing nursing roles without full nursing understanding, and was high wastage, high loss to the training system, because people suddenly discovered when they were doing the nursing training that it wasn't all rescuing patients from impending death and being by the bedside and doing what Hollywood would describe as a nursing role, but actually it was very often unthankless, dirty, smelly, and people left. They changed the recruitment. They changed the recruitment to recruit for values, to recruit to training in honesty. So people were made more aware about what they might expect. Sure, recruitment to training places went down, retention went up, the net was a positive outcome. More people stayed in training, less cost was wasted to the system, and those nurses that joined because they knew what they were doing. So I'm going to close by saying that improving retention and attraction by having happy health workers that are able to make a difference is one of the many arms to solving an impending workforce crisis. That workforce crisis can only be solved by member states working within the countries across their health system, working to invest in the health workforce, working to build supply, working with educators. That's a key role. Working to optimize performance. And that means in education, there's a role for understanding new ways of doing things, pushing the boundaries, working to plan. Executive management courses don't need to be run by WHO. All educators can develop health executive leadership courses for their countries. There is an opportunity there. And I leave on the final pillar, which is to retain, to recruit, and to encourage returning. Those 5 pillars are key to moving forward within a gambit and mix of government policies, which include IT and other ways of delivering things. Workforce will continue to be one of the biggest components of the health system. Then workforce isn't going away. We need you. We look forward to working with you. So I'll leave you with my thanks for your time. This has been nearly half an hour of me talking at you, and I'm sure you've all got questions. But if you leave any questions with the organisation of this conference, I'm sure they'll get them back to me, and I'm very keen to be able to work with you going forward. I will get to your questions as quickly as I can, but in the meantime, there's some links here to the regional report, to the Bucharest Declaration, and to the article From Great Attrition to Great Attraction that I pointed to earlier. So after closing, I am going to leave you with one final slide, and it's about digital health. It's much talked about, it's prescient, it's everywhere.
Optimizing the performance of health workers is something that digital health can do. It can support and improve care, but only under certain circumstances. Digital health technology should respond to patient and healthcare needs. Patients and health workers should be involved in the design of digital health tools. Those are given. Digital technologies should support health, patients and workers, avoiding the current complexity of healthcare systems, transforming into a digital complexity that we don't want. They shouldn't be a burden to health workers, the health system, or the patient. Redesigning patient pathways and care delivery models and processes should be a starting point from which to anchor digital health technologies, not digital health technologies driving it. Digital health should be integrated into broader health systems, not just delivery in isolation, but be part of a joined-up long-term strategic vision to ensure sustainability, resilience, equity, and people-centeredness. In short, digital technology shouldn't be used just because they're available. Assessing the effectiveness and impact of digital health technologies is critical for making efficient use of limited resources and to reduce harm. The high touch of health workers will not be replaced by the high tech of digital health. Actually, the human component will have to be strengthened in the education and daily work of health workers. Build the capacity of health workers through undergraduate education and continuous professional development on digital health competencies. They are the only ways that we will make digital health a success. And once more, let me offer you my thanks for your time and wish you well. Goodbye. Działa. Proszę Państwa, nawet jeżeli ja wiem, że ten wykład był dosyć trudny i nasycony danymi, ale ja myślę, że to jest dla nas dosyć ważne, żeby spojrzeć z drugiej strony, bo my patrzymy z punktu widzenia nauczyciela, studenta, uczelni, tak jakby w górę, a to było pokazane, jak to wygląda z góry i to nam pomaga trochę zrozumieć to, co teraz w Polsce mamy, tą dyskusję o tworzeniu nowych uczelni, o jakości kształcenia, ale dla mnie najbardziej takim dramatycznym slajdem to był ten slajd, który pokazywał odpływ pracowników opieki zdrowotnej z niektórych krajów, czyli oni uczą po to, żeby tracić, tak? I dlatego to jest coś, nad czym musimy tutaj pracować. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo taki był bardzo ciekawy moment, w którym Chris powiedział o tym, jak należy rekrutować studentów, że należy ich rekrutować na podstawie jakby wartości moralnych, a nie tylko wiedzy, dlatego, bo inaczej oni są rozczarowani, jak widzą, że muszą pracować z ludźmi biednymi, brudnymi, brzydko pachnącymi, delikatnie mówiąc i tak dalej. Natomiast jeżeli rekrutujemy ich tak, że mają poczucie misji, to wtedy chcą tak pracować. Tam był też jeden ciekawy slajd, który wspomniał o tym, co robić, żeby studenci, absolwenci chcieli pracować w małych miejscowościach daleko od centrów medycznych. I tutaj gdzieś pan Mikołaj Leki jest chyba z nami. Już rozmawiamy o tym, żeby naszych studentów z Łodzi włączyć w taki projekt z Gruzją, który jest taki projekt częściowo artystyczny. O, tam jest pan Mikołaj. Częściowo artystyczny, który robienie zdjęć, wyjazdy do małych miejscowości, rozmowy z tymi ludźmi, tak żeby lepiej zrozumieć to środowisko, w którym może potem będziemy pracować. Teraz I will now slowly start introducing you, still in Polish. Proszę Państwa, cała jakby historia zaproszenia pani Pascal zaczęła się już dosyć dawno, wtedy kiedy z samorządem zaczęliśmy rozmawiać na temat stworzenia na naszej uczelni odpowiednich struktur dla studentów, takiego bezpiecznego miejsca, gdzie będzie można rozmawiać, zgłaszać swoje problemy związane być może z niewłaściwymi zachowaniami z innych osób. I wtedy Pascal zgodziła się i miała dla nas pierwsze warsztaty online. Ja teraz muszę się, żeby przeczytać prawidłowo, I know you will introduce yourself, but I need to read your very long title. Coordinating Chair of the WHO Global Advisory Committee on Formal Complaints of Abusive Conduct, czyli komitet WHO dla całego świata, w którym rozpatrywane są wszystkie skargi. I tak jak już część z Państwa wie, Pascal zostanie również z nami jutro w mniejszym gronie z przedstawicieli studentów z różnych uniwersytetów. Będziecie pracować nad tym, jak zacząć budować takie struktury bezpieczne również w Polsce na naszych uniwersytetach.
And now, Pascal, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Janusz. First of all, thank you so much for inviting me. I'm very honored to be here. I was not expecting such a wonderful and grand event, and wonderfully coordinated. So, a little bit about me. My name is, I think, Janusz, I don't know what you actually said, Janusz, so there you go. My name is Pascal Goreux. I'm a human resources specialist, working currently at the regional office, WHO regional office in Copenhagen. I am half Belgian, half Chilean. I've never lived in either country. I have moved around the world my whole life. I have worked for 30 years in the UN system of organizations, serving in 10 different locations, always in the area of HR. So this has brought me a lot of exposure to different cultures and different nationalities and religions and ways of life, which has been very useful for me in my current role, which is a part-time role, actually, as the chair of the Global Advisory Committee on Formal Complaints of Abusive Conduct. My main job, actually, is working on the Pan-European Leadership Academy, which is an academy that Professor Janusz and I have set up in the European region. So here we are changing completely the subject. We are talking about the safety for individuals in an educational environment or in a work environment. So for WHO is a huge organization with 194 member states, present in 150 locations all over the globe. As you may know, there's a headquarters that is based in Geneva with about 2,000 employees and 6 regional offices. Overall, there's around 9,000 employees working in WHO and about 15,000 temporary workers at any one time. There's a huge diversity of people with very different cultural approaches to life, as well as embedded behaviors and ideas of appropriate behaviors. With such diversity, we had a need to establish a robust system that guides and sets the standards of conduct for all concerned regarding of religion, culture, or sexual orientation. So looking at it from an HR perspective, and these are I wanted to bring to you a couple of cases that I have to deal with as an example of the kind of issues that we deal with on a normal basis in the organization. So the first case I brought to you is about Thomas, and Thomas is a new staff member to a close-knit team. He is eager to learn and be included in team activities. He is polite and helpful, but feels like the team is dismissive and ignores him in their day-to-day exchanges. Thomas complains to the supervisor that he feels left out and sidelined. As time passes, Thomas feels increasingly unhappy, and this is reflected in his attitude and behavior towards the team members. With a show of hands, would you consider this to be abusive behavior on the part of the team? Can you guys let me know what you think? Do you think it's abusive behavior or not? Okay. The second case is about Jenny. Jenny has been happily working for the last 5 years in a large and diverse team. Recently, a new colleague has started complimenting her on her appearance and regularly inviting her for coffee. Jenny politely declined invitations and informed the colleague that the compliments were making her uncomfortable. Since then, the colleague has changed his behavior and has been making negative comments to other colleagues regarding Jenny's work. One of Jenny's colleagues, on seeing what is happening, has raised the issue to human resources and the supervisor. Would you consider this to be abusive behavior on the type of the new colleague? Yes? On a show of hands. I will let you know at the end what was the outcome. So, in such a large organization, as a basic starting point, there was a need to put in place definitions as what constitutes harassment, abusive conduct, abuse of power, and other such commonly used terms. What do these actually look like in real life? And what are the standards and protective measures to be put in place to support a conducive and respectful workplace environment? The starting point, was already available, with WHO being a part of the wider UN system. We are bound by the International Civil Service Commission standards of conduct that are applicable to all individuals working in all UN bodies around the world.
Further, for WHO, there are the policies and bodies that define abusive conduct and set the standards for appropriate behavior at the workplace. Here, I'm giving you a list, and those resources are available. I've provided that resource listed, Professor Janusz. So the Code of Ethics being the main guideline, however. The main principles and values laid out in the Code of Ethics are integrity, accountability, independence and impartiality, respect, professional commitment. The main point being that the responsibility for ethical behavior and professional conduct lies with all personnel at all levels and must be taken seriously as it forms the basis of WHO's reputation and ultimately our credibility to fulfill our mandate. In addition, the Code of Ethics specifies what is expected of managers, supervisors, and the organization itself. However, this code, as well as the International Civil Service Code of Conduct, are quite high level, and there was a need for further granularity. So we had a starting point with lots of policies and documents telling us how we should behave as WHO personnel and what the expectations were, but at a very high level. So, how did we come to define abusive conduct in WHO? Sorry, there's a slide missing. I will continue. So the second, so the slide is missing. I wanted to show you the first form of abusive conduct, and that is abuse of authority. This is particularly serious when the offender uses their influence, power, or authority to negatively influence the career or employment conditions of others. Some examples of abuse of authority include asking for money to approve the renewal of a contract or to provide a positive performance evaluation, requesting that a person undertake personal favors that are not part of their official duties, for example, running errands or of a personal nature for the supervisor, or preventing a person's personal progress for unjustifiable reasons. However, if a decision relating to a career move, contract renewal, performance evaluation, working conditions, or promotion is based on a legitimate reason, it is generally not an act of abuse of authority. Now, the second type of abuse of conduct that we defined was discrimination. And this is any unfair treatment or arbitrary distinction in the workplace on the basis of gender, gender expression, gender identity, race, religion or belief, nationality, ethnic or social origin, age, sexual orientation, marital status, disability, language, or other aspects of personal status. As you can see, it's a very detailed definition. Some examples of discrimination could be excluding a candidate during a selection process because of their gender, offensive nicknames or jokes based on a person's sexual orientation, excluding a colleague from a project because of their race, or demeaning comments about a person's dress, including items worn for religious or cultural reasons. Oh, now we come to the first slide, which should have been, the order has been shifted. The third definition is harassment, which can be defined as any behavior that is directed at another person and has the effect of offending, humiliating, or intimidating that person. The person engaging in the behavior knows or reasonably ought to know would offend, humiliate, or intimidate the other person, and interferes with that person's ability to carry out his or her functions at work and or creates an intimidating or hostile work environment. Harassment may involve a group and may occur among and between individuals at all levels. It may be a one-time incident or a series of incidents that may occur either in the workplace or in connection with work. To constitute harassment, it is not necessary that the offender actually intended the behavior to be offensive, humiliating, or intimidating. Both the effect of the behavior on the other person is considered and whether a reasonable person would have perceived the behavior as offensive, humiliating, or intimidating. I know this is a lot of information at once.
Also, to constitute harassment, the behavior must have a negative impact on work or the work environment, interfering with work or creating an intimidating, hostile, or offensive work environment. Some examples of harassment would be making humiliating or offensive remarks to another person, orally or in writing, sharing or displaying offensive objects, images, or videos in any format. Gossip or ridicule, orally or in writing, for example, through social media. And finally, the fourth type of abuse that we have identified is sexual harassment. And this we've defined as any unwelcome conduct of a sexual nature that might reasonably be expected or be perceived to cause offense or humiliation, when such conduct interferes with work, is made a condition of employment, or creates an intimidating, hostile, or offensive work environment. This is the definition that is generally applied across the UN system of organizations. Some examples of sexual harassment are making sexual comments about a person's appearance, clothing, or body parts, name-calling or using slurs with a gender, sexual connotation, making demeaning comments about a person's sexual orientation or gender identity, and the last, which is then legally punished, is sexual assault. This year, a whole new unit was created in WHO for the prevention of sexual harassment and to ensure all individuals working in the organization receive the appropriate training. This is because as the organization is dealing with so many emergencies at the moment, we have a wide contingent of external workers. So we felt it was very important to have these people trained to ensure that they adhere to the code of conduct. So, armed with those policies and definitions, and this is why it's so important to clearly define what you're trying to look at. What happens if you see something that does not seem right? WHO's policy is that if you see something, you need to say something. And it is not just the individual who is subjected to the behavior whose responsibility it is to say something, but it's for any witness to come forward. This was not the case. Back in 2010, the policy put all the onus of the reporting to the individual who was suffering the behavior, and it was made it very difficult for people to come forward. So a lot of cases were not being dealt with, and people were generally unhappy. Over the last few years, through the HR network that we have, which involves all the regions, this was raised, and through our Global Staff Management Council, we were able to have that policy changed in 2020. And that policy now allows for individuals who see something and are not directly involved to say something. And it has really changed how we handle cases in the organization. So, where do individuals, we have to say something, so where do individuals go to report abusive conduct? What does the organization offer? In WHO, we have set up a clear and defined reporting channels when someone wishes to make a complaint. Firstly, through what we call the informal process. By placing an increasing focus on preventing disputes, and responding to those disputes that occur at the earliest stages, the organization seeks to prevent escalation, trying to promote an enabling working environment. So the organization has put the following resources in place to support an early resolution. So we have an ombudsman, we have two ombudsmen in headquarters, ombudspeople if you like, in headquarters, and we have one in each of the 6 regional offices. There's mediation available. Staff can always come to the Human Resources Department. If comfortable, they can also reach out to their management. And then we have an ethics office, and that ethics office has created a hotline, which is anonymous, so making it easier for people to come forward. Further, the organization has invested in mandatory training for all new employees on abusive conduct, as well as regular refresher training for all employees. Further, there is constant communication across organization on policies and policy change and what is expected of individuals. However, with all the goodwill in the world, the informal process may not resolve the conflict.
So then, what's next? Then we move to the formal complaint process. And this is handled through an investigative body, the Office of Internal Oversight Services. So once iOS receives a formal complaint, and this is from the staff member directly to iOS, having exhausted all the previous channels I just mentioned, investigators who are normally hired from outside the organization will interview those individuals who work with the person and with the alleged abuser, and will also interview any individuals that the complainant indicates. iOS will also review any evidence provided by both parties. Once the investigation is completed, iOS prepares a detailed report which addresses all the claims made and provides their assessment as to whether these claims are supported by the evidence from the investigation. The report is then submitted to the Global Advisory Committee on Formal Complaints of Abusive Conduct, of which I am the coordinating chair. This committee reviews the report in light of WHO processes and policies and definitions of abusive conduct, and makes recommendations to the Director General for action. In this slide lays out the formal complaint process. You will note that there are very clear timelines for handling each stage of the process. So normally iOS has 90 days from the receipt of a complaint to interview and come up with a report. And the Global Advisory Committee has 60 days to review the report and provide a recommendation to the Director General. It is really important that these timelines are adhered to, so that individuals know exactly when they can expect a decision and that is within a maximum of 6 months to making a complaint. This was not always the case. We had a very large backlog, mainly due to a lack of resources on the investigation side, which we have corrected and are now catching up. But now there's a very big focus on this, keeping these timelines, as this was one of the complaints we had from staff, that they were waiting too long to hear the outcomes of their complaints. So, once iOS has completed its investigation and the report has been chaired, the GAC panel is constituted within 15 calendar days of receiving the report. And this is composed of staff, so all GAC members are staff members. They need to sign a confidentiality agreement. And also, they need to state whether they have any conflict of interest with any of the individuals who made that complaint. The panel is composed of 3 GAC members, and it reviews the investigation report and all background information which has been included as evidence. For example, emails, interviews, photos, Facebook posts, photographs from WhatsApp. The GAP will carefully consider all the evidence, even when a report has not been substantiated by iOS. Sometimes we agree with iOS, and sometimes we don't, and we ask them to revisit their investigation. GAC members are routinely trained on current policies and procedures. Its members are selected by both management and staff. There are 5 chairs directly appointed by the Director General, 5 management representatives, and 5 staff association representatives. 1 of each of these individuals form the GAC panel, and we pay very close attention to ensuring that there's diversity. Well, with 3 people it's not that easy, but diversity in terms of gender and regions. And we should note that we don't handle cases from our own region to ensure as best as possible impartiality. So, within 30 calendar days from this first meeting, the panel provides a reasoned recommendation to the Director General or the Regional Director, if it's a regional case, on an appropriate course of action, as per the following options. So you have close the case with no action, close the case with managerial action, initiate disciplinary proceedings, or take the appropriate action, or take other appropriate action. In the case of managerial action, it can be to terminate a contract, relocate an individual, send an individual for training, remove an individual's managerial responsibilities if they're in a supervisory role. There's many others. They may also recommend training, mental health support, or compensation for the victims.
Ultimately, it is the Director General who takes the final decision. In cases where there is no formal decision-taking, the GAC will give feedback to senior management on possible preventative action. So if there is no fault found, the GAC will still revisit, as this has reviewed the report, will still look at what led to the issues and why an investigation had to take place. And we provide feedback in order to create a preventative environment rather than a punitive environment going forward. The GAC will also give feedback to IOS on the quality of the investigation report. Sometimes we note that not everybody's been interviewed or there's documentation missing. Once we have the Director General's decision, and if an individual is not happy with that decision, they can always appeal to the United Nations system level through the International Labour Organization Tribunal. This is outside of WHO. It's available for all UN staff around the globe, and it's a separate legal process, which we are not involved in at that stage. So, while the formal process is going on, how do we protect the affected staff? All members of the workforce have the right to invoke the procedures discussed before without fear of intimidation or unfavorable treatment. If any individual considers that they're being subject to retaliation, they should contact the ethics unit. So, being WHO, we have a policy on whistleblowing and protection against retaliation. The organization has a duty to protect individuals against retaliation and address wrongdoing. People should not be afraid of reporting. As members of the workforce have an obligation to report through informal or formal channels and cooperate with an authorized investigation. For example, actions to protect individuals could be putting the responsible person on administrative leave or moving them to another unit or location. If an individual feels that they are subject to retaliation, they can contact the ethics office, and the ethics office will undertake a preliminary review. If they find that there's a causal link established, they will recommend protection against retaliation and send the matter in the IOS for investigation. And IOS will determine whether retaliation occurred or not, and retaliation is considered as misconduct. So, you have seen that we have in WHO a number of policies, definitions, reporting channels, informal and formal. We also have an investigation process and committees. So, we have put all this in place to handle abusive conduct in the organization. What we're still working on is how we handle the information that comes from those cases. Because the organization has a federated structure with 6 regional offices, and regional cases are handled separately by the regional directors in the first stance, we don't have all the information across the organization. So we are in the process now of setting up a platform to collect all that information in one place. And because of the nature of the confidential nature of the cases, we have coded all the cases so that cases of a similar nature are handled in the same way, because we were finding some discordance across the organization with very similar cases having very different outcomes in terms of decisions vis-a-vis the affected staff member. So that is our next step, and this is where I think we're trying to close the loop going forward. So, why is it important to set up an anti-harassment and anti-discrimination system in a university or in any institution? An anti-harassment system promotes a culture of respect, dignity, and inclusivity for all members of the university community, including students, faculty, staff, and visitors. A harassment-free environment fosters an atmosphere conducive to learning, research, and personal development. Students and staff can focus on their academic and professional pursuits without fear of harassment. When students feel safe and supported, they are more likely to engage in their studies,
leading to higher retention rates and academic success. Having a robust anti-harassment system helps protect the university from legal liabilities and reputational damage that can arise from incidents of discrimination or harassment. And finally, universities play a significant role in shaping societal norms and values. By prioritizing anti-harassment measures, they send a powerful message about the importance of respect and inclusivity. So next steps. How would you go about setting up such a system? And tomorrow we'll have a workshop in the morning on this. Developing an action plan is needed to set up such a system. You would need to develop a policy statement, clearly stating the university's commitment to prevent and address harassment and discrimination in all forms. You would need to develop specific definitions for various forms of harassment and discrimination. Specify who the policy applies to, for example, students, faculty, staff members, and the settings in which it is enforced, on campus, off campus, events organized by the university. You would need to enumerate the types of behavior that are strictly prohibited, including but not limited to verbal, physical, and online harassment or discrimination. You need to set out clear reporting mechanisms, outlining the process for reporting. Also, in terms of investigation procedures, we need to detail the steps that we'll be taking in the event of a report, including gathering of evidence, interviewing parties involved, and determining a resolution. Sanctions and support services. You specify the range of potential consequences for individuals found responsible for harassment or discrimination, and provide information about available resources and support services for victims. And finally, something that is crucial is confidentiality and record keeping. You would need to explain how the university will handle and protect the confidentiality of individuals involved, how records related to incidents and investigations will be maintained. There's a lot of steps. So, going back to the beginning, what happened to our friend Thomas? Well, Thomas went ahead and filed a formal harassment complaint, which was then investigated. Following interviews with 6 colleagues, the supervisor, and other stakeholders with whom the team was working, Thomas' harassment claim was found not to be substantiated according to defined standards. And this is why it's so crucial to really clearly define your standards, because then when you develop the investigation process and the outcomes and sanctions, you're tied to those. However, it was recommended that the team have a retreat and include in their agenda a series of team-building activities. And finally, an awareness-raising meeting to be had with the manager for them to ensure that all team members feel included and valued. What about Jenny, who had been working with a new colleague? Jenny's case was formally investigated as the colleague made a formal complaint, the one who had observed the behavior, and all team members were interviewed. And Jenny's new colleague was charged with misconduct. The case was closed with managerial action, with the colleague receiving a written reprimand, which is important as it will sit in the staff members' records, human resources records, and sent to awareness training. Further, the supervisor was requested to carefully monitor the performance and actions of that individual going forward. So with that, I'm finished with my presentation, and I'm happy to take any questions if you should have any. As I mentioned, we will have a workshop tomorrow morning on the various aspects of developing an action plan. Thank you. Okay. Hello. What do you think? Is a university a place
where there should be a human resource department? There must be a human resources department, no? I mean, how do all your professors and I don't know the structure of your university, but yes, there should always be a human resources department in any place of work. Okay, so maybe now, how as students can we encourage vulnerable individuals to come out with complaints against the authority? Well, I think what I was saying to you before, I think is you can't just start from the middle. You have to first do some of the legwork. You need to make sure that people feel safe, that they won't feel that they're being retaliated against should they come forward. So what is important is really to go through the process of creating an environment where people feel safe to come forward. Okay, thank you for your time. Dear professor, thank you for your lecture. I'm not a professor. Okay. I'm an administrator, humbly. But thank you for this extremely constructive lecture. I have a question for which I need to state a hypothetical situation. Okay. So imagine you're a chief at a hospital ward, and there's a male doctor and a female nurse in this ward, and this female nurse comes to you and says that this doctor, when they were separate from other staff members, has made some inappropriate, like lewd questions, so verbally, sexually harassed her. Mm-hmm. However, there are no witnesses, Mm-hmm. and like the doctor, when you interview him, denies all of this to happen. However, in the following days, you see that the nurses become a bit hostile towards the doctors and the other way around because of probably talking and solidarity among those two groups. And is there any way to fix this situation? Because It's a very difficult question, and it's not something that is not simply, in that kind of environment. We've had similar experiences. We had a case a couple of years ago of an intern going out after work to a drink in a bar, and her supervisor having a similar attitude, if you will. But we have a very defined policies on the subject, and we have a clear definition on what is sexual harassment, and it doesn't need to be witnessed by anyone. What happened at that case, the intern came forward and made a formal complaint through the processes that we had. Well, made an informal approach first, talking with the ombudsman and the human resources department, which then raised it to IOS, as I mentioned earlier, which is our investigative body, and they proceeded to do a review because when these kind of behaviors happen, they don't tend to happen alone. People have patterns of behavior, and that's something that we've noticed. So then that individual was interviewed, as well as other individuals in that group, both men and women, and it came through the investigation that this was not the first time the gentleman had behaved in that way. And what happened was that he was reprimanded for his action. His managerial responsibilities were taken away, and he was never allowed to have any interns again. So, but we had to do all that within the policies that we have. It is important that, again, as I told your colleague, you can't start from the middle. You have to really set the standards and have something that you can actually work with going forward. Otherwise, it's a he said, she said situation, and doesn't, it's very hard to prove. okay, thank you. Anybody else? Hi. Hi, hello, my name is Paul from the Poznań University of Medical Science. Marvelous presentation. It was a pleasure to hear you speaking. I have a question about implementing of the anti-discriminatory procedures. What do you think, in your wide range of experience, what is the hardest part of introducing them? Is it the formal ways, the culture change which needs to happen in the workplace, or something another on your mind? I think it's more about people believing that it's actually going to happen. Situation, it's not been that many years. I mean, the Code of Ethics and the Standard of Conduct for the International Civil Service Commission have always been there.
But the world has changed radically over the years, and behaviors that were previously accepted are no longer accepted. And it was a question of putting in place, communicating to everybody what is being done, and then sticking to what you say you will do. So that's why I really emphasize on timelines. So communicating to everybody what we're doing, what the sanctions are, and then emphasizing on timelines so that people really believe that we will say what we will do what we say we will do. And we have. And as I mentioned also during the presentation, we weren't so good at it in terms of sticking to timelines in the past. Now we're really on top of what we're doing. And we can see, we have had several comments to me in the recent few months about how things are improving, that people really feel that their actions are being taken and they're receiving resolutions to their complaints. So I think as time wears on, people start believing in what you're doing and feel safe enough to come forward and feel that, no, don't have that fear anymore. But as I said as well, it's not a static thing. So if you set up something for your university, it's not something that, you will define it and that's it. We're looking at, we're constantly changing and we're constantly adapting as things change in the organization. Now we're looking at things to do with AI and people doing plagiarism, et cetera, and how do we handle that, right? So there's a lot, you have to keep changing. We have to develop also an evaluation framework to see how how people are believing things are moving forward. So that's what we're working on as well. So if you're not going forward, you're simply going backward, right? Thank you very much. Yes. Hello, my name is Jacob. I'm from Pomeranian Medical University in Szczecin. And I have a question for you. What do you think? What is more important to focus on about introducing an effective regulations of conducting formal complaints or educating the students and workers of the university about the abusive conduct? So, sorry, I didn't hear. So you're asking me whether it's more important? What should we focus more on, about the education? I think you have to do both. Yeah, but what should we prevention is key. Prevention is key. So I think to start with is about defining what the behaviors are and really coming together with and communicating that widely across your university, what behaviors are unacceptable, what you can expect for people, what are the standards of conduct for people, and then training everybody, awareness raising and training everybody so that people are aware of what behaviors are not acceptable. And then going forward, you look at, because that's the end of it, of the chain, the investigations, and that is where something is really, has not been able to be resolved. But we have had a lot of progress in the organization through awareness raising, and we really spent a lot of effort on training people. And it's a mandatory training. You have to complete it. It goes on your performance review if you don't complete the training on abusive conduct. So. Okay, thank you. Answers it. Hello, I have a question. I write it to tell it correctly. I hope it's not a problem. Absolutely not. How can we influence the university environment, mostly the university authorities, to make it an even better place for studying our universities? On what we should point that it's so important, the subject you tell us about? Very hard for me to answer that because I'm not quite familiar with your structures or how your dynamics are. But from what I can see, it's important to work together. I mean, I think both your professors and university management would want the university to be a safe and happy place and conducive to learning. So I think it is important. I don't think I'm answering your question, but I don't know how to answer your question, to be honest, because it's something about, making sure that there's shared values and shared ideas as to what is, correct behavior. And I keep going back to definitions, but we have found that that really is the key, because people come from all over the world. And even if you come from the same place, you come from different walks of life and different religions, perhaps. And it's very difficult. So what may be appropriate behavior in your house, My dad used to get bread and soup up his sauce, and my mother was horrified because, that's not something we do in Chile. But in Belgium, apparently, it was the thing to do.
do. So that was not appropriate behavior. So no matter, within a household, sometimes we don't know. So I think setting standards and really coming across with what your expectations are, and having everybody in the university, and both faculties, management, and students to agree on it is key. And then developing training around that and communicating all the time as to what the expectations are. Thank you very much. It's funny because I worked a lot over my 30 years with the staff associations, and it was always felt that the staff associations, it was the staff associations and management, and I think it's not such a dissimilar dynamic. And we would really, people would, we're meeting with the staff association and they have all these complaints about treatment of staff and this and that. But actually what I was a regional HR manager for the whole of the European region until 2 years ago when I changed jobs. And so I was dealing with 900 staff across the region and in 35 locations. And what I tried to put in place was we're all working towards the same thing. It's not management against the staff association. Actually, we want the staff to be as happy as they possibly be and satisfied so that they can work and help vulnerable populations, because that's in the end what we're there to do as WHO. We shouldn't be sitting there navel gazing and complaining about our own things. We need to make sure that the environment we're in is conducive to delivering the best possible work across the region for the vulnerable populations. Hello. Yeah, one more question. I'm Bogumił. I'm from a medical university in Łódź, and I wanted to ask you about anonymous complaints. Can anonymous complaints be a solution for students' anxiety to report any misconduct? Okay, so and it's interesting you say that, because when I was at university, I actually did a bachelor's in University of Kent in Canterbury, and then I did an MBA after that, but that's a different story. We had a student hotline. And I used to sit and volunteer for that. It was a nightline, so students would call and make anonymous complaints. And those were taken very seriously. Sometimes it was about somebody not feeling well or having experienced some sort of sexual abuse coming back from the pub or things like that. But we would take those very seriously. But we did have a number of calls. Some people were just scared about their exams, and that's okay too. But they would call us. And in WHO, with the ethics office, we also established an anonymous hotline. And those complaints can be either in writing or by phone, if people even feel too scared to write, are taken seriously. And so the first point of call of the ethics office would be to raise it with the management at the region or in the department or the unit, to see what is the situation if there's one, and also approach the HR to see if there's any history there or if people have come forward observing something similar. And then it's taken forward. And of course, we cannot go through the formal process if it's anonymous, but at least we can see what the situation is and try and correct that could be causing that environment. So, and sometimes people make an anonymous complaint, but when they realize that they're safe, and sometimes we take protective action, as I mentioned before. So when I was HR, I would move people out of those units to another unit so they would feel safe, or put them on administrative paid leave. So, and then they would feel safe, and then we were able to proceed, then they would no longer be anonymous, because then we can, they would proceed with a formal investigation. So, but sometimes it's a starting point. Thank you. There's a lot of questions. Just maybe one last question. Thank you. For the last year, we have been making an effort to create a framework maybe for the future about abusive conduct at the university and everything. And I wanted to ask you, what advice do you have for students that want to do something about it for other students, like from the baseline? What can we do? Sorry, what can we do without the authorities as students for the students? Okay. Well, I think at that stage it would be mostly support. Mm-hmm. And I mean, I don't know what your structure again is, but there must be focal points within the faculty also that you could reach, depending on the seriousness of the situation.
But you also need to, that framework needs to contain, you know, real definitions and backgrounds as to what, you know, are there, how you would define it, because you really need a baseline as well. Gdzie? Hi, I'm Karasu from University of Zielona Góra, and I have a question. Could you describe the proper technique of reporting sexual harassment and reaction upon receiving? And I'm not sure if the proper wording for this would be treatment received from academic teachers or a patient in the situation that we are taking medical history. And as a medical student and the patient, or for example the doctor is making the comments that shouldn't be said in this kind of situation. What's the proper technique of reporting it and reaction from us upon receiving this treatment? Thank you for that. It's very hard for me to answer what would be the proper technique for reporting, because I do not know what your channels of communication are. In WHO, it depends on the severity of the offense. If there's a rape, for example, that technique, that is reported immediately to senior management, and then the police is called. We waive people's diplomatic immunity and we contact authorities. We have to do that. If there's, as somebody else asked about this earlier, in terms of somebody behaving or misbehaving with a nurse, again, it would be a question of what have you set up in terms of channels? Who are the people? Have you identified those people? Do you have a support services? Do you have a person, an ombudsman or a counselor that they can reach out to? You would need to see what is available within your environment, and if it's not, then that's a question of setting up a system for those aspects. I can't answer any further than that. I think the questions were marvelous, and I think your questions indicate how much we needed this presentation and tomorrow's workshop, and I'm sure that you will get a lot more of answers and understanding after tomorrow. What I would suggest, because initially we were thinking about distributing all the resources to tomorrow's group of the workshop participants, I think we should distribute it to everyone. So you will get the presentation, you will get a lot of frameworks. And now I want to make two comments. One comment was about how to start it at your university, and I think that's why you are here, and you will get the presentation, you will get the materials, and just bring it to your schools. And also the question from Marcel was related to the question from the colleague from the Pomeranian University, whether prevention is more important than, let's say, punishment. Yeah. And we cannot start punishing people if they don't know what are the rules, if they are not trained, if there are no frameworks. We need very detailed frameworks, so we need to be very careful why we would like to change the reality very quickly. No, we need to make it step by step. And again, this is the purpose of tomorrow's workshops. For me, when I started working for WHO, I had to go through the very detailed training in this just to be sure that I understand everything like it should be understood. And now, I didn't tell you, it was like two weeks ago, I got, again, information that I need either to go through retraining or reassessment. So I chose reassessment, so I passed the exam, and I didn't need to go again through the workshop, but I had to answer all the questions if I understand how to behave in case of improper conduct. So we need to start from prevention and frameworks before we start deciding who is guilty or not. Thank you so much once more. Thank you everyone for your interest. Mrs. Pascal, your lecture has been an amazing experience. Thank you for that, and also for all the answers for those hard questions from our students. I think that your lecture will be very helpful while we discuss about the Polish medicine system, educational medicine system. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić kolejnego partnera naszej konferencji. Jest to firma BD Polska.
Firma BD Polska wprowadziła innowacyjną aplikację wirtualnej kliniki, która używa algorytmów sztucznej inteligencji w dydaktyce wywiadu lekarskiego oraz planowaniu leczenia. Jeśli są Państwo zainteresowani produktem wirtualnej kliniki, serdecznie zapraszamy przed Aulę 1000, gdzie firma ma swoje stoisko. Tym samym akcentem chciałabym zakończyć pierwszą część naszej konferencji Wiem Więcej, Forum Innowacji Edukacji Medycznej i zaprosić Państwa na przerwę kawową. Widzimy się z powrotem o 12:45. Dziękuję.
I na scenę chciałabym zaprosić teraz studenta. Studenta nie byle jakiego, ponieważ wiceprzewodniczącego Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Pan Ryszard Feret przedstawi nam kartę potrzeb studenta, która jest dokumentem stworzonym przez przewodniczących samorządów studenckich uczelni medycznych z Polski, którzy są zrzeszeni w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Zapraszamy, Ryszardzie. Sprawdzę, czy wszystko działa. Upewnię się. OK. Szanowne władze rektorskie, szanowne władze dziekańskie, goście, szanowni studenci, szanowne studentki. Z wielką radością widzę Was wszystkich na tym istotnym wydarzeniu poświęconym innowacjom właśnie w edukacji medycznej. Dzięki temu spotkaniu możemy spojrzeć w przyszłość edukacji medycznej z nowym spojrzeniem, innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. Pragnę w tym miejscu serdecznie pogratulować, ale także podziękować wspaniałym organizatorom, przede wszystkim Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi, samorządowi studentów, Alicji, Pawłowi i innym osobom zaangażowanym, także przewodniczącej Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, Agacie Andrzejczyk, no i także Anastazji Kruchelskiej z prezydium za całą pracę, olbrzymi wkład pracy włożony w to wszystko. Przechodząc do sedna mojej krótkiej prezentacji, chciałbym właśnie przedstawić kartę potrzeb studenta. Jest to dla nas niezwykle istotny dokument, zwłaszcza w kontekście ostatnich lat, gdy widzimy drastycznie rosnącą ilość uniwersytetów kształcących na kierunkach medycznych, na kierunku lekarskim, a tym samym rosnące znaczenie edukacji medycznej. Karta potrzeb studentów powstała właśnie w ramach takiej odpowiedzi na silną potrzebę wyrażenia stanowiska studentów w obliczu tych zmian, w obliczu tych nowych kierunków. Uważamy, że uczelnie medyczne ponoszą ogromną odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska ochrony zdrowia, a naszym celem jest właśnie ujednolicenie, zapewnienie, że absolwenci tych uczelni zdobywają ujednoliconą wiedzę oraz wspólne umiejętności praktyczne na wszystkich uczelniach w takim samym stopniu. Wizja studentów i uczelni medycznych opiera się na przekonaniu, że edukacja medyczna powinna być kompleksowa, dostosowana do współczesnych wyzwań, narzędzi i opierać się na najlepszych praktykach. Karta potrzeb studentów właśnie ma na celu być takim narzędziem, dzięki któremu my możemy wyrazić swoje potrzeby, sugestie, ale także przede wszystkim oczekiwania względem procesu edukacyjnego. Dzięki tej inicjatywie mam nadzieję, że będziemy budować lepszą przyszłość edukacji medycznej, w której właśnie studenci odgrywają aktywną rolę w procesie kształcenia, a uczelnie gotowe są reagować na te potrzeby. Dlatego właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj, aby podzielić się z Wami naszymi pomysłami, przemyśleniami i to, nad czym chcemy pracować w ciągu najbliższych lat. Chcemy stworzyć bardziej efektywny, nowoczesny i dostosowany do rzeczywistych potrzeb system kształcenia medycznego. Dostępna ona będzie szczegółowo na naszej stronie internetowej i mam nadzieję wraz z najbliższymi miesiącami coraz to bardziej rozszerzana. Karta potrzeb studentów została podzielona na obszary, na gałęzie. Niektóre są bardziej podstawowe, inne są bardziej szczegółowe, ale każda z nich ma ogromne znaczenie w doskonaleniu kształcenia i naszej edukacji medycznej. Jednakże przechodząc do sedna, przechodzimy już do prezentacji. Czym jest karta potrzeb studenta? Mam nadzieję, że to Wam pokrótce wytłumaczyłem. Jednakże przechodzimy do tych właśnie obszarów. Przede wszystkim, sekundka tutaj się przewija, niekontrolowanie. OK. Jeśli chodzi o takie gałęzie, będę Wam przede wszystkim zdradzać, rozszerzać właśnie te obszary, te aspekty w taki sposób ogólny, natomiast poniżej i także na stronie internetowej macie je bardziej rozszerzone. Przede wszystkim będziemy chcieli w ramach karty potrzeb studenta uwzględnić respektowanie opinii w sprawie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ustanowienie terminów zakończenia rekrutacji niekolidujące z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Uwzględnianie w rekrutacji wyników z egzaminu maturalnego związanych z kierunkiem, na który odbywa się rekrutacja, czyli w obrębie biologii, chemii, matematyki lub fizyki. Uczelnia medyczna posiada publicznie dostępną politykę, która określa cele, zasady, kryteria i procesy rekrutacji studentów, dopasowane do możliwości związanych z posiadaną infrastrukturą i zatrudnioną kadrą dydaktyczną.
Respektowanie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych. Jest to szczególnie istotne w obrębie tego, że właśnie wchodzą nowe standardy kształcenia. Uczelnia kształcąca na kierunkach medycznych posiada dostosowaną do liczby studentów, wykwalifikowaną kadrę akademicką, posiadającą doświadczenie w pracy ze studentami, które jest niezbędne do realizacji programu nauczania w praktyce. Wprowadzone są wymierne systemy nagród, będące stałym elementem polityki kadrowej dla kadry z najwyższymi wynikami dydaktycznymi oraz największym zaangażowaniem w proces nauczania. Liczebność kadry akademickiej ma umożliwiać odbywanie zajęć seminaryjnych w grupach maksymalnie 20 studentów, ćwiczenia 10 studentów, natomiast zajęcia kliniczne w grupach 2-3 studentów. Stosowane są aktywne metody zastępujące metody podawcze uczenia w oparciu o problemy kliniczne, które angażują studentów w czynne myślenie, w czynne uczestnictwo. Dla kadry akademickiej prowadzone są szkolenia oraz wsparcie przygotowane przez wyodrębnione jednostki uczelni w zakresie efektywnego nauczania oraz nowoczesnej edukacji medycznej. Należy wygospodarować odpowiednio długi czas poświęcony na indywidualne praktyki kontaktu z pacjentami oraz specjalistycznie wyposażonym wieloprofilowym centrum symulacji z pacjentem symulowanym, które powinny być implikowane w środowisku realizowania zawodu z rzeczywistym pacjentem. Kontakt z pacjentem symulowanym oraz rzeczywistym powinny podlegać stałej ewaluacji przez wyszkoloną w tym zakresie kadrę dydaktyczną w sposób ustrukturyzowany. Program studiów powinien zawierać szkolenie z zakresu szacowania ryzyka błędu medycznego, przeciwdziałania mu oraz zmniejszania jego skutków. Wiedza ta powinna być utrwalana w trakcie nabywania umiejętności praktycznych. Kompetencje związane z efektywną komunikacją z pacjentem powinny być rozwijane. Studentów kierunków medycznych należy kształcić w aspekcie rozmów z pacjentami, wysłuchaniu ich potrzeb i zrozumiale wyjaśniać informacje dotyczące ich diagnozy, ale także leczenia. Kształcenie na przedmiotach przedklinicznych należy dobrać i przedstawić tak, aby znalazło implikacje na latach wyższych oraz w praktyce zawodowej. Sylabusy przedmiotów powinny znajdować się w dostępie otwartym dla wszystkich interesariuszy oraz być dostępne na cały cykl kształcenia, na wszystkie przedmioty przed rozpoczęciem rekrutacji na dany cykl. Sylabusy przedmiotów powinny kompleksowo przedstawiać zakres obowiązującej wiedzy, kadrę dydaktyczną prowadzącą dany przedmiot, infrastrukturę, w jakiej odbywają się zajęcia, obowiązkową lekturę, ale także sposób weryfikacji wiedzy. Wszystkie kierunki tworzące zespół medyczny powinny być realizowane na danej uczelni, aby ukształtować wśród studentów prawidłowe wzorce profesjonalnej, interdyscyplinarnej współpracy podczas zajęć o charakterze praktycznym. Liczba godzin interdyscyplinarnych powinna być stale zwiększana w ramach obowiązkowych zajęć. Na każdym etapie cyklu kształcenia powinna być prowadzona szczegółowa ewaluacja kadry dydaktycznej, adekwatności metod nauczania oraz satysfakcji z obowiązującego programu studiów. Wyniki tej ewaluacji powinny być publikowane w formie raportów w otwartym dostępie dla każdego. Należy wdrożyć możliwości rozwoju kompetencji dydaktycznych wśród studentów w formie fakultatywnej. Stosowane metody weryfikacji wiedzy powinny być zróżnicowane. Ewaluacja przeprowadzonych form weryfikacji powinna badać jej skuteczność. Pytania weryfikujące powinny być publiczne. Proces udzielania informacji zwrotnych służących poprawie powinien zostać umocniony. Uczelnia powinna umożliwiać odbywanie zajęć szpitalnych w jednostkach o wszystkich 3 stopniach referencyjności, w tym w szpitalach klinicznych. Uczelnia powinna zapewniać własne oraz rozwinięte bazy dydaktyczne w zakresie nauk podstawowych i klinicznych. Uczelnia powinna umożliwiać realizację zajęć w dobrze wyposażonych, wieloprofilowych centrach symulacji medycznej z kadrą przeszkoloną w tym obszarze edukacji medycznej. Uczelnia powinna posiadać wyposażoną bibliotekę oraz dostęp do szerokich baz danych naukowych, które są udostępniane dla studentów. Uczelnie powinny wprowadzić w ramach odbywania zajęć zasoby informatyczne i technologiczne w celu przygotowania przyszłej kadry medycznej do obsługi systemów wykorzystywanych w pracy zawodowej. Uczelnia powinna przeprowadzać ewaluację przy udziale studentów infrastruktury wykorzystywanej przy kształceniu ich. Na uczelni powinny działać koła naukowe, których zakres tematyki jest zróżnicowany. Na uczelni powinny być prowadzone badania naukowe realizowane przy udziale studentów. Uczelnia współfinansuje udział w konferencjach i publikowanie doniesień naukowych. Uczelnia powinna zapewniać studentom usługi wsparcia psychologicznego, uwzględniając w tym problemy charakterystyczne dla kierunków medycznych. Uczelnia powinna zapewniać studentom usługi doradztwa zawodowego dedykowanego dla danego kierunku medycznego.
Uczelnia powinna posiadać politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, która swoim zasięgiem obejmuje studentów oraz zawiera działania pomocowe skierowane do ofiar. Moi drodzy, w taki sposób początkowo kształtuje się nasza karta potrzeb studentów. Z pewnością ona będzie dalej rozwijana przy współpracy całego środowiska medycznego, samorządów studenckich i nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w tym momencie, jest to bardzo dobre miejsce, by je właśnie zadać mi, Agacie, czy reszcie osób tworzących właśnie tą kartę potrzeb studentów. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Raz. Dziękuję. Agnieszka Zimmerman, Gdański Uniwersytet Medyczny. To ja mam takie ogólne pytanie, bo tych powinności uczelni jest sporo. Gdzie jest równowaga między tym, jaki wkład mają studenci dla uczelni? Ponieważ nakładanie obowiązków, ja rozumiem sens, ale musicie Państwo wiedzieć, jak ograniczone są zasoby kadrowe i finansowe. My nie na wszystko jako uczelnia mamy wpływ, więc może czy słowa uczelnia nie zastąpić słowem państwo w niektórych, przynajmniej niektórych stwierdzeniach. Dziękuję. Szanowna Pani Rektor, jest to z pewnością dobre pytanie, a także sugestia. Uwagi na autonomię uczelni w wielu aspektach działania czy kształcenia studentów używaliśmy słowa uczelnia. Jednakże zgadzam się z Panią Rektor, że to nie może się obejść bez współpracy właśnie z państwem, bo w dużej części bez braku wsparcia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie będziemy w stanie spełniać tych wszystkich potrzeb studentów. Więc tutaj słuszna uwaga jak najbardziej, jest potrzebna współpraca całościowa, wieloaspektowa, właśnie uwzględniając ministerstwo, uwzględniając państwo i jego organy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest właściwie Wasza dyskusja i to Wy się powinniście wypowiadać. Ja mam 3 takie uwagi, jedną bardzo punktową, a 2 dotyczące tylko sformułowań. Nie wiem, pani profesor Makowska jest z nami. Ja, tak, bo ja wiem, że ty się zgodzisz ze mną. Tam jest takie zdanie, że uczelnia musi zapewnić kształcenie we wszystkich stopniach referencyjności, w tym szpitalach klinicznych. I ja wiem też, dlaczego to zdanie jakby jest istotne, ale to powinno być wyraźnie powiedziane od POZ-u do szpitali klinicznych. Dlatego, bo trend muszą być szpitale kliniczne, ale my musimy się uczyć. Jak się nie będziemy uczyć w POZ-ach, to nikt nie będzie chciał pracować w POZ-ach i to my nie będziemy wiedzieć, jak się pracuje w POZ-ach i ogólnie na świecie jest trend do tego, co mówił pan Chris Scotter, żeby uczyć na wsiach, żeby uczyć w małych miejscowościach, a chociażby przy szpitalnych poradniach, o czym pani dziekan tutaj, w czym jest bardzo zaangażowana, żeby właśnie wyprowadzać studentów w naszym kontekście, naszych uczelni, tych uczelni dawno istniejących, jest potrzeba działania też w drugą stronę. Mam dwie punktowe uwagi. Czy macie Państwo na myśli współpracę interdyscyplinarną czy interprofesjonalną? Bo dyscypliny to jest, wydaje mi się, że raczej mówimy o profesjach medycznych. I to chyba macie na myśli tam w takim punkcie, gdzie jest powiedziane, że interdyscyplinarne zajęcia i tak dalej. Bo to jest chyba, że o coś innego chodzi na myśli. Ale to są chyba interprofesjonalne sprawy. I trzecie, to jest trudne i to jest do przemyślenia, ale to jest do wszystkich Państwa studentów, którzy nie są z kierunków lekarskich. Na świecie odeszliśmy od używania terminu medical education, dlatego, bo to utwierdzało cały czas tę dominację lekarską. W Polsce, co prawda, medycyna ma trochę inne znaczenie, ale na świecie używa się w tej chwili terminu i na przykład organizacje edukacji medycznej to ujednolicają. AME to była Association for Medical Education, a teraz to jest Association for Health Professions Education, a nawet Health Workforce, bo prawidłowa nazwa w tej chwili wszystkich ludzi, którzy pracują z pacjentami, to jest Health and Care Workforce. Ja wiem, że to nie, ale no, warto zwracać uwagę na to, że w tym kierunku idziemy. I ja bym na przykład pozamieniał termin edukacja medyczna przynajmniej na termin edukacja profesji. Trzeba się zastanowić nad właściwym, żeby zapewnić równowagę, bo wszyscy jesteśmy tak samo ważni w tych zespołach.
Panie dziekanie, bardzo słuszna uwaga. A nie, to nie dla pana, to dla pani Alicji. Z pewnością weźmiemy sobie pana słowa do serca przy właśnie zmianie karty potrzeb studentów. Bardzo dziękujemy. Tak. Dzień dobry, Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tak, ad vocem, to w Polsce ten problem semantyczny nie istnieje, bo jednak medical faculty to wszędzie jest rozumiane wydział lekarski, prawda? My rozróżniamy lekarski i medyczny, także ja bym tutaj zastrzeżeń nie zgłaszał. Natomiast tam jest jeden warunek, który może nawet dla wielu uczelni być trudny do spełnienia, bo nie wiem, czy właściwie zacytuję, bo powiem, że uczelnia ma posiadać własne placówki medyczne. Nie wszystkie uczelnie są organami założycielskimi dla szpitali, w których prowadzona jest dydaktyka. Obawiam się, nie wiem, czy jest ktoś z Olsztyna. Olsztyn, który wydaje mi się ma całkiem niezłą uczelnię medyczną, chyba nie ma żadnego własnego szpitala, przynajmniej do niedawna. Jest kolega z Olsztyna. Co w Olsztynie? Jest już, tak, bo przedtem były to 4 szpitale i to w wielu uczelniach też prowadzone są zajęcia na tak zwanej bazie obcej. To, co tu pan profesor mówił, referencyjność, to jest takie pojęcie też stworzone na potrzeby NFZ-u. Ono nie jest stworzone na potrzeby edukacji i tu pewnie należy bardziej to podkreślić, że chodzi o to, aby studenci mieli możliwość w trakcie zajęć bezpośredniego kontaktu czy doświadczenia z różnego rodzaju pacjentami i procedurami. To nie do końca pociąga za sobą referencyjność. No, przykładowo nasz szpital, który jest na pewno najlepszy w całej Polsce, nie będzie ośrodkiem 3. stopnia referencji dla procedur onkologicznych, bo nie mamy własnej radioterapii, która w tej chwili jest w projekcie warunkiem, mimo że oczywiście wszyscy kierują pacjentów do nas na zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej. Także to tylko taka drobna uwaga, że to raz posiadanie i ta referencyjność, pewnie Państwo mieliście co innego na celu niż jest w definicji referencyjności. Bardzo Czyli dziękuję. innego na myśli. Bardzo dziękuję panie rektorze za uwagę. Z pewnością uwzględnimy to w trakcie poprawy tutaj karty potrzeb studentów. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? O, dobrze. Dziękuję serdecznie. Ja tak ad vocem chciałem dodać do tego, o czym mówił pan profesor Janczukowicz i właśnie pan profesor Gaciąg. Zgodzę się z jakby obydwoma przedmówcami, że tak semantycznie, czysto patrząc słownikowo, nie ma problemu jakby z określeniem medical faculty. Jakby my to rozumiemy, tą medycynę szerzej, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak w takim stereotypie społecznym to nadal istnieje, bo jeżeli mówimy o tym, że studiuję na Uniwersytecie Medycznym, wy na przykład w Łodzi, to często pierwsze pytanie, jakie słyszy student, studentka, to jest: a na którym roku jesteś? I tak naprawdę to pytanie oznacza, że gdzieś tam w świadomości społecznej na Uniwersytet Medyczny to jest tylko jeden kierunek. Więc przyznam szczerze, że pan profesor Janczukowicz tak, wydaje mi się, dobrze zasadnie zasugerował, że rzeczywiście możemy nad tym pomyśleć w następnych edycjach tej karty. Dziękuję. Ja powiem szczerze, mimo że ja jestem lekarzem, to ja uważam, że ja się tu w pełni zgodzę z panem profesorem Janczukowiczem i z panem, że nasze uniwersytety niestety medyczne są bardzo nakierowane i lekarsko-centryczne, co nie jest okej i nie jest fair wobec studentów innych dziedzin, bo to nie jest tak. My musimy się nauczyć współpracować z pielęgniarkami, pielęgniarzami, fizjoterapeutami, diagnostami laboratoryjnymi i dopiero taki wykształcony, dobrze funkcjonujący team zapewnia opiekę nad pacjentem. I o tym trzeba pamiętać. Więc ja w pełni pana profesora popieram. I tak samo uważam, że edukacja na poziomie POZ-u jest super, super istotna. Jest kluczem, bo my później kształcimy ludzi, którzy widzieli 1000 koronarografii, a nie wiedzą, jak wyleczyć katar. Albo nie wiedzą, co zrobić, jak przyjdzie pacjent z bolącym łokciem. Dziękujemy pani dziekan. O, dobrze, jeszcze tutaj.
Państwu, że niezmiernie cieszę się z tych pytań właśnie, ale także sugestii, bo właśnie taki jest cel dzisiejszego forum, żebyśmy mogli wspólnie stworzyć tą kartę potrzeb, poprawić to wszystko, słuchając właśnie każdej ze stron, bo tak to powinno działać, że wszystkie strony, wszyscy interesariusze mogą się wypowiadać i wspólnie tworzyć wszystko. Bardzo dziękuję. Interesariusz wewnętrzny z Poznania, Małgorzata Kotwicka. Ja chciałam również w tym, co powiedziała pani profesor Przeczkę, swoją opinię jeszcze dołożyć, żeby wzmocnić ten głos. W kontekście tego, co państwo też piszecie a propos odpowiedzialności za zgody dawane na otwieranie kierunków lekarskich na różnych uczelniach. Pan profesor Jęczkowicz powiedział, że kształcenie interprofesjonalne to jest podstawa współczesnej medycyny. To jak tego nauczać, skoro na uczelni jest tylko kierunek lekarski? Nie można w oderwaniu od innych specjalności rozpoczynać kształcenia, skoro nie ma warunków, by nauczyć absolwenta kierunku lekarskiego szacunku, współpracy, rozmowy z innymi przedstawicielami kierunków zawodów medycznych. Dziękujemy bardzo. Dobrze, to najpierw do pani dziekan, a później na górę. Dziękuję bardzo. To może ja zabiorę jeszcze głos. Joanna Sikora, prodziekan do spraw oddziału medycyny laboratoryjnej, jako tutaj przykład profesji medycznej, bardzo mało znanej, schowanej w laboratorium. Także zupełnie zgadzam się z panem dziekanem Januszem, z Asią Makowską. To jest bardzo ważne, żeby ta współpraca interprofesjonalna już od czasów studenckich i żeby też inne zawody medyczne były zauważane już właśnie od czasów, od momentu kształcenia przeddyplomowego. Dziękuję. Tutaj gdzieś szłam. Dobrze, dziękuję bardzo. Kamila Jaworska, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Ja tutaj chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować moim przedmówcom, tutaj panu profesorowi, pani profesor i wszystkim innym, bo tutaj też jestem jako przedstawiciel kierunku medycznego, trochę w mniejszości jako studentka farmacji. I chciałabym tutaj jeszcze tak nawiązać do tego, co pan profesor powiedział o tym innym określeniu, nie tylko na medycynę i kierunki medyczne. To mi się wydaje, że dobrym też pomysłem mogłoby być uwzględnienie właśnie tej angielskiej formy też w tej karcie potrzeb studenta. To też troszeczkę jednak nawiąże do tego, że to jest właśnie już teraz troszeczkę inna nomenklatura tego wszystkiego. A oprócz tego jeszcze tutaj tak nawiązując do tego, co było wcześniej, przy otwieraniu nowych kierunków lekarskich, to tutaj moja sugestia, żeby się również pochylić nad otwieraniem nowych kierunków też innych właśnie medycznych na uczelniach niedostosowanych do tych potrzeb. Dziękuję. Też zgadzam się z wszystkimi przedmówcami. Sam jestem członkiem mniejszości, bo nie studiuję kierunku lekarskiego i zgadzam się, ale to wszystko wymaga pracy od podstaw po sam szczyt. I my jako studenci, my jako przyszli dydaktycy, obecni dydaktycy także, a także władze rektorskie, dziekańskie powinny na każdym szczeblu właśnie podkreślać potrzebę tej interprofesjonalności w naszych zawodach. I bardzo cieszę się, że właśnie to wszystko wybrzmiewa w tym spotkaniu w trakcie tego panelu. Wojciech Timler, Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja mam tylko taką małą sugestię co do tej karty potrzeb studentów. Ta nazwa jest bardzo ogólna i w kontekście dotarcia do szerszego grona odbiorców, czyli ludzi, których nie ma na tej sali, którzy nie są jakby bardzo zaangażowani w szkolnictwo medyczne. Myślę, że fajnie by było stworzyć coś w stylu kartę potrzeb studentów 2030, gdzie będą bardziej realne do osiągnięcia dla uczelni wyniki, czyli na przykład w tym momencie prowadzenie zajęć klinicznych dla 2-3 osób jest praktycznie niemożliwe przy tak dużych brakach kadry dydaktycznej.
i jakby zrobić trochę mniejsze te cele, ale jakby z terminem. Myślę, że to by była fajna sprawa, która by też ułatwiła uczelniom wprowadzanie tego krok po kroku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zgadzam się także, że nasze cele może są w jakimś stopniu górnolotne niekiedy, można je tak je określić, i wymaga to z pewnością procesu dojścia do nich. Jednakże lepiej jest startować, prawda, z wyżyn, niżeli z samego dołu w kontekście naszych pomysłów, bo po prostu najprawdopodobniej teraz są zmiany, prawda, rządów, także wybory rektorskie, to wszystko będzie dochodziło, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach, latach do skutku, więc to będzie wymagało olbrzymiej ilości rozmów z ministerstwem, z władzami, żeby właśnie te potrzeby studentów w całej Polsce jakby zmagać się z nimi, ale im sprostać przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Agata Andrzejczyk, przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, i chciałabym trochę odpowiedzieć na tutaj te kwestie, które wyszły w zasadzie, jeśli chodzi o kartę potrzeb, dlatego że w naszym założeniu ona miała w równej mierze pokrywać wszystkie kierunki, które są prowadzone na uczelniach medycznych, i tutaj nazwanie ich zajęciami czy interdziedzinowymi było po prostu naszym błędem wynikającym z tego, że przyjęta też jest takie określenie, ono może nie do końca jest w pełni poprawne, biorąc pod uwagę rozwój, jaki idzie właśnie w tym zakresie. Już wiemy, że interprofesjonalizmu, więc to na pewno zostanie zmienione i zawarte w karcie. Natomiast jeśli chodzi o uwagę, która padła w zakresie otwierania nowych kierunków medycznych i opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nam w szczególności zależało na tym, żeby to nie był jedynie kierunek lekarski, dlatego że problem jest taki sam, jeśli na przykład pielęgniarstwo jest jedynym kierunkiem medycznym, który prowadzony jest na uczelni, a w zasadzie jest to jeszcze częstszy problem niż kierunek lekarski, który ostatnio jest tak głośny w mediach i w opinii społecznej, więc to na pewno jakby tutaj przez nas zostało uwzględnione. No i kwestia nauczania w POZ-ach. Tu wielokrotnie na obradach w trakcie zjazdów dyskutowaliśmy o tym, że takie nauczanie powinno zostać poszerzone, bo tak jak pani rektor powiedziała, często kończymy bez wiedzy o tym, jak leczyć podstawowe jednostki chorobowe, jak kontaktować się z takim pacjentem w POZ-cie. Dlatego jak najbardziej to w karcie ujmiemy. My skupiliśmy się na tej referencyjności, bo uważaliśmy, że to w pełni tutaj wyjaśni naszą potrzebę po prostu zróżnicowanego pacjenta, zróżnicowanego zespołu i możliwości i diagnostycznych, i terapeutycznych, jakie mamy do wykorzystania w ramach pracy zawodowej. Więc serdecznie Państwu dziękujemy za te wszystkie uwagi i po prostu doprecyzujemy te kwestie, które nam wydawały się być oczywiste, pisząc tą kartę. Natomiast to, co Państwo powiedzieli, jak najbardziej wpisuje się w ideę, która stała za tworzeniem tego dokumentu. Natalia Biega, Uniwersytet Medyczny. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że w okresie moich studiów również miałam przyjemność być członkiem IKWSM-u i samorządu i chciałabym bardzo pogratulować inicjatywy, którą jest Karta Potrzeb Studentów. Świetna robota, oby tak dalej. Ja dzisiaj jestem po tej drugiej stronie, ale cały czas czuję jeszcze ten powiew studentów. Cały czas jestem z Wami w kontakcie. Staram się konsultować też, jak wyglądają Wasze potrzeby, jeżeli chodzi o zajęcia. Podejmowaliśmy też różne uchwały na KWSM-ie, jeżeli chodzi o zmianę tego szkolnictwa. Rozbijało się to różnie, kończyło się to różnie w Ministerstwie Zdrowia politycznie, natomiast mam nadzieję, że to przetrwa i że się nie poddacie i że za na przykład 10 lat spotkamy się już po tej drugiej stronie jako dydaktycy, że nie zakończycie po prostu tej walki o jakość kształcenia, kończąc po prostu studia. Dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo miło nam to wszystkim samorządowcom słyszeć na sali. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jagoda Hoffman-Hutna, jestem lekarką i reprezentuję tutaj dzisiaj Fundację Polki w Medycynie. I chociaż ten temat interdyscyplinarności został już ładnie podsumowany przez Panią Przewodniczącą, to ja chciałam Wam jeszcze podkreślić, że to jest rzeczywiście kwestia szalenie istotna, bo nawet my w naszej fundacji, która nazywa się
Polkami w medycynie, zmagamy się z tym, że w większości naszymi członkiniami, osobami, które z nami współpracują, są właśnie lekarki. I mimo, że nie jest to w żaden sposób określone, to cały czas walczymy o to, żeby właśnie tę interdyscyplinarność w jakiś taki sposób wzmacniać, żeby dołączały do nas też pielęgniarki, położne czy inne przedstawicielki zawodów medycznych. Także mogłoby się wydawać, że jest to gdzieś tam oczywiste, a wcale nie musi tak być. I zresztą na studiach medycznych rzeczywiście mało się nas uczy o tym, jak ważna jest ta współpraca w zespołach medycznych, a za granicą wygląda to zupełnie inaczej i wydaje mi się, że mówienie o tym już od poziomu studiów jest szalenie istotne. Natomiast druga kwestia, która mnie bardzo ucieszyła i zwróciła moją uwagę, to to, że podjęliście też kwestię zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego studentów kierunków medycznych. To jest ogromnie ważna kwestia. Ja chciałam tylko zapytać, czy to jest na razie takie teoretyczne opracowanie i wypunktowanie tego problemu, czy macie jakiś pomysł na to, jak to realizować w praktyce? Chodzi o wsparcie psychologiczne, tak? To znaczy, jeśli chodzi o kwestię wsparcia psychologicznego, to w jakimś stopniu obowiązek już obecnie spoczywa na uniwersytetach. Większość uniwersytetów przy współpracy z samorządami studenckimi czy nawet z własnej inicjatywy utworzyła centra wsparcia psychologicznego. To istnieje na dużej większości uniwersytetów, które oferują to wsparcie. Ja mogę podać przykład ze swojego podwórka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie utworzyliśmy Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji, gdzie mamy kilkunastu psychologach, którzy stale udzielają wsparcie w 4 językach studentom i tak naprawdę każdy z obecnie samorządów członkowskich naszej komisji dąży, czy już to zrealizował, żeby właśnie takie wsparcie było na miarę możliwości uniwersytetu zapewnione. Więc jest to także oceniane to wsparcie psychologiczne w ramach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w ramach kryterium należącego do ekspertów studenckich, czyli właśnie wsparcia przeciwdziałania mobbingowi i tak dalej. My także to jako eksperci do spraw studenckich oceniamy i weryfikujemy, czy coś takiego jest zapewniane, bo jest to bardzo dla nas jako samorządowców, jako studentów istotne. Bardzo dziękuję. Fantastycznie, że to się dzieje. Mam wrażenie, że warto byłoby to jeszcze szerzej tak rozreklamowywać i rozpromowywać, bo ja studia skończyłam też nie tak dawno temu, a rzeczywiście słyszałam o tych inicjatywach, ale myślę, że można byłoby mówić o nich jeszcze więcej. I też to taka może przykra refleksja, wydaje mi się, że mimo tego, że jesteśmy przedstawicielami zawodów medycznych, to ta świadomość na temat problemów psychicznych wciąż jest za niska, wciąż są to problemy takie stygmatyzowane i studenci, którzy się z nimi zmagają, nie zawsze mają odwagę po tą pomoc się zgłosić, więc myślę, że edukacja w tym zakresie też jest bardzo ważna. Bardzo dziękuję i zgadzam się. Dzień dobry, Paulina Sobierańska, Centrum Edukacji Medycznej UMED. Ja mam takie pytanie. Po pierwsze gratuluję inicjatywy i mam nadzieję, że przełoży się ona na faktyczne zmiany w środowisku. Natomiast czy możecie zdradzić trochę kuchni, bo rozumiem, że macie reprezentować potrzeby wszystkich studentów, wszystkich kierunków. Jak te potrzeby badaliście? Jak wyglądał ten proces mapowania z waszej strony, tak żeby faktycznie wszystko, co jest związane, było reprezentowane w tym dokumencie? Mogę prosić o poddanie mikrofonu Agacie, bo ona... Karta potrzeb, którą dzisiaj mamy okazję tutaj prezentować, jest takim zalążkiem naszej pracy, natomiast powstała na kanwie w zasadzie wieloletnich dyskusji i obrad, które były w ramach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, gdzie udział biorą samorządy studenckie i przedstawiciele wszystkich uczelni medycznych będących w Kraumie i jeszcze dodatkowo uczelni, które są uczelniami stowarzyszonymi. Natomiast też mieliśmy okazję jako KWSM przeprowadzać badania ankietowe, które skupiały się właśnie na tych różnych grupach pracowników ochrony zdrowia, które wypisywały właśnie w ankiecie te osoby, czy potrzeby, czy problemy, z którymi się mierzą, jeśli chodzi o to, jak wygląda ich proces kształcenia, gdzie widzą braki, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, czy kadrę, czy tego, jak wyobrażały sobie, że te studia będą wyglądać i jak przykra ich jest czasami konfrontacja, szczególnie jeśli
decydują się wybrać uczelnię o mniejszych nakładach finansowych czy możliwościach po prostu wynikających z dostępu do infrastruktury. I też biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia, jakie są z uczelni, które w niedawnym czasie powstały, gdzie studenci jasno określają, czego im brakuje i że jest to poniekąd dość duży zawód z ich strony, nie spełnia to ich marzeń o edukacji i wsparciu, które mieli otrzymać, więc to jest taka kondensacja tych różnych płaszczyzn, ale nie jest to coś, co powstało, nie wiem, w ciągu ostatnich miesięcy, tylko wydaje mi się, że też cofnęliśmy się do tego, co na naszych obradach było wielokrotnie przez lata, też przez samorządy nasze podnoszone jako problemy na uczelniach. Dobrze, nie widzę więcej podniesionych rąk, także myślę, że pytania możemy zakończyć. W takim razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kochani studenci, wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali. Chciałabym teraz Państwa zaprosić na debatę na temat możliwości wprowadzenia zmian w zakresie kształcenia, w której wezmą udział pani profesor Agnieszka Zimmerman, prorektorka do spraw jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pan profesor Zbigniew Gaciąg, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pani profesor Małgorzata Kotwicka, prorektorka do spraw dydaktyki Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pani profesor Dorota Kilańska, ekspertka WHO w zakresie kształcenia pielęgniarek, pan dr Łukasz Małecki, pracownik Centrum Innowacji Edukacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Michał Siwek, członek samorządu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zapraszam serdecznie na scenę. Chciałabym również napomnieć, że moderatorem rozmowy będzie Agata Andrzejczyk, która, tak jak wcześniej wspominałam, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Serdecznie dziękuję. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, my jako studenci utworzyliśmy tą kartę potrzeb jako głos naszego środowiska. Też w niedawnym czasie powstały rekomendacje wyrażone przez KRAUM, które też były dla nas bardzo ważne, jeśli chodzi o te definicję potrzeb w obszarze kształcenia. I dlatego chciałabym pierwsze swoje pytanie skierować do pani profesor Zimmerman. Pani profesor, czuwała Pani nad tworzeniem rekomendacji konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych na temat kształcenia. W tworzeniu ich zaangażowani byli niemal wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej. Jak Pani profesor ocenia, co wniosły one do codzienności, jak zmieniło się życie nasze studentów, Państwa jako pracowników uczelni? Czy widać wymierne skutki tej pracy, ogromnej pracy, której Państwo poświęcili na utworzenie takich rekomendacji? Dziękuję bardzo za to pytanie i dziękuję też za Pani udział w tworzeniu rekomendacji. To ja mam pytanie do Państwa. Kto z Państwa czytał te rekomendacje? Dla zwiększenia statystyki. Ale my się nie liczymy, bo my je tworzyliśmy, tak? To szanowni Państwo, to ja rozpocznę może od tego, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Zachęcę Państwa do lektury. Rekomendacje powstawały przez pół roku. Faktycznie w grupie wszystkich uczelni zrzeszonych w KRAUM i reprezentowali, tak, członkowie zespołu, każdą uczelnię zrzeszoną w KRAUM-ie. Był też słyszalny głos studentów w osobie pani Agaty. Pani Agata dostarczała nam właśnie informacji dotyczących Państwa potrzeb. I dlatego zachęcam
wszystkich Państwa, żebyście przeczytali rekomendacje, bo one w dużej mierze pokrywają się też z kartą potrzeb, ponieważ w rekomendacjach staraliśmy się zdefiniować zarówno potrzeby studentów, jak i potrzeby samych dydaktyków. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, potrzebna jest współpraca. Uczelnia to jesteśmy my wszyscy. Uczelnia to nie jest jakiś twór, który taką gospodarką nakazową zmieni rzeczywistość. To jest niemożliwe. Więc my wszyscy musimy współpracować z sobą, ale też nie w taki przemocowy sposób, tak? Czyli uczelnia powinna, mnie to, powiem szczerze, że o tyle dotknęło, tak? No tutaj już wprost mówię o swoich emocjach, ale emocje trzeba uwalniać, bo my naprawdę musimy ze sobą współdziałać. Dydaktycy, władza, znowu zrobię cudzysłów. Władza to jest troska o wspólne dobro. Ja jestem przedstawicielem władzy uczelni, ale rozumiem ją w taki sposób, że ja się o was troszczę i troszczę się też o kadrę. I na czym ta troska polega? Na tym, żebyśmy sobie definiowali potrzeby. Właśnie od tego zaczynamy, ale nie możemy po zdefiniowaniu potrzeb nakładać na siebie od razu obowiązków. I teraz po tym wstępie powiem, co się zmieniło. W moim odczuciu zmieniło się dużo, jeśli chodzi o kadrę, bo my zaczęliśmy mówić o dydaktyce, właśnie o potrzebach dydaktyki, ale też o tym, w którą stronę chcemy pójść, co jest nam potrzebne, jakiego wsparcia oczekujemy jako dydaktycy i również, i tutaj głos studentów jest ważny, w którą stronę wspólnie idziemy. Tak? Także w moim odczuciu, i to też w rozmowach z osobami, które ja dzięki tej pracy przy rekomendacjach poznałam, my wyrobiliśmy taką siatkę osób współpracujących, troszczących się o dydaktykę i to jest pierwszy etap. Tak? Bo zmiana nie dokonuje się przez napisanie dokumentu. Dokument to jest dopiero wstęp do czegoś większego. I mam wrażenie, że my zrobiliśmy pierwszy krok. Zauważyliśmy dydaktykę, zaczęliśmy mówić wspólnym głosem, czego nam potrzeba i w którą stronę wspólnie idziemy. I ja będę cały czas tą współodpowiedzialność podkreślać, bo uczelnia to są i nauczyciele, i studenci. My bez siebie nie istniejemy. Istniejemy tylko i wyłącznie współpracując, współtworząc i wtedy dopiero stanowimy taką pozytywną siłę. Więc to, co wcześniej powiedziałam, tak, wynika z troski. Nie budujcie dokumentów z takiej pozycji siły. Ja potrzebuję, więc ty musisz. Tak? My do tego wszyscy musimy wspólnie dojść. Tak samo jak my dydaktycy. Wiecie, że my jesteśmy źle opłacani. My nie pracujemy dla pieniędzy, tak? Bo zarabiamy bardzo kiepsko, więc nie o pieniądze tutaj chodzi. Dlatego też w moim odczuciu zmieniło się tyle, że myśmy się poznali, zaczęliśmy mówić i mam nadzieję, że to jest pierwszy krok ku dużej zmianie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani profesor. No, my też rozumiemy to współdziałanie i współodpowiedzialność i jak najbardziej chcielibyśmy być na uczelniach, które właśnie taką akademickość szanują i propagują. I też mamy nadzieję, że uda się to wszystko przełożyć w faktyczne czyny, ale podsumowanie tego jest niezwykle ważne. Ja jeszcze zapomniałam wspomnieć, że Państwo posiadają przed sobą na stolikach kartki ad vocem. W przypadku, gdyby ktoś z Państwa chciałby skomentować poprzednią wypowiedź, proszę o uniesienie, wtedy łatwiej mi będzie po prostu moderować dyskusję. I od razu, myślałam, że pani profesor Kilańska chce zabrać głos. Chciałabym zadać kolejne pytanie właśnie pani profesor.
O tym, czy pani profesor uważa, że działania projakościowe koncentrują się w równej mierze na wszystkich kierunkach medycznych, czy może potrzeba podniesienia uwagi i zainteresowania na niektórych z nich jest obecna i w jaki sposób możemy to zrobić? To już wybrzmiało trochę podczas tej dyskusji o określeniu interprofesjonalności i o tym, by wspólnie tworzyć tą tutaj przyszłość medycyny. Tak, reprezentuję pielęgniarstwo i jesteśmy takim zawodem, który dydaktykę i nauczanie, tworzenie standardów ma właściwie wpisane od momentu, kiedy zaczęliśmy w ogóle kształcić pielęgniarki. Jeszcze wtedy w liceach medycznych były do tego specjalnie powołane stanowiska, gdzie był metodyk, który dbał o to, żeby właśnie takie zajęcia były odpowiednio prowadzone. Również uczył nauczycieli, w jaki sposób powinni przemodelować te zajęcia, bo my jesteśmy bardzo ambitni, szczególnie kiedy dostajemy przedmioty i te nasze slajdy są bardzo mocno, znajduje się tam wiele treści, może tak powinnam to powiedzieć. I w pielęgniarstwie rzeczywiście mamy tutaj bardzo duże doświadczenie, mamy świetnych też dydaktyków, którzy potrafią to robić od lat, ale i też jest taka potrzeba, żeby osoby, które wchodzą nowe do nauczania, też przeszły to przeszkolenie. Ja mam 20 parę lat chyba dydaktyki za sobą i takie poukładanie dla mnie, mimo że byłam po studiach, gdzie były kursy dydaktyki, poczułam dopiero po zdobyciu jakiegoś doświadczenia i po ponownym odbyciu kształcenia, za granicą oczywiście, bo tam trochę inaczej ta dydaktyka wygląda i to doświadczenie jest absolutnie konieczne. My powinniśmy umieć otworzyć się też na świat. Bo tutaj była mowa o rekomendacjach, tak? Rekomendacje są dokumentem. Tych rekomendacji w zakresie kształcenia w zawodach medycznych ostatnio powstało bardzo wiele. Światowa Organizacja Zdrowia w latach 2020-2024 wydała szereg dokumentów dotyczących kompetencji nauczyciela na przykład, tak? I właśnie, czy ktoś czytał takie rekomendacje, jak te kompetencje powinny wyglądać? My powinniśmy też myśleć o kształceniu zgodnie z rekomendacjami, nie treści kształcenia, ale kompetencji. My dzisiaj programy nauczania tworzymy od tego, że mamy jakiś efekt uczenia, do efektu uczenia, tworzymy treści nauczania i później i nauczamy. Natomiast trzeba odwrócić proces. Najpierw powinna być ocena rynku. Jakich kompetencji potrzebuje rynek i w zależności od tego powinniśmy dobierać efekty uczenia się i budować treści kształcenia. I takie standardy, na przykład kształcenia dla pielęgniarek, my mamy opracowane jeszcze zgodnie z dyrektywą, która w 2013 roku została opublikowana. Rekomendacje mamy nawet przetłumaczone na język polski od 2016 roku, a jak popatrzymy na nasze standardy kształcenia, no to one są jakie są. Więc absolutnie uważam, że tworzenie programów nauczania powinno być przede wszystkim oparte o ekspertów danej dziedziny. Dzisiaj mam takie wrażenie, że minister powołuje zespół, w których są jakieś osoby, które znają się na jakiejś działce i te osoby próbują w różne przedmioty włożyć różne treści. Natomiast spotkałam się z zagranicą z zupełnie innym podejściem. Myślę, że powinniśmy to promować, że na uniwersytetach są eksperci, którzy między sobą wypracowują w trakcie trwania kształcenia pewne rozwiązania, które przedkładają później jako efekt pracy po to, żeby zmienić coś w standardach kształcenia. I tutaj jest na pewno potrzebna ta interprofesjonalizm. Na ostatnim kongresie chyba AIMI bardzo dużo było na temat tego, jak budować kurikulum w oparciu właśnie interprofesjonalne. Nie tak, że ja jako pielęgniarka do podstawowej opieki zdrowotnej buduję sobie program dla podstawowej opieki zdrowotnej. Ja powinnam być we współpracy z lekarzem, który razem powinniśmy stworzyć case'y, tak? Powinniśmy zacząć nauczać case'ami, żeby student umiał rozwiązać problem, tak? A nie tylko, żeby wiedział jak choroba, jakie objawy. W pielęgniarstwie trochę pomaga nam to, że mamy prace dyplomowe na pierwszym stopniu, które są case study i tutaj pielęgniarki jak gdyby muszą wykazać się umiejętnością stworzenia planu opieki dla pacjenta, czyli pokazują tą swoją dojrzałość kliniczną, że w praktyce będą w stanie zaopiekować się właściwie pacjentem. Natomiast
Z mojego doświadczenia mamy też takie doświadczenie z interprofesjonalnej edukacji. Niestety tylko 1 rok lekarskiego udało się zainteresować jako fakultet i mamy bardzo fajne doświadczenia, kiedy lekarze z pielęgniarkami, siedząc przy jednym stoliku, tworzyli kompleksowe plany opieku dla pacjenta. Jak było fajnie słyszeć, kiedy przyszły lekarz demonstruje całej grupie informacje o tym, jak zaplanowana została opieka nad pacjentem. Co nam wyszło? Wyszło nam to, że studenci Wydziału Lekarskiego bardziej się skupiali na diagnostyce, już nie widzieli dalej pacjenta. Natomiast pielęgniarki bardziej skupiały się na potrzebach, stawiały diagnozy, tworzyły plany opieki. I razem to, na przykład taki był feedback z oddziału lekarskiego, że fajnie by było, gdyby takie zajęcia były kontynuowane, bo oni do końca nie wiedzieli, czym pielęgniarki się zajmują. Ale tak jak powiedziałam, starczyło nam siły, żeby to zrobić w ciągu 1 roku akademickiego, później już się nie udało. Natomiast absolutnie interprofesjonalne programy nauczania, nauczanie w oparciu o case study, gdzie w jednym pokoju jest lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, pracownik laboratorium, w zależności oczywiście, czy można takie case'y stworzyć. To nie musi być na 6 stron, to może być na pół strony, gdzie można opisać pacjenta i spróbujmy włożyć do tego jednego pomieszczenia różne grupy studentów. Niech spróbują coś z tym zrobić. Przecież my też musimy się nauczyć. Bardzo dziękuję pani profesor. Takich zajęć ewidentnie brakuje w ramach obowiązkowych, takich będących codziennością. I dlatego też nam zależało na zawarcie takich potrzeb, żeby faktycznie móc przećwiczyć to w bezpiecznych warunkach i nauczyć się tych wzajemnych kompetencji. Kolejne pytanie chciałabym skierować do doktora Małeckiego. W dyskusji o naszych studenckich potrzebach pojawia się kwestia związana z brakiem zadowolenia z tego, jak wyglądają sposoby przekazywania wiedzy. Jak zdaniem pana doktora powinno wyglądać nauczanie na kierunkach medycznych? Jak możemy być bardziej zaktywizowani i bardziej czynnie brać udział w zajęciach, które są u nas na uczelni? Dzień dobry. Po pierwsze dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Ja może odpowiem w taki sposób, ponieważ edukacja związana ze zdrowiem, tutaj trochę odpowiadając odnośnie nomenklatury, edukacja, no zresztą tak jak w zasadzie praca i wszystkie zawody związane ze zdrowiem nakierowane są na cel, prawda? I edukacja również jest nakierowana na cel. I myślę, że tutaj istnieje pewien prymat celu nad metodą. I teraz od wielu lat toczą się dyskusje dotyczące absolwenta, prawda, tego pożądanego profilu absolwenta, czyli jak powinien wyglądać, kim powinien być absolwent uczelni. Jeżeli popatrzymy na same efekty uczenia się ministerialne, no to tam, prawda, znajdziemy odniesienia do wiedzy, znajdziemy odniesienia do umiejętności, czasami na takim bardzo wysokim poziomie granulacji, prawda? I teraz kwestia, jeżeli chodzi o metody i o satysfakcję, dlatego że, szanowni państwo, jak popatrzymy, jest pewna zgoda, że my uczymy kompetencji, prawda? Kompetencje to jest wiedza, to są umiejętności, wreszcie to są pewne postawy, które no, uznajemy za sprzyjające, prawda, pracy, w wykonywaniu tego typu zawodów. No więc jeżeli przyjrzymy się im po kolei, różnymi metodami możemy osiągnąć różne cele, prawda? Tak zwany wykład został już przez niektórych wyrzucony do śmietnika, ale są takie sytuacje, gdzie te metody podające, tak zwane, czyli gdzie wiedza jest asymilowana, jak najbardziej mają rację bytu, prawda? Jeżeli chcemy dać pewną strukturę, pewną bazę, punkt wyjścia, one mogą mieć też różną formę, to może być jedna opowieść na przykład, to nie zawsze musi być wykład ze slajdami. Wreszcie w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, tak dobieramy metody, bo wyobraźmy sobie z perspektywy nawet efektów kształcenia, ja zajmuję się głównie komunikacją medyczną, no ale jeżeli popatrzymy na przykład na motywowanie pacjenta, wykład dotyczący motywowania ma pewien sens, jakiś tam oczywiście ma, ale opowieść już o pacjencie być może ma większy. Wreszcie możemy zastosować pewne metody, które są związane z rozwiązywaniem problemu. Wreszcie możemy oczywiście zastosować symulację,
a także nawet na bardzo wczesnym etapie kontakt z prawdziwym pacjentem. Tutaj profesor Gibbs wspominał o tym angażowaniu studentów w pracę, czy tam community, ten based learning. Są takie przykłady, gdzie studenci na bardzo wczesnym etapie, nawet już na pierwszym roku pracują ze społecznością, na przykład poznając perspektywę pacjenta. No i można powiedzieć, że jest to w zasadzie praca praktyczna i kliniczna. No i jak to puścić studentów pierwszego roku do pracy z prawdziwym pacjentem, ale ich celem nie jest zebranie wywiadu, ani żadne poradnictwo związane tak naprawdę z problemami stricte, mówimy tu o studentach kierunku lekarskiego, na przykład medycznymi, natomiast oni poruszają problemy dokuczliwości objawów, tego jak objawy dolegliwości wpływają na funkcjonowanie pacjenta, jak rozwiązać te problemy, jak przeskoczyć pewne problemy, czy to w codziennym funkcjonowaniu, ale też na przykład w przestrzeganiu ustalonej razem terapii. Więc tutaj rzekłbym, że jest ten prymat jednak celów. I teraz oczywiście kwestią kluczową jest to, kto tak naprawdę będzie dobierał metody. No bo podziały metod są różne, prawda, od właśnie takich, gdzie prezentujemy wiedzę, tych, gdzie wiedza jest zdobywana bezpośrednio przez studenta, czyli te metody na przykład oparte na rozwiązywaniu problemów, wreszcie związane z przeżyciami, czy z praktyką, to są symulacje, no i również praca z tak zwanym prawdziwym, w cudzysłowie, pacjentem. Tu pani profesor poruszyła tą kwestię wymagań rynkowych i również istotna a propos doboru metod jest też kwestia zaangażowania być może wszystkich interesariuszy. To słowo rynkowe, ono ma takie odium, prawda, i kojarzy się gdzieś tam, prawda, tutaj już z pewnymi merkantylnymi aspektami. Natomiast jak popatrzymy szerzej, z perspektywy biznes, usługi myślą w ten sposób, no naszym klientem jest pacjent. On też powinien być może mieć głos, prawda, w ustalaniu tych celów, co bezpośrednio wpływa na metody, które używamy. Ale co więcej, to mówi się o pewnej rewolucji w pracy zawodów związanych ze zdrowiem, związanych ze wdrożeniem technologii, prawda, która jest coraz bardziej obecna. AI odmienia się na wszelkie sposoby. Tak, on będzie na pewno obecny w pracy lekarzy. Czy to powinno, te elementy zostać włączone do curriculum? Jak najbardziej. I znowu metody pracy dopasowane tak naprawdę do celów. Pytanie zasadnicze, tutaj pan dziekan Janczukowicz wspomniał o tym, o kształceniu edukacji tych nauczycieli. Pytanie zasadnicze jest, kto powinien decydować o tym, jakie metody są wybierane, prawda? Na jakim poziomie, to też a propos ekspertów w obrębie uczelni, na jakim poziomie powinny zapadać decyzje? Czy na poziomie nauczyciela i grupy studentów, czy też na poziomie kogoś, kto tworzy kurs, czy też na poziomie właśnie ekspertów. Dlatego, że kompetentni edukatorzy są też w stanie w sposób elastyczny na poziomie czasami nawet zajęć dopasować metodę do tego celu, który jest osiągnięcia. Same efekty uczenia się są, powiedzmy, no, dosyć ogólne często. Niektóre są szczegółowe, ale zwykle są dosyć ogólne. Ja oczywiście całym sercem jestem za symulacją i mógłbym tu długie godziny opowiadać, dlaczego symulację możemy zastosować prawie wszędzie i zawsze. Osobną, odrębną kwestią jest oczywiście, są pewne uniwersalne zasady, czyli chociażby takie spiralne budowanie curriculum, czyli zaczynanie od pewnych prostych kawałków, zwiększanie zakresu, a następnie łączenie pojedynczych umiejętności w większe zespoły, w warunkach coraz bardziej rzeczywistych itd., itd., itd. Więc pewne zasady są uniwersalne. Natomiast pewnie decyzją, też tutaj dzisiaj sporo padało o tych tak zwanych nowych uczelniach, nie? Więc pada kwestia standaryzacji i na którym poziomie ona tak naprawdę następuje. Ja osobiście, tak się mówiło, lekarz wolny zawód i ta autonomia jednak na niższych poziomach procentuje, ale oczywiście pod warunkiem, że zainwestujemy w kadry i w nauczycieli. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie dziękuję. Widzę, że tutaj pani profesor Kotwicka podnosi kartę. Tylko taki maciupeńki, krótki komentarz jeszcze. Zgadzam się z tą wypowiedzią. Uważam, że trzeba jednak bardzo mocno podkreślić, że to, kim jesteśmy, jaką mamy osobowość, jakie mamy predyspozycje, indywidualnie, każdy z nas, nauczyciel akademicki, to też powinno być uwzględnione w metodach edukacyjnych, które wybieramy, bo nie w wszystkim się odnajdziemy. W związku z tym my musimy jako uczelnie
pokazywać, uczyć nauczycieli, jakie masz możliwości, uczyć różnych metod edukacji. Powinniśmy ich wspierać nie poprzez hospitacje oceniające, ale poprzez takie hospitacje merytoryczne, wspierające, metodyczne, gdzie ktoś, kto jest fachowcem w zakresie edukacji, przyjdzie, popatrzy, oceni, masz takie i inne predyspozycje, a może nie wiesz, że jest taka czy inna metoda, która byłaby świetna do przekazywania treści, które masz. Także bardziej wspierać, dobierać pewne metody do naszych indywidualnych darów, które są nam dane bardzo różnie. Jednym takie, innym inne. Dosłownie ostatnie zdanie, bo to nie jest chęć przypodobania się organizatorom, broń Boże, ale nie wspomniałem o jednej rzeczy, też o głosie studentów, prawda? Oni też, studenci, wy też współtworzycie te zajęcia. Zdecydowanie zgadzam się tutaj z dopasowaniem też tych metod do pewnych indywidualnych preferencji. Natomiast głos studentów tutaj też jest jak najbardziej istotny. Bo jeżeli uwzględniamy głos studentów, wtedy jest duża szansa, że te metody się spodobają studentom, jeżeli sami będą brali udział w ich tworzeniu i wyborze. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Moje kolejne pytanie też jest właśnie skierowane do pani profesor Kotwickiej. Jak już weszliśmy w temat dydaktyków, pani profesor została przewodniczącą zespołu ministerialnego Młody Dydaktyk. Jakie nadzieje pani wiąże z efektami działania zespołu i jaki będzie realny wpływ na to, co nas otacza? Jakie warunki mają też dydaktycy w swojej codziennej pracy? Tutaj na sali jest kilka osób, które w tym zespole pracują, a na scenie siedzą 3. W związku z tym, ponieważ jesteśmy w tym zespole, a sami dobrowolnie wyraziliśmy zgodę, że będziemy w nim pracować, to znaczy, że widzimy w tym jakiś sens. To jest zespół, który został powołany przez poprzedniego ministra zdrowia i jego taką podstawową ideą była pewna analiza problemu, który jest zauważalny również na poziomie władz państwowych, problem z rekrutacją kadry dydaktycznej, młodej kadry dydaktycznej, z zachęceniem absolwentów do podjęcia ścieżki rozwoju na uczelniach. I my jako zespół mamy się temu problemowi przyjrzeć. Ja może tak nie powinnam jako przewodnicząca mówić, może jakichś wielkich nadziei nie mam i oczekiwań, ale wydaje mi się, że każda sytuacja, w której możemy pochylić się nad problemem, każda sytuacja, w której możemy głosem nas, całego środowiska powiedzieć, mamy problem, potrzebujemy szerokiego wsparcia, jest cenny naszego czasu i naszej pracy. Ten zespół jest złożony z różnych przedstawicieli, władz uczelni, studentów, przedstawicieli szpitali klinicznych. Prosimy również Państwa, studentów o to, żebyście nam pomogli, dlatego skierowaliśmy ankiety do studentów i mam nadzieję, że jeszcze troszkę od Państwa tych głosów dostaniemy. My spróbujemy jeszcze tą ankietę mocniej rozpropagować wśród studentów, jakkolwiek już ten odzew nie jest mały. I czytamy, co Was mogłoby zachęcić lub co Was zniechęca przy rozważaniu ewentualnej ścieżki kariery dydaktycznej. Ja nie mówię naukowo-dydaktycznej, mówię dydaktycznej, dlatego że uważam, że nie każdy musi być naukowcem. Powinniśmy podnieść też pewien problem kojarzenia w środowisku akademickim kogoś, kto jest dydaktykiem, jako osoby, której się po prostu w nauce nie udało. Bo często tak to jest kojarzone, tak? Nie zrobił habilitacji, nie zrobił doktoratu, jest wykładowcem. Nie, tak nie powinno być. Nie każdy chce robić badania naukowe, nie każdy chce uzyskiwać stopnie i tytuły naukowe. Chce wybrać ścieżkę edukacyjną, niezmiernie wartościową i ona musi być zauważona i doceniona. W związku z tym w tych naszych pracach, naszego zespołu, jako jeden z elementów wniosków końcowych powinno wybrzmieć: zauważmy dydaktyka medycznego, on jest ważny, on musi być doceniony
I w pierwszej kolejności, tak jak z ankiet waszych, czego się z czym się nie dziwimy, zresztą sami też z naszych analiz wewnętrznych uczelnianych zauważamy, że jeden z tych podstawowych problemów to jest problem finansowy. Oczywiście my możemy powiedzieć, że nie pracujemy dla pieniędzy, ale jeśli was mielibyśmy zachęcić, rozpocznijcie ścieżkę kariery dydaktycznej na uczelni, to powinniśmy wam dać jakieś przyzwoite, godziwe wynagrodzenie. No, aktualne systemy rozwiązania płacowe tego nie umożliwiają i no, nie dziwię się, że wybieracie zupełnie inne ścieżki kariery, dlatego że no, za coś trzeba żyć. Więc ta praca, oprócz tego, że powinna być dobrze zapłacona, doceniona, podkreślona powinna być jej waga. Robimy te analizy w zespole pod różnym kątem. Pytamy o to, czy na uczelniach istnieją ścieżki, atrakcyjne ścieżki kariery dydaktycznej i czy o nich wiecie. W większości, tak mniej więcej 80% studentów odpowiada, że nie wie, żeby coś takiego było, więc być może my jako uczelnie mamy coś do zrobienia. Pytamy się, czy jesteście przygotowani do tego, czy ktoś was zachęcał do tego, żeby taką ścieżkę rozwoju rozpocząć, ścieżkę kariery. Większość osób mówi nie wiem, jestem nieprzygotowany. I to też już jest dla nas sygnał, że jeśli chcemy budować kadrę dydaktyczną, która będzie spełniała wasze potrzeby w zakresie edukacji, w zakresie wiedzy, metod, które używamy do edukacji, to musimy o tym pomyśleć dużo wcześniej niż na etapie mam wolny etat, szukam edukatora, prawda? My musimy tę kadrę budować, przygotowywać, ale też potrzebne jest na to nam wsparcie. To, czym mówiła pani profesor, nie tylko uczelnie powinny tym obowiązkiem być obarczone, również państwo powinno nam dawać pewne narzędzia, granty dla studentów, osobne jakieś dofinansowanie, którymi moglibyśmy wesprzeć wasze przygotowanie na początku kariery dydaktycznej. I to wszystko wymaga planu. Tutaj trzeba działać szeroko. Nie można rozpocząć tylko i wyłącznie od postulatu finansowego, chociaż on jest oczywiście kluczowy i ważny, ale rozpocząć od edukowania studentów w trakcie procesu studiów, przygotowania i wspierania młodych nauczycieli i w tych naszych karierach uniwersyteckich powiedzieć, dydaktyk jest tak samo ważny jak naukowiec. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie chciałabym skierować do rektora Gaciąga. Czy pan rektor uważa, że ogólnopolskie egzaminy zawodowe mają przewagę w zakresie weryfikacji nad tymi prowadzonymi na uczelni, bo też to jest część kompetencji dydaktyków i wielokrotnie podnosi się, że nie otrzymują oni wystarczającego wynagrodzenia za pracę włożoną w przygotowanie egzaminów, pytań, później informacji zwrotnych, udzielania studentom, które też jest związane z ich poświęconym czasem. Czy w tym przypadku może egzaminy ogólnopolskie są odpowiedzią na próbę weryfikacji umiejętności studentów kończących uczelnię? Pytanie brzmi, czy ogólnopolskie są lepsze niż lokalne? W dużym skrócie tak. Tak. Moja odpowiedź brzmi tak. Uzasadnić? Jeśli pan rektor by mógł. W zasadzie pani podała, pani Agato, uzasadnienie w swojej wypowiedzi, ale jest jeden ważny aspekt, bo zostawmy ten aspekt finansowy. To jest kwestia porównania jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach w poszczególnych uczelniach, inaczej się tego zrobić nie da. I tu bardzo trzeba pilnować, że jeśli takie rozwiązanie będzie przyjęte, żeby nie zepsuć egzaminu, tak jak to się dokonało w przypadku lekarskiego egzaminu końcowego, który przestał być kryterium oceniającym jakość nauczania na poszczególnych uczelniach. Natomiast jeszcze tylko krótka taka uwaga, mówiąc o szkoleniu, o zajęciach interprofesjonalnych, których ja jestem wielkim entuzjastą, jest jeden poważny problem, a w zasadzie dwa. Brak entuzjazmu ze strony studentów, to raz. Dwa,
No niestety tak jest. 2. Techniczny problem, ale to już jest do nas bardziej zadanie skierowane. Jest naprawdę bardzo trudno w planie zajęć przy kilku kierunkach znaleźć to okno, żeby zmieścić na właśnie zajęcie, żeby zmieścić zajęcia dla studentów. Te zajęcia, ja mogę odwołać się do naszego doświadczenia, przepraszam bardzo Panie Agatorze, to tak nie tego, ale naprawdę widziałem to w uczelni, zresztą był projekt finansowany przez ministerstwo. To było ogromne zaangażowanie, naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i no niestety nie wykorzystane zostały w pełni te możliwości, ale też i no, praca, którą ludzie włożyli. Także tu gorący apel do studentów. My postaramy się tak posklejać plany zajęć, żeby miejsce dla warsztatów, bo to muszą być zajęcia praktyczne, warsztatów dla koleżanek, kolegów z różnych kierunków się również znalazło, ale błagam, musicie w nich uczestniczyć. Panie rektorze, wydaje mi się, że to po prostu jest problem związany z promowaniem interprofesjonalności wśród studentów i świadomości, że ma to dużą wagę, jeśli chodzi o nasze przygotowanie do zawodu, ale też biorąc pod uwagę przeładowanie programu obowiązkowego, którym musimy sprostać, żeby uzyskać zaliczenie. Ciężko jest na to znaleźć czas po prostu w ramach zajęć fakultatywnych, stąd nasze też zaznaczenie, że bardzo liczymy na to, że to będzie częścią zajęć obowiązkowych, na które musimy uczęszczać jako dodatkowy element. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie. Pan doktor. Jeśli mogę, Panie Rektorze, bo ja właśnie miałem powiedzieć, że najlepiej entuzjazm uzyskać, robiąc zajęcia fakultatywne. U nas się sprawdziło o tyle, że zrobiliśmy symulację wysokiej wierności, więc pewien bardzo specyficzny kontekst, gdzie rzeczywiście studenci i studentki pielęgniarstwa i studenci Wydziału Lekarskiego, i ja nie uczestniczyłem w tych zajęciach, miałem okazję słyszeć opinie od prowadzących, spektakularnie. Natomiast tam była sytuacja, no, prawda, symulacja wysokiej wierności, SOR. Oni mówili, że spektakularnie było oglądać, jak uprzedzenia wzajemne pękały na tych zajęciach i nagle ludzie otwierali oczy, to ty jesteś taka, to ty jesteś taki, ale rzeczywiście to były zajęcia fakultatywne. Oni wyszli zachwyceni, ci studenci i prowadzący również, ale no, zajęcia fakultatywne mają to do siebie, że przyciągają też niespecyficznie. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie kieruję do przedstawiciela studentów, do Michała Siwka. Tak jak już wcześniej zostało powiedziane i też wydaje mi się, że taki głos wyraźnie brzmi podczas naszych obrad, że studenci są zainteresowani nauczeniem się kompetencji dydaktycznych i chcielibyśmy gdzieś tutaj mieć informacje o tym, jak zostać dobrym dydaktykiem. Przy udziale samorządu studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał bardzo ciekawy projekt związany z tą potrzebą. Czy mógłbyś opowiedzieć więcej i podzielić się też doświadczeniami, jakie były związane z przygotowaniem projektu, który został u Was wdrożony w ramach właśnie zachęcenia młodych ludzi do pracy dydaktycznej? Oczywiście studenci są zainteresowani nabyciem umiejętności dydaktycznych, ale nie tylko. Studenci są zainteresowani też partycypacją, szeroką partycypacją w procesie kształcenia, co wyraża się w różnych formach. I my właśnie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od ponad roku tworzymy ten zalążki programu asystenta nauczyciela akademickiego, którego clou jest właśnie zaangażowanie studentów wyższych roczników w edukację niższych roczników. Program tworzymy od podstaw, bazujemy na wynikach badań podobnych, analogicznych programów tworzonych na przykład w takich krajach jak Wielka Brytania. Jednakże oczywiście dostosowujemy go do naszych potrzeb i struktury naszych uczelni. I clou tego całego naszego programu jest to, takimi celami, które sobie postawiliśmy, to, żeby program był sformalizowany, był skonkretyzowany, ogólny, czyli obejmował wszystkie wydziały uczelni, nie był ograniczony do poszczególnych jednostek, do poszczególnych zakładów, żeby zawierał elementy mentoringu i był kontrolowany, żeby ten jego przebieg po prostu nie był losowy i przypadkowy.
No i od początku prac nad tym programem mierzymy się oczywiście z wieloma wyzwaniami, takimi, których wcześniej byśmy nie przewidywali, że będą sprawiały aż taki problem. No i większa część tych wyzwań wiąże się z osadzeniem programu w tych ramach, w ramach legislacyjnych, w jakich uczelnia funkcjonuje i dostosowanie go po prostu do tej sytuacji całej prawnej, bo wychodzą nam tu czasami takie aspekty jak chociażby regulacja ochrony danych osobowych, czy zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie BHP. To wszystko są problemy, z którymi trzeba się zmierzyć, by ten program zaczął funkcjonować, jednakże no, na szczęście jesteśmy już na tym etapie, gdzie z większością tych problemów udało nam się uporać i rozpoczynamy pilotaż tego programu. Oczywiście tutaj staraliśmy się też na bieżąco badać potrzeby studentów. Wykorzystywaliśmy w tym celu te inicjatywy oddolne, takiego wolontariatu dydaktycznego, które mają tam gdzieś, zazwyczaj w zakładach anatomii prawidłowej mają jakąś tendencję się tworzyć i u nas taki program funkcjonował od wielu lat i był on dla nas pewnym źródłem wiedzy dotyczącej motywacji studentów, dlaczego oni chcą uczestniczyć w procesie dydaktycznym, jakie mają co do tego oczekiwania oraz jakie odnoszą korzyści. No i oczywiście najważniejszy aspekt tego wszystkiego, jakie zmiany, konieczność jakich zmian ci studenci dostrzegają, którzy już latami powiedzmy w tym partycypują. I wniosek taki główny, który z tego wyciągnęliśmy, pokrywa się znacząco z tym, co od początku zakładaliśmy, czyli pokrywa się z potrzebą formalizacji. Ponieważ to od tego zaczyna się wszystko inne, czego studenci wymagają, jak chociażby zapewnienie monitoringu, zapewnienie kontroli, czy też certyfikacja oraz być może jakaś gratyfikacja udziału w tym procesie dydaktycznym. Mówiłem dużo tutaj raz o wyzwaniach, więc może jeszcze powiem tylko o korzyściach, bo to jest coś, co podkreślam zawsze w kontekście tego programu, że korzyści z perspektywy studenta są obustronne, z szerszej perspektywy są trójstronne, bo korzysta tak naprawdę każdy na tym zaangażowaniu. W pierwszej kolejności należy powiedzieć o studentach zaangażowanych czynnie, czyli tych, którzy będą młodszych kolegów uczyli. Oni właśnie w tych badaniach, które przeprowadziliśmy, zawsze deklarowali to, że to pozwala im na ugruntowanie swojej wiedzy własnej w dziedzinie, pozwala im to na rozwinięcie kompetencji miękkich, a także szereg innych umiejętności, bo na przykład w przypadku, kiedy dotyczyło to anatomii, no to niektórzy deklarowali, że są w stanie nauczyć się tam na przykład pewnych umiejętności manualnych, które będą im potrzebne w przyszłej praktyce zawodowej, jeżeli planują na przykład jakąś tam ścieżkę rozwoju w dziedzinach zabiegowych. Te korzyści są ogromne z tej strony, ale są też bardzo duże wśród studentów uczestniczących biernie, czyli tych młodszych studentach, tak zwanych tuties, uczestniczących tutaj właśnie w zajęciach ze wsparciem swoich starszych kolegów. I te korzyści najszerzej wydobywają się w tych sytuacjach, gdzie zachodzi silna potrzeba jak najmniejszych grup studenckich i dzielenia tych grup na coraz to mniejsze. Więc dla przykładu, kiedy mamy na przykład 6-osobową grupę studencką, w której jest jeden dydaktyk, to zaangażowanie do tego jednego studenta, który jest kompetentny, który jest przygotowany w pewien sposób mentoringowo do tego, żeby wspomagać ten proces kształcenia, dwukrotnie będzie nam zwiększał ekspozycję studenta na osobę prowadzącą kształcenie, co przy tych problemach z niedoborem kadry, z którymi się zmagamy, jest niezmiernie dużą korzyścią. I tutaj też może już na koniec taki wniosek, bo wciąż jakby mówimy tylko o pewnej grupie chętnych studentów, grupie, która chce się doskonalić w dziedzinie kształcenia, chce się w dydaktyce rozwijać. Natomiast z pewnych badań za oceanem płyną takie wnioski i coraz częściej się to pojawia, szczególnie w kontekście tutaj akurat kierunków lekarskich, że umiejętności dydaktyczne powinny być elementem obowiązkowym w kurikulum studenta, gdyż są one potrzebne podczas całej pracy zawodowej. Podczas całej pracy zawodowej lekarz musi kogoś uczyć. Dziękuję. Dziękujemy. Pani profesor Zimmerman. Widziałam, że pojawiła się kartka ad vocem. Tak, ja chciałam uzupełnić, ale Pan już to na koniec swojej wypowiedzi też zauważył, że w zawodach medycznych szkolenie podyplomowe jest tak zwanym szkoleniem ciągłym, więc my cały czas uczymy innych, stąd te umiejętności nam są potrzebne na naszej ścieżce zawodowej. Dziękuję. Dziękuję Pani Profesor i pełna zgoda z naszej studenckiej strony, bo też w dyskusjach doszliśmy do wniosku, że ta potrzeba uczenia
nie tylko w ramach tej więzi koleżeńskich, czy w późniejszej pracy jako dydaktyk, ale także powinniśmy umieć edukować pacjentów, z którymi mamy do czynienia. I tu chcielibyśmy zapytać panią profesor Kilańską o to, czy jako studenci powinniśmy właśnie być bardziej uczeni, jak przekazywać wiedzę i edukować już stricte pacjentów i jak można to wdrożyć w program studiów. Jak my, studenci, możemy zwrócić uwagę, że jest to kompetencja, która jest nam potrzebna i którą chcemy uczyć się na zajęciach o charakterze praktycznym. Musimy to robić, ponieważ nie stać nas na to, żeby w systemie znajdowali się ludzie poważnie chorzy. Ponieważ jak policzono chyba 20 lat temu, Stany Zjednoczone w 2050 roku skonsumowałyby swój budżet PKB na leczenie. W związku z czym jak gdyby ten element, który dzisiaj jest trendem również w Polsce, czyli ta opieka oparta na wartości, po angielsku to jest value-based healthcare, gdzie mówi się o efektach dla pacjenta, o oparciu też jak gdyby tego backgroundu klinicznego na HTA, czyli na Health Technology Assessment, czyli badania naukowe. Pokazują nam one właśnie, że to są metaanalizy, które 2 lata temu chyba ukazał się taki artykuł, gdzie wskazano, że żeby pacjent zmienił swoje zachowanie zdrowotne, potrzebne jest 26 godzin kontaktu z profesjonalistą. Co to oznacza? To oznacza, że my jako profesjonaliści musimy mówić jednym głosem. Musimy przekazywać te same treści pacjentowi bez względu na to, czy to on trafi do pielęgniarki, do lekarza, do fizjoterapeuty. To są różne problemy zdrowotne. Absolutnie od Auma Aty cały czas mówimy o tym, że profilaktyka, promocja zdrowia, prewencja to są te rzeczy, do których musimy inwestować i uczyć kadry medyczne, żeby te kadry umiały następnie postępować z pacjentem. Mamy przeogromny problem dzisiaj, jeżeli chodzi o onkologię, wykrywalności sytuacji zdrowotnych pacjenta na 3. stopniu zmiany. A jak wiele moglibyśmy zrobić, gdybyśmy na etapie takiej preonkologii, prediagnostyki właściwie, zaczęli mówić o tym, że uczymy pacjentów o tym, żeby rozpoznawali jakieś symptomy, które mogą wskazywać na to, że należy skonsultować z lekarzem. W pielęgniarstwie absolutnie edukacja zdrowotna, promocja zdrowia jest czymś, czego uczymy od na pewno 2004 roku, może trochę wcześniej. Na pewno to, czego powinniśmy uczyć, to wywiadu motywującego. To tutaj jest, to wspiera proces edukacji pacjenta. Poza tym, jeżeli to ma być rzeczywiście efekt kliniczny, a chcemy, żeby tych pacjentów, którzy mają te poważne problemy zdrowotne, było jak najmniej, to powinniśmy tutaj absolutnie też jako profesjonaliści znowu usiąść w jednym pokoju, stworzyć przewodnik do opieki w oparciu o evidence-based medicine i na tej podstawie pracować z pacjentami, niezależnie czy to będzie dietetyk, pielęgniarka, lekarz, czy też inny profesjonalista, do którego pacjent trafi z tym problemem zdrowotnym. Musimy uczyć edukacji zdrowotnej, ale to nie chodzi o to, żeby mówić przedmiot, to jeszcze są metody nauczania, skuteczne metody nauczania. Jest cały przewodnik stworzony przez taką organizację kanadyjską, zresztą sfinansowaną przez Ministerstwo Zdrowia, Person Centered Education, czyli w jaki sposób edukować człowieka, bo to nie zawsze jest pacjent. Mówimy o prewencji. Prewencja jest zupełnie czymś innym niż profilaktyka i to jest rozróżnione. I tutaj mówi się jasno, na przykład edukacja odwróconej pętli. Wiecie, co to jest? Pierwszy poziom dowodów naukowych. Świadczy o tym, że jeżeli zrobimy to w inny sposób, to nie osiągniemy efektu. Czy ktoś tak kiedyś robił? Współtworzenie planu opieki z pacjentem, poziom dowodów 1A. Czy ktoś tak kiedyś tworzył plan opieki z pacjentem? Czy w ogóle wiecie, na czym polega plan opieki nad pacjentem? Jest czymś innym niż plan postępowania. Widzę rękę jedną nieśmiało tam się podnoszącą, ale wzrok kolegów opuścił tą rękę.
No tak, trzeba, przede wszystkim nauczyciele muszą umieć uczyć i tutaj nauczyciel uczy tego, co umie. Więc jeżeli nauczyciel się nie rozwija, nie sięga po materiały, w których może prowadzić właśnie takie nauczanie, to student wyjdzie z tej uczelni z taką wiedzą, jaką ma nauczyciel. Więc absolutnie to jest coś, co jest przed nami, tym bardziej, że przecież dzisiaj cały system ochrony zdrowia idzie w kierunku profilaktyki i promocji zdrowia. I znowu tutaj dużo było podczas tych pierwszej części wykładów Universal Health Coverage, tak, na przykład. Czyli w jaki sposób mamy osiągnąć to, żeby coraz więcej pacjentów miało ten dostęp do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i na jakim etapie jesteśmy. W Polsce, ja akurat tylko pielęgniarstwo mogę powiedzieć, że brakuje nam egzaminu takiego państwowego, żeby to osiągnąć, ale też tam zwraca się uwagę na to, że powinniśmy uczyć zgodnie z priorytetami zdrowotnymi, a naszym priorytetem zdrowotnym, jednym z priorytetów zdrowotnych jest koordynowana opieka. W koordynowanej opiece stawia się na profilaktykę, na promocję zdrowia, na ścieżki pacjentów, którzy są przygotowani do samozarządzania chorobą. Case management, to tak, my to przetłumaczyliśmy już teraz w polskim języku, to funkcjonuje jako samozarządzanie chorobą. Więc pacjent musi być przez kogoś nauczony, w jaki sposób ma tą chorobą zarządzać. I to jest każdy profesjonalista. Każdy z nas ma inny charakter, inne umiejętności komunikacji, w związku z czym czasami będzie to pielęgniarka, czasami będzie to lekarz, a czasami to będzie inny profesjonalista, być może po zdrowiu publicznym. Ale jedno jest najważniejsze, musimy mówić jednym głosem. Dziękuję serdecznie. Czyli znowu sprowadza się to do kwestii zajęć interprofesjonalnych i nauki funkcjonowania w takim środowisku, tak żebyśmy mogli się wzajemnie uzupełniać, jeśli chodzi też o edukowanie pacjenta. I stąd moje kolejne pytanie do pani profesor Zimmermann. W jaki sposób możemy tych studentów przyciągnąć? Bo padło już, że jest problem, jeśli chodzi o uczestnictwo, ze względu na to, że studenci albo nie wiedzą o tym, że jest to ważne w ich przyszłej pracy zawodowej. Jak możemy zaszczepić tą myśl na uczelniach, że jest to bardzo ważny aspekt i tak chcemy być uczeni w przyszłości? Ja myślę, że tutaj wszystko zaczyna się od tego, żebyśmy chcieli się poznać wzajemnie i na uczelni mamy taką szansę, mówię tutaj jako nauczyciel, ale też opiekun koła naukowego, więc mamy taką możliwość wspólnego spotykania się z osobami z różnych kierunków studiów, na przykład podczas wspólnej działalności w kołach naukowych. I bardzo serdecznie zapraszam do tej formy poznawania się i współdziałania, tak? Bo wiemy, że mamy problemy organizacyjne związane ze stworzeniem modułów dla studentów z różnych kierunków, ale wydaje mi się, że możemy rozpocząć i to w Państwa rękach jest, to Wam zostawiam, od tego, żebyście sami się poznawali w ramach działalności naukowej właśnie w kołach naukowych. One nie są przypisane przecież dla studentów konkretnych kierunków, a działają interprofesjonalnie. I to jest właściwie najprostsza i najbardziej aktywna forma. My oczywiście jako kadra myślimy o tym, w jaki sposób zaprogramować wspólne zajęcia. Myślimy na przykład o tym, aby jeden dzień w roku akademickim przeznaczyć tylko i wyłącznie na zajęcia interprofesjonalne, ale to znowu cały czas są trudności organizacyjne. I tak faktycznie mamy wspólne fakultety, ale dobrym sposobem jest zachęcanie do robienia czegoś wspólnie i wtedy się poznajemy. A wydaje mi się, że problem braku chętnych do uczestniczenia w fakultetach właśnie bierze się głównie z przeciążenia programowego. Tak? Zajęć jest za dużo i my to też odczuwamy jako nauczyciele. Nam też jest ciężko i ten problem stresu czy takiego dobrostanu psychicznego, on leży i po waszej stronie, i po stronie nauczycieli, którzy są przeciążeni. I teraz musimy wszyscy iść w stronę zmian programowych
bo Państwo macie studiować, niekoniecznie siedząc w sali wykładowej na przykład, tak? Ale wydaje mi się, że ta droga do interprofesjonalizacji to po pierwsze poznać się, ale też w tym sensie, żeby znać zakres swoich uprawnień zawodowych, tak? Żebyśmy wiedzieli, za co każdy z nas odpowiada i może dobrym pomysłem będzie tworzenie takich spotkań na zasadzie właśnie poznania w ogóle różnych kierunków studiów. Ja jestem ciekawa, gdybym zapytała tutaj moje koleżanki i kolegę z Gdańska, czy potrafilibyście wymienić wszystkie kierunki studiów, które u nas na uczelni są, tak? Bo jest ich sporo i może dobrze właśnie w ramach samorządu rozpocząć od tego, aby mówić o różnych zawodach medycznych, o tych, jakie mają uprawnienia i w jaki sposób mogą się uzupełniać, bo często te konflikty, tak, które też musimy o tym głośno powiedzieć, że są, później w pracy zawodowej, one wynikają często z tego, że my po prostu nie znamy swoich uprawnień i nie wiemy, że wzajemnie się uzupełniamy we wspólnej trosce po prostu o pacjenta. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani profesor Adwocem. My tu mówimy o kształceniu przeddyplomowym. Jest to trudne do zmiany, ponieważ rzeczywiście standardy nas jakoś tak trzymają w tych ramach i to kwestie organizacyjne, o której powiedział pan profesor, ja przeszłam drogę przez mękę, żeby stworzyć te zajęcia fakultatywne, już nawet zapomniałam o tym. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że po prostu w ramach tych wszystkich zajęć interprofesjonalnych to też możemy mówić o kształceniu podyplomowym. W szpitalach, to nie musi być tylko i wyłącznie na uczelni zacząć, prawda? Takim największym wyzwaniem jest chyba to, żeby w jednym pokoju socjalnym znalazł się lekarz, pielęgniarka, salowa, jakiś inny profesjonalista i żeby siedzieli sobie z tej samej pili, z tego samego kawiarki, może tak powiem, jedli z tej samej lodówki, wyjmowali sobie jedzenie i siadali i przy stole. To jest wyzwanie ogromne. Ja w Szwecji byłam i po prostu pokój pełen ludzi, którzy się integrują w ten sposób, poznają zawodowo. Szkolenia polegają na tym, że w szpitalu po prostu zbiera się pielęgniarka, lekarz, inny profesjonalista, dostaje opis przypadku jakiś z oddziału, który trzeba rozwiązać i siedzą w skarpetkach na luzie, omawiają, zastanawiają się, co zrobić z tym pacjentem, żeby był w szpitalu jak najkrócej, a jednocześnie, żeby jakoś jego opieki i w ogóle później zdarzenia, jakie występują, nie były dolegliwe, tak? Więc nie tylko, bo tutaj na poziomie uczelni ja myślę, że to jest ogromne wyzwanie, bo musielibyśmy chyba zrobić rewolucję. Bo wchodzenie od momentu, taka godzina zero, wymazujemy i metodą po prostu wielkiego wybuchu wprowadzamy nauczanie właśnie interprofesjonalne. Bo jak próbujemy to robić w ramach jakichś tam zajęć, to jest to droga przez mękę. I w pewnym momencie człowiek sobie myśli, Boże, a co ja komuś zrobiłam? Tak. I to jest, i oczywiście to nie jest niechęć ludzi na uczelni, tylko tak to jakoś jest skonstruowane, że to wymaga takiego wysiłku, że naprawdę w pewnym momencie traci się ten zapał, tak? A jesteśmy zmotywowani, bo gdybyśmy nie byli zmotywowani, to byśmy tutaj nie byli, bo zdecydowanie lepiej płacą po innej stronie naszego systemu. Także to po prostu my chcemy to robić, tak? Tylko może rzeczywiście, Arabia Saudyjska jest takim dobrym przykładem, godziny zero, gdzie po prostu pewnego momentu wszystko, co byłe, stało się niebyłe i zaczęto tworzyć od nowa wszystko, tak? Ale myślę, że dysponują znacznie większym budżetem, więc pewnie u nas to będzie trwało przez lata. Dziękuję serdecznie. Pani rektor Zimmerman. Tak, to ja powiem o takiej rewolucji, która kiełkuje we mnie. Ja zaczynam o niej głośno mówić. Ale do tego, żeby tą rewolucję wprowadzić, to zmiany są potrzebne naprawdę rewolucyjne. Bo zwróćcie Państwo uwagę, ja akurat odpowiadam za przedmiot prawo medyczne, które właściwie na każdym kierunku medycznym się pojawia. Takich przedmiotów jest wiele. I teraz w ramach tych przedmiotów ja naprawdę bardzo chętnie prowadziłabym zajęcia dla wszystkich kierunków jednocześnie,
tak żebyście się mieszali, wzajemnie poznawali. Ale do tego potrzebna jest rewolucja, aby zniesione zostało bezsensowne systemowo pojęcie pensum, tak? Które ogranicza właściwie taką właśnie rewolucję, bo zaczynamy liczyć godziny. Musiałabym pozbyć się pewnie większości moich wspaniałych współpracowniczek, które uczyły się wiele lat też tych umiejętności dydaktycznych, są wspaniałe, zrobiły doktoraty, ale musiałabym im w pewnym momencie powiedzieć dziękuję. Ja tego nie chcę, ale z drugiej strony mam pomysł, jak to rozwiązać. Przecież jest mnóstwo takich przedmiotów, które wykładane są jednocześnie dla wszystkich kierunków. I ja powiem Państwu szczerze, to nie jest jakiś mój autorski też pomysł, bo we Francji pierwszy rok studiowania, tak, kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i farmacji to są te same zajęcia. Nie ma podziału w ogóle na kierunki. I to jest ta droga, kiedy my się właśnie zaczynamy poznawać, zaczynamy się siebie uczyć i w ramach różnych przedmiotów mamy taką szansę. Co nas blokuje? Bezsensowny wymysł jakiegoś pensum. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie kieruję do doktora Małeckiego. W związku z malejącym zaufaniem społecznym do poziomu przygotowania absolwentów do podjęcia pracy zawodowej przez uczelnie, jakie sposoby weryfikacji powinny być wprowadzone na uczelniach? I też ogólnopolsko. Trochę to jest zazębienie tematu, który wcześniej pytanie było zadane do rektora Gaciąga, o to, jak weryfikować tą wiedzę studentów. Ja powiem tak na wstępie, bo jest pewna teza w tym pytaniu ukryta o malejącym zaufaniu. Ja specjalnie przeszukałem, są te raporty, ten indeks Ipsos. W 2002 roku było tam 38%, byliśmy po naukowcach, wzrosło do 45%. To może kwestia związana z kształceniem studentów na kierunkach medycznych, bo na pewno jest to głos, który jest podnoszony przez samych zainteresowanych, którzy obawiają się tego, jak będzie wyglądało ich studiowanie, czy oni będą gotowi do wyjścia na rynek zawodowy, a uczelnia no właśnie ma na celu weryfikację tego. Tak, ja oczywiście, Pani Agato, pozwoliłem sobie na to stwierdzenie, bo też nie chcę, żeby wydźwięk był taki, że generalnie jest złe. Tutaj pan rektor wspomniał o przewadze tych egzaminów ogólnokrajowych i rzeczywiście ciężko się by było nie zgodzić w tym zakresie, zwłaszcza pod kątem weryfikacji tego, co dzieje się na koniec. Jeżeli chodzi o te obawy studentów, bo przyznam szczerze, my też mieliśmy takie doświadczenia, OSKI na 6. roku mamy od kilku lat, no teraz według rozporządzenia ministra na wszystkich uczelniach będzie OSKI na 6. roku. No ale padło takie pytanie, to może go tak od kuchni powiem, no czym da się, kolokwialnie mówiąc, oblać egzamin OSKI na roku 6. Bandażowanie. No, właśnie, bo natomiast już pojawia się pytanie oczywiście, jak go skonstruujemy, natomiast z drugiej strony niezaliczenie egzaminu na roku 6, który podsumowuje całość studiów, jest porażką nie studenta, tylko porażką tak naprawdę nas, porażką uczelni i to znaczy, że zrobiliśmy coś naprawdę nie tak. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego formatywnego podejścia do oceny, czyli dawania informacji zwrotnej i tego, żeby jednak studenci czerpali z tego konkretne wskazówki dotyczące też własnego rozwoju profesjonalnego. Natomiast myślę, że to pytanie na tym etapie, w kontekście zresztą też uczelni nowych, bo tu gdzieś też w kuluarach, ale też podnoszony jest ten temat, powiem szczerze, nie potrafię znaleźć żadnego rozwiązania. W idealnym świecie chcielibyśmy, żeby ta ocena na uczelniach była w jakiś sposób tak wystandaryzowana, żeby na każdym etapie, żeby ci studenci, którzy docierają do 6. roku, prezentowali pewien poziom tego obrazu absolwenta, który jest akceptowany. Na pewno od takiej oceny też kwalifikującej, o czym pan rektor wspomniał, na pewno od tego nie uciekniemy, ale w idealnym scenariuszu chcielibyśmy, żeby tego egzaminu ostatniego
no, nikt nie oblewał, nie trzeba było dawać puli pytań, która gwarantuje zdanie wcześniej, tylko żeby był on tak skonstruowany, żeby wszyscy go po prostu zdawali. Dziękuję serdecznie. Omówiliśmy już kwestie dydaktyków, omówiliśmy kwestie związane z udziałem tutaj studentów w tym procesie, ale też chcielibyśmy być zapewnieni o infrastrukturze i o tym, że mamy dostęp, tak jak już było wspomniane, do szpitali, do POZ-ów o różnym charakterze, jeśli chodzi o ich zasięg i też pacjentów, którzy odwiedzają takie miejsca. I dlatego kolejne pytanie chciałabym skierować do rektora Gaciąga. Jako rektor uczelni medycznej zdaje sobie pan rektor sprawę z trudności, które są w zagwarantowaniu tego, żeby studenci mieli dostęp do ciekawej bazy klinicznej, do miejsc, gdzie odbywają zajęcia. I tu chciałabym zapytać jeszcze o kwestię otwierania właśnie nowych kierunków medycznych na uczelniach, gdzie brakuje tej infrastruktury, nawet w miastach, w których realizowane jest to kształcenie. W jaki sposób możemy być pewni, że ci studenci będą gotowi do pracy w zróżnicowanym środowisku, jeśli chodzi o miejsce wykonywanej pracy? Bardzo dziękuję. No, pewną gwarancją może być przestrzeganie czy wdrożenie rekomendacji przygotowanych przez konferencję rektorów akademickich uczelni medycznych. No jest to pewnego rodzaju wzorzec, standard, natomiast tu takie dwie kwestie się pojawiły. Pierwsze, dostęp do bazy szpitalnej, bo nie wszystkie uczelnie, ale nawet te, które posiadają tak zwane własne szpitale, wystarczy im oparcie się na tych jednostkach, których są organami założycielskimi. Korzystamy bardzo często z tak zwanej bazy obcej. Te kierunki nowe z założenia korzystają z bazy obcej. To jest zupełnie nieuregulowana kwestia. Ja cały czas to podnoszę, nawet ostatnio rozmawiając z panią minister, podkreślałem i z prezesem NFZ-u, że w tej chwili panuje totalna dowolność. Dyrektorzy szpitali, zwłaszcza tych, które no nie są pod nadzorem uczelni, no generalnie rzucają ceny, to się fachowo nazywa kapciowe, czyli opłata, którą ponosi uczelnia za obecność studenta w oddziale. One są arbitralnie ustalane od 3 do 15 zł, bez odniesienia do realnych kosztów, ani też uzasadnienia. No te szpitale są państwowymi, publicznymi placówkami, podobnie jak uczelnie. I tak jak uczelnie no, nie mają w swojej misji w uchwale wpisane, że mają generować zysk, my nie jesteśmy spółkami giełdowymi, podobnie to dotyczy szpitali. Szpital i uczelnia musi być w dobrej kondycji finansowej, ale nie może zarabiać na pacjentach czy na studentach. I tu jest kwestia uregulowania tej ustawowej kwestii. Ja nawet jakąś tam propozycję, wydaje mi się, do zaakceptowania przedłożyłem. Natomiast kwestia nowych kierunków, to bardzo przepraszam, bo ja wiem, że czas jest ograniczony, postaram się bardzo krótko. Po pierwsze, czy istnieje konieczność? Moim zdaniem nie. I jeśli popatrzymy na liczbę lekarzy w Polsce, to dostępne dane pokazują, że to jest około 3,6 odpowiednio na mieszkańców, czyli jesteśmy w środku OECD, w środku. Czyli nie mamy sytuacji dramatycznego niedoboru kadr medycznych. Problem jest inny. Problem jest dystrybucji. 28% lekarzy pracuje w 5 miastach. 28%. Oczywiście te miasta zawierają szpitale referencyjne i tak dalej, i tak dalej. 9% lekarzy w Polsce to są lekarze medycyny rodzinnej, lekarze POZ-ów. Średnia europejska 20%. Czyli problem jest dystrybucji lekarzy na terenie kraju i 2, równolegle poważny problem, braku kadry medycznej pracującej z lekarzem. No nie muszę tego mówić, że lekarz nie pracuje sam, długopis i słuchawki, pieczątka nie są wystarczającym narzędziem do pracy lekarza. Konieczna jest obecność tej kadry dodatkowej, zespołu o bardzo różnych kompetencjach, bardzo różnych kwalifikacjach, bardzo zróżnicowanych zadaniach. Ja zawsze podaję najprostszy przykład. Braku tych wspomagających kadr. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce jest 17 milionów wizyt zamówionych, zapisanych i niezrealizowanych, tych płaconych przez NFZ. 17 milionów. Spróbujcie odwołać wizytę u lekarza rodzinnego. Proszę to zrobić.
Jak idziecie do dentysty, asystentka zadzwoni, 3 SMS-y, maile, czy na pewno pani, pan będzie w gabinecie. Czyli jest takie masowe zwiększanie kierunków, grozi niestety generowaniem bezrobotnych. 2 kraje w Europie już to przeżyły, Włochy i Hiszpania. We Włoszech to akurat była sytuacja dotycząca no mniej więcej moich rówieśników, więc ja mam wielu znajomych Włochów, którzy po 8-10 lat zasuwali na wolontariacie. To był wynik masowego przyjmowania do szkół medycznych. Istnieją inne metody, o których już nie będę tutaj mówił, zwiększenia liczby kształconych studentów bez konieczności tworzenia nowych, otwierania nowych szkół. Dziękuję serdecznie i w podobnym temacie chciałabym zadać pytanie pani profesor Kotwickiej, dlatego że też mówi się o tym, że dydaktycy przechodzą do miejsc, gdzie są nowo otwierane kierunki ze względu na lepsze warunki po prostu wsparcia. Jednak zastanawiamy się nad kwestią polityki kadrowej, która jest obecna w takich miejscach. Skąd pani profesor zdaniem takie decyzje nauczycieli o odchodzeniu od uniwersytetów tak zwanych dawnych i zmiany o podjęcie pracy w nowych miejscach, które dopiero rozpoczynają kształcenie? Myślę, że temat nie jest do końca zweryfikowany pod kątem motywacji. Przecież sama zmiana jest zawsze czymś ciekawym i często zmieniamy miejsca pracy. Na pewno jednym z elementów to jest motywacja finansowa, to bez 2 zdań. U nas na uczelni, jak przyglądam się osobom, które, bo też w Poznaniu nowy kierunek lekarski na jednej z uczelni został otwarty i część kadry jest oczywiście albo z naszej uniwersyteckiej, albo ze szpitali klinicznych, to muszę powiedzieć, że nie straciliśmy żadnego wartościowego dydaktyka. Tak, to na pewno. I bardzo często jest tak, że dobrzy dydaktycy są i zostają. Kilka osób, które odeszło ze szpitali klinicznych, w ogóle nie prowadziło działalności dydaktycznej, to podkreślę. Byli dobrymi, świetnymi klinicystami, którzy nie prowadzili na uniwersytecie, szpitalach klinicznych u nas działalności dydaktycznej, a tam będą dydaktykami, wręcz nawet będą pełnili na przykład funkcje jakieś związane z kształtowaniem polityki dydaktycznej na tej uczelni, nie mając żadnego przygotowania dydaktycznego. Trzeba też podkreślić, że my od dydaktyków dużo wymagamy. Tak, wymagamy rozwoju, wymagamy w ocenie okresowej, bo my mamy na uczelni ocenę okresową i naukową, i dydaktyczną i chcemy, żeby ten dydaktyk miał pozytywną ocenę w ankietach od studentów. Chcemy, bo w tej chwili mamy jakiś nowy system kariery i tam są pewne wymogi, w związku z tym chcemy, żeby miał bardzo konkretne kompetencje. Dajemy mu narzędzia, żeby te kompetencje zdobywał, czyli dosyć regularnie mamy cały panel szkoleń, kursów z zakresu nowoczesnych technik edukacji, a jestem przekonana, że w wielu nowo powstałych uczelniach takich wymogów nie ma. W związku z tym może po prostu jest łatwiej. Oczywiście uważam, że powinniśmy też troszkę zmienić politykę kadrową u nas na uczelni. Mówię, że u nas jest tak bardzo dobrze, bo bardzo często tracimy niezmiernie doświadczonych dydaktyków w wieku emerytalnym, którzy budują czasami rdzeń kadry na innych uczelniach, tylko dlatego, że pewna polityka pozwala pracować do 70 roku życia, czasami ciut więcej. I moglibyśmy tutaj stworzyć takie wsparcie dla osób, które mają ogromne doświadczenie dydaktyczne, żeby ich zatrzymać u nas. Dziękuję serdecznie. I kolejne pytanie kieruję do pani profesor Kilańskiej. Jak pani profesor zdaniem powinno wyglądać kształcenie w zakresie cyfryzacji? Żebyśmy byli przygotowani do podjęcia pracy w systemie już od razu po zakończeniu studiów, żebyśmy umieli odnaleźć się w wykorzystywanych systemach pracy zawodowej. Jak uczelnia może nas tego nauczyć i jak te zmiany można wprowadzić? Oj, to bardzo trudne pytanie.
Nie wiem, czy jestem kompetentna, żeby na nie odpowiedzieć, ale myślę, że od samego początku student powinien pracować na narzędziach, które są w systemie, tak? Czyli dokumentowanie zdarzeń medycznych to jest komunikacja interprofesjonalna. To, co udokumentuje lekarz, pielęgniarka, odczyta lekarz, pielęgniarka i zrozumie to, co u pacjenta w danym momencie się dzieje. No, ja przeglądałam kiedyś, chyba z kilka lat temu, już teraz nie, ze 3 albo 4 lata temu, jeszcze na potrzeby ówczesnego ministra, kwestie dotyczące kompetencji, jakie są kształcone w zawodach pielęgniarki, lekarza, farmaceuty. I mogę powiedzieć tak, że chyba nie o to chodzi. Powinniśmy przygotowywać do różnych ról. W systemie będziemy mieć takie role jak na przykład zwykły użytkownik, tak? Gdzie będzie się zajmował tylko wprowadzaniem danych. Dobrze jest też, żeby umiał też tymi danymi zarządzać. Co to znaczy? To znaczy, że potrafi wyciągać wnioski z tego, co zostało udokumentowane, używać swojej mądrości, którą dobył w ramach doświadczenia, kształcenia i tak dalej, po to, żeby podjąć właściwą decyzję nad pacjentem. No może za chwilę taki doktor Watson zastąpi pewne, albo nie tyle, że zastąpi, bo nigdy żaden system teleinformatyczny nie zastąpi człowieka, jego mądrość spowoduje podjęcie właściwej decyzji, bo nawet taki doktor Watson, on podpowiada na czerwono, na zielono i na żółto różne opcje leczenia. Ale mówiłam o tych użytkownikach końcowych, tak? To są osoby, które muszą mieć kogoś, kto będzie ich uczył, jak mają pracować z systemami teleinformatycznymi. Tu się pojawia rola czempionów. To jest taka nazwa, ja tu używam trochę angielskich nazw, ponieważ nie znaleźliśmy odpowiednika w języku polskim. Zresztą informatycy generalnie posługują się językiem angielskim, nie jest im tłumaczenie do niczego potrzebne. W związku z czym pewne rzeczy musimy przenieść na nasze pole i tyle. Czempioni. Ale nie tylko, bo przecież część naszych studentów będzie się telekomunikować, tak? Teleopieka, COVID spowodował, że rzeczywiście bardzo dużo uruchomiono różnego rodzaju rozwiązań. Kompetencje w zakresie teleporad, teleopieki to nie tylko udzielanie informacji pacjentom, ale to jest też edukowanie pacjenta, którego się nie widzi. To jest rozpoznawanie jego problemów zdrowotnych pacjenta, którego się nie widzi. Czyli trzeba pacjentowi na przykład powiedzieć, proszę dotknąć się w środku pępka i powiedzieć, co pan czuje, tak? To są takie rzeczy, które osoba, która kończy studia, musi umieć pacjentowi wyjaśnić, opowiedzieć, żeby on, ale i też musi umieć komunikować mu na przykład odmowę. Więc tutaj wchodzi w grę znowu komunikacja, tak? Będą wśród absolwentów studiów również osoby, które będą architektami systemów, czyli będą mówić, jak powinny ze sobą łączyć się poszczególne elementy funkcjonalności systemu teleinformatycznego, żeby można było stworzyć coś, co spowoduje, że dostaniemy jakiś wizualizowany na przykład ekran i będziemy wiedzieć, co u pacjenta należy zrobić, tak? Ale będą też osoby, które będą wdrażać te systemy teleinformatyczne, czyli muszą edukować innych profesjonalistów, jak z tych systemów korzystać. Będą też analitycy, czyli którzy będą umieć zarządzać danymi. Tutaj od lat 60. trwa cyfryzacja ochrony zdrowia, to tak Stany Zjednoczone. W latach 70. dostrzeżono, że bez profesjonalistów medycznych systemy teleinformatyczne nie będą funkcjonować, więc my musimy umieć współpracować z informatykami, powiedzieć im, co powinni zrobić. Ja mam ze sobą takie doświadczenie tutaj na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, bo właśnie z naszymi informatykami zrobiliśmy aplikację do dokumentowania dla pielęgniarek, gdzie pielęgniarki tworzą plany opieki dla pacjentów, wykorzystują słownik taki międzynarodowy do tego. Więc mamy pewne doświadczenie i wiem, że informatycy po już dużo czasu po tym, jak wdrożyliśmy ten system, powiedzieli mi, że 5 razy go przerabiali. Bo ja na początku
nie umiałam powiedzieć w ich języku tego, co ja potrzebuję. I dzisiaj, jak patrzę na systemy teleinformatyczne, to one tak powstają. Bierze się kartkę papieru, co tam pracownicy napisali, jakie tam są formularze i przenosi się do systemu. Tak to nie działa. I to, co też ze Szwecji miałam, bo tam będąc w ramach takiej projektu wizyt studyjnych z Ministerstwa Zdrowia, też wizytowałyśmy też systemy teleinformatyczne, to proszę sobie wyobrazić, że wchodząc do pomieszczenia, w którym spodziewaliśmy się zastać pielęgniarki, które nam powiedzą, jak będzie wygląda system teleinformatyczny, spotkaliśmy ludzi, no to nie są na pewno pielęgniarki, co oni tu robią? A usłyszeliśmy takie tylko, no tak, bo my przez wiele lat tworzyliśmy system teleinformatyczny sami, osobno, każdy sobie coś robił i to nie działało. Dopiero jak usiedliśmy razem, stworzyliśmy system razem, to rzeczywiście ten system zaczął działać. Czyli mamy znowu ten wątek interprofesjonalizmu, tak, w kształceniu. No, świat sobie radzi z tym, że wprowadza przedmioty, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia z informatyki, na przykład pielęgniarskiej, medycznej, lekarskiej. Informatyka nie polega na tym, żeby uczyć włączania komputerów, tylko właśnie na zarządzaniu danymi. Tworzenie ścieżek klinicznych dla pacjentów. Hiszpania 6 milionów euro w budżecie szpitala po stworzeniu ścieżek terapeutycznych dla pacjentów. Zarządzanie przebiegiem pacjenta. To są rzeczy, których uczymy również na naszym Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na pielęgniarstwie. U nas na koordynowanej opiece studenci uczą się ścieżek klinicznych, uczą się koordynowania opieki, tworzą plany przejścia pacjenta, ale brakuje nam tej kolejnej nogi, tak? Lekarza, być może dietetyka, być może jeszcze kogoś innego, kto po prostu wesprze tą ścieżkę kliniczną i lepiej. Ale to są umiejętności, które musimy mieć, ponieważ nikt nie będzie czekał na to, aż się nauczymy po studiach. Musimy wejść do systemu, kształcić kadry dla systemu przyszłości. A cyfryzacja pędzi i nie zatrzyma się, bo medycy są nieprzygotowani. Dziękujemy bardzo. Tu pan rektor Gaciąg adwocem. Tak, chcę tylko zwrócić uwagę, że w Polsce elektroniczna dokumentacja medyczna jest już obowiązkowa. Jest to wprowadzone rozporządzeniem, czyli jest to obowiązujące prawo. W związku z tym mam do Państwa pytanie. Bardzo proszę podnieść rękę ci z Państwa, którzy w trakcie studiów uczyli się czy posługiwali się elektronicznym systemem obsługi pacjenta. Bardzo proszę, ręce do góry. Nie jest źle, nie jest źle, ale wszyscy powinni podnieść ręce tak naprawdę. Tak, bardzo dziękuję. Ponieważ obowiązkowe są dokumentacja elektroniczna, mówimy, że jest obowiązkowa, ale sprytnie ustawodawca określił katalog dokumentów, które są obowiązkowe. Więc nie mówimy o rekordzie pacjenta takim, tak, tylko to, co jest recepta, tam jest kilka dokumentów tylko. Jeśli... Oczywiście. Pan rektor mnie dokładnie uprzedził, bo byłem bardzo ciekaw głosu studentów. Pytanie do studentów jest takie, czy no w zasadzie odpowiedź jest jasna. To, co wspomniał pan rektor, no dokumentacja w formie elektronicznej jest, będzie i no jest obowiązkowa, koniec, kropka. Są plany budowania repozytorium, gdzie cała dokumentacja, to jest spełnienie marzeń wielu lekarzy, centralny dostęp do całej dokumentacji pacjenta, prawda? To rozwiązuje mnóstwo... No. Natomiast kwestia, ja sobie tylko pozwolę, bo to jest coś, za co osoby decyzyjne w tym momencie nie spotkają się z taką dyskusją, ale osoby decyzyjne odnośnie edukacji medycznej czy w zdrowiu jest pewien temat, który jest, wydaje się, nieprzemyślany. Ja byłem świadkiem ostatnio na dużej konferencji branżowej medycznej w Warszawie w miesiącu październiku, gdzie, pozwolę sobie powiedzieć, przedstawiciele dwóch największych firm komercyjnych wdrażających rozwiązania EDM i HIS, czyli oprogramowanie dla szpitali, no muszę użyć tego słowa, strofowali przedstawiciela ministerstwa. Nie, to broń Boże, to tak patrzę, tylko strofowali przedstawiciela ministerstwa odnośnie tego, że ministerstwo nie powinno konkurować z firmami komercyjnymi, ponieważ ministerstwo chciało zrobić swój system. Zresztą zrobiło dla POZ-ów, notabene w ramach tam e-Gabinet Plus, system dla POZ-ów. Pytanie jest, ponieważ
uczelnie trochę funkcjonują w innym trybie, biznes, ja mam tą przyjemność lub nie, też gdzieś widzieć obydwa światy, funkcjonuje w trochę innym trybie. To jest być może szalony pomysł, żeby zrobić i przemyśleć pewne środowisko technologiczne dla uczelni wspólne, które będzie na tyle uniwersalne i obejmujące, nie wiem, wszystkich dostawców albo szerokie kompetencje. To, co pani profesor wspomniała o telemedycynie, to jest coś, co będzie. To w ogóle jest na całym świecie wpisane w 5 głównych ścieżek rozwoju, jeżeli chodzi o opiekę telemedyczną. Również nasze ministerstwo w tym kierunku zmierza. Więc generalnie to na pewno będzie. Zresztą my wprowadziliśmy w ogóle takie zajęcia teraz u siebie. Studenci jak najbardziej rozumieją potrzebę. Ale jest pewna kwestia do przemyślenia, bo gdybyśmy wpuścili na przykład jedną, jedyną firmę na uczelnię, no to firmy kierują się swoim interesem, no, prawda, czyli właśnie zyskiem. Będzie ten temat na pewno obecny, czyli prawdopodobnie uczelnie będą musiały się zastanowić, jak przygotować studentów do cyfryzacji w taki sposób, który jest odpowiedzialny, niestronniczy, bez konfliktu interesów i myślę, że to będzie w ogóle jedno z wielkich, wielkich wyzwań. Dziękuję. Ja tylko dodam, że system, który stworzyliśmy w 2016 roku, więc on już dość stary, próby zdobycia środków na to, żeby odnowić ten system, przecież czy nawet to był system stworzony na uczelni, więc nie było żadnej przeszkody, żeby ministerstwo mogło po prostu przekazać to uczelniom, żeby w każdej uczelni pielęgniarki mogły być uczone, tym bardziej, że my jako uczelnia nie mamy jakiegoś tam, uczymy zgodnie, czy tworzymy system zgodnie z oczekiwaniami standardów międzynarodowych. W Portugalii, jak tam się uczyłam tych rozwiązań, to oni wdrożyli najpierw klasyfikację, później zrobili system na uczelni i później ten system był doskonalony. Minister przyjął to jako rozwiązanie systemowe. W tej chwili mają 97% podmiotów ucyfryzowionych, korzystają z tej samej dokumentacji. A 10 lat temu jak byłam, to już była połączona lekarze z pielęgniarkami. W każdym miejscu, gdzie byłam, czy to byłam gdzieś na wsi, czy był to duży szpital, czy położniczy, był jeden rekord pacjenta. Więc oczywiście firmy będą ze sobą konkurowały, bo firma zawsze powie, że ma wszystko, co potrzebujemy. Tylko jak później wejdziemy głębiej do tego systemu, to tam po prostu widzimy, że niestety nie możemy zrobić tego, nie możemy zrobić tego, nie możemy. Ale z drugiej strony ja niedawno konsultowałam też taki duży projekt dla szpitali pomorskich i oczekiwania od pracowników tego szpitala były takie, że oni powiedzą, jak ten system ma wyglądać. Koleżanka mnie poprosiła, byłam tam jako konsultant i później powiedziała, no gdyby ciebie nie było, to oni by nam zrobili po prostu to, co by chcieli, tak? A ja po prostu umiałam, mam doświadczenie i takich ludzi nie ma wiele. Potrzebujemy takich kompetencji, musimy je wykształcić. Pracownicy medyczni muszą rozumieć, jeżeli informatyk powie im o jakimś zagadnieniu, że o co tu chodzi, tak? Zawsze wszystko można ubrać ładnie w słowa i można to ładnie sprzedać, a my za to płacimy jako społeczeństwo. To jest bardzo kosztowny interes. Serdecznie dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy pytania, które były przygotowane i może zostawmy jeszcze... Nie adwocy. Szanowni Państwo, to jest autopromocja. Na jesieni odbędzie się konferencja, którą przygotowujemy w naszej uczelni, dotycząca roli pacjenta symulowanego w nauczaniu medycyny. Także już ją w tej chwili ogłaszam i oczywiście wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam. Będziecie Państwo informowani na bieżąco. Dziękujemy serdecznie. Może pozostawimy 5 minut na pytania z sali, jeśli takie są. Czy ktoś ma... Tak, to ja może. Dziękuję. Edyta Borkowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ja przysłuchując się tej debacie i mając tutaj za plecami reprezentację studencką, muszę powiedzieć, że mam jedno takie przemyślenie odnośnie początku debaty dotyczącej zajęć fakultatywnych i tego, jak to jest bardzo trudne. Myślę, że wszyscy są tu przekonani, że ciężko jest te zajęcia zorganizować i wspomniany był ten mały entuzjazm, nawet jeżeli takie propozycje się pojawiają. I moje przemyślenie jest takie, co ja obserwuję też jako
mama studentki Wydziału Medycznego, że Państwo jako studenci różnych kierunków się bardzo słabo ze sobą integrujecie. Ja mam wręcz takie, do mnie dochodzą głosy, że się wręcz izolujecie jedni od drugich. A z moich czasów studenckich i chyba nie tylko, wydaje mi się, że najlepiej się poznajemy w czasie wolnym jednak. W związku z tym, jeżeli Państwo nie poznacie się na tych studiach, może trzeba zrobić jakąś wspólną dla wielu kierunków imprezę integracyjną. W naszej uczelni są kierunki anglojęzyczne i w języku polskim i ja wiem, że też jest mała interakcja między tymi dwoma wydziałami, jeśli chodzi o wspólne jakieś pomysły i zawieranie, nie wiem, znajomości. Więc mój apel jest taki, że może Państwo weźmiecie też troszkę sprawy w swoje ręce i spróbujecie się poznać nawzajem w ramach tych narzędzi, którymi dysponujecie w czasie wolnym, jakichś wspólnych może dla wielu kierunków, wydziałów, imprez. I jeszcze mam jedną uwagę też odnośnie komentarza pani profesor Kilańskiej, że jeśli chodzi o podyplomową interprofesjonalną integrację, to miałam okazję być w kilku miejscach za granicą, gdzie funkcjonowało coś takiego jak wspólna przerwa śniadaniowa o określonym czasie. Ja sobie grzecznie czekałam w takiej dużej sali na osobę, z którą byłam umówiona i w pewnym momencie mi powiedziano, że za chwilę będzie tu bardzo dużo osób, bo jest o tej samej godzinie, wszyscy mają przerwę śniadaniową. I każdy przyszedł rzeczywiście do tej sali, czy to był technik, czy to był lekarz, czy to była pielęgniarka. Ja tam na oddziale takie pomieszczenie się znajdowało i wszyscy razem jedli śniadanie o tej samej godzinie, drugie śniadanie, tak? I to ja tam byłam przez 2 tygodnie i codziennie to obserwowałam. I ci ludzie też ze sobą rozmawiali, dzielili się czasami kanapką albo czymś, co sobie przynieśli na śniadanie. Część rzeczy była tam też kupowana wspólnie dla potrzeb wszystkich, więc może to jest też taki pomysł już w pracy potem na lepsze bycie ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja tak chciałem skomentować ad vocem młodego medyka, ale ta poprzednia wypowiedź mnie poruszyła. Mi się wydaje, że nas jakby wszystkich tak samorządowców czy reprezentantów organizacji studenckich jakby łączy taka wspólna cecha, że my nie jesteśmy grupą reprezentatywną pod kątem entuzjazmu, bo nasza obecność tutaj zresztą to udowadnia i osoby, które do nas przychodzą, angażują się w działalność właśnie organizacji, samorządów, chodzą na eventy, wydarzenia i gdzieś tam tym życiem żyją. Mi się wydaje, że my się powinniśmy jednak skupić na tym, żeby to nie było coś ponadprzeciętnego to, że my współpracujemy interprofesjonalnie, tylko żeby to była jedna z podstawowych, najważniejszych kompetencji. Ja w młodym medyku akurat, w młodym dydaktyku, przepraszam, widzę taką wielką szansę na właśnie rozwój takiej interprofesjonalności, jeżeli studenci starszych lat będą uczyli studentów młodszych lat, ale też innych kierunków, ponieważ to jest rozwijanie takiej relacji, no można przyrównać mistrz-uczeń, ale jednocześnie w takim otoczeniu o wiele lżejszym, o wiele bardziej studenckim. No i czemu się nie integrujemy, jak tutaj ta teza wybrzmiała. Mi się wydaje, że nawet jak odbywają się takie eventy kulturalne, które wszyscy promujemy, to studenci przychodzą w swoim gronie. Ja o tym mówiłem na Kraumie zresztą, na panelu pana profesora Janczukowicza w kwietniu, że jest rzeczywiście to dziwne i lekko, ja bym powiedział, nawet patologiczne, że mieszkają studenci na przykład razem w akademiku, wszyscy się do siebie uśmiechają, lubimy się, a potem nagle trafiamy do pracy, podpisujemy umowę cywilnoprawną czy umowę o pracę i nagle okazuje się, że ta osoba, z którą jeszcze wczoraj piłem w kuchni kawę prywatnie,
dzisiaj jest moim największym jakby wilkiem na oddziale. I żeby z tym walczyć, wydaje mi się, że właśnie tak jak mówiła też Agata czy przedmówcy, ten element interprofesjonalności powinien być skonstruowany jakby jako element obowiązkowy studiów, aczkolwiek my też jesteśmy świadomi tego, że to jest olbrzymie wyzwanie takie czasowe i logistyczne. Mały komentarz, jeśli mogę. Bardzo krótko. Ja myślę, że musimy się też, no, głos Poznania, ciąg dalszy, żebyśmy się też ustrzegali takiego nadmiernego wykorzystywania nowoczesnych technik kształcenia, bo taka izolacja to jest cecha naszego społeczeństwa, nie tylko medyków, nie tylko studentów. To są zagrożenia, które wynikają z internetu, z telefonu, ale też z przeładowanych programów, gdzie siedzimy, skupiamy się, gdzie wygodnie jest poprosić o wykład online, gdzie nie chce się przyjść na spotkanie bezpośrednie, ale to też są nasze rozwiązania, gdzie nie możemy na jednej sali usadzić obok siebie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, bo to się nie da dobrze rozliczyć i tak dalej. To są ograniczenia bezsensowne, które sobie sami narzucamy, ale też zagrożenia współczesnego świata. W związku z tym musimy być tego świadomi, fajnie, że to wybrzmiało, trzeba z tym walczyć, zdecydowanie tak. Jeszcze ja się dorwałem do mikrofonu. Pani Alicja mi pozwoliła, bo dla mnie to jest bardzo ciekawa obserwacja. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że to nie była w założeniu dyskusja o edukacji interprofesjonalnej, a tak naprawdę z każdej wypowiedzi wybrzmiewała edukacja interprofesjonalna i myśmy się, tak naprawdę główny wniosek jest taki, jak bardzo tego potrzebujemy. Ale z kolei ostatnie wypowiedzi kilku osób, tutaj począwszy od Edyty, od pani profesor Borkowskiej i wszystkich innych, jest taka, że nie będzie efektywnej edukacji interprofesjonalnej, jeżeli nie będzie kultury interprofesjonalnej uczelni. Bo jeżeli nie będzie tej kultury interprofesjonalnej, to wtedy się pojawia ukryte curriculum, studenci się uczą czegoś innego, jak to trzeba dobrze współpracować, a potem widzą na oddziale coś zupełnie innego. I efektem jest oduczanie zamiast uczenie się. I dlatego, tylko że ja nie muszę mówić, jak bardzo uważam, że studenci powinni działać, ale studenci sami nie dadzą rady tej kultury zmienić. To jednak musi być wsparcie uczelni, żeby studentom pomagać w tym wszystkim, o czym ty mówiłaś, żeby się poznawali, żeby razem mieszkali, no bo studenci sami nie zadziałają tak, żeby mieszkać razem i tak dalej, i tak dalej. Także ta kultura interprofesjonalna uczelni to jest coś, co staramy się też już u nas jakoś rozwijać, ale jest jeszcze daleka bardzo droga. To już może na koniec ja pozwolę sobie zabrać głos, zwłaszcza kieruję go do osób, które siedzą dzisiaj na górze w ostatnich rzędach i tak niepostrzeżenie się tutaj wczmychnęły na aulę. Ja mam wrażenie, jako przewodnicząca samorządu, już była od kilku dni, że od kilku lat istnieje taki problem, że my, was, studentów, nie możemy wyciągnąć z domu. My organizujemy wydarzenia, promujemy na mediach, poświęcamy masę energii na to, żeby zrobić wam piękne wydarzenia, zaprosić was na wyjazdy, na imprezy, na konferencje, a nie możemy was tutaj przyciągnąć. Mam wrażenie, że ten problem nasilił się zdecydowanie po epidemii. Bardzo. W tym roku pierwszy raz widzimy lekkie drgnięcie po ostatnich 2 latach. To chociażby obserwujemy na naszych obozach. W tym roku było trochę inaczej, ale nadal jest dużo pracy do zrobienia, żeby wrócić do punktu wyjściowego sprzed epidemii. I tutaj uważam, że dużą rolą uczelni jest zapewnienie jednak wsparcia psychologicznego dla studentów, no bo z czego to wynika ten strach i lęk z wyjścia do ludzi i do innych studentów, do znajomych tak naprawdę? No prawdopodobnie z lęku i problemów psychicznych. Także w tym miejscu was na górze serdecznie zapraszam na nasze inne wydarzenia i dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie za udział w panelu, za Państwa czas, opinie, które pozwolą nam, studentom, lepiej odnaleźć się w rzeczywistości i w kształceniu. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jako aktywnie działająca przedstawicielka samorządu studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogę z dumą powiedzieć, że my się naprawdę świetnie integrujemy między sobą, także zapraszamy serdecznie do Łodzi.
Szanowni Państwo, teraz na scenę chciałabym zaprosić panią Agnieszkę Przybył, która jest dyrektorem oddziału w Łodzi firmy Interpolska. Firma Interpolska jest naszym głównym partnerem. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem Państwu, że mam mieć wykład sponsorski, a siedzę, bo wbiło mnie w fotel, odkąd z Państwem tutaj jestem, bo pisząc tą prezentację na dzisiaj, nie spodziewałam się, że wpisuję się w Państwa debatę. I Państwo jeszcze nie wiecie, o czym ja chcę mówić, ale ja wiem, o czym powiem za chwilę. I mam takie przekonanie, że dobrze, że tutaj jestem, bo nie da się sprzedawać ubezpieczeń dla medyków, jak się nie rozumie medyków i nie słucha się, o czym oni mówią. I myślę, że wielką wartością organizacji, w której jestem, a jestem w Łodzi już ponad 7 lat, firma ponad 30, a ja w ubezpieczeniach 20 lat, jest to, że jesteśmy firmą, która chociaż jest z tego sektora biznesu, słucha medyków i chcemy pracować tak, żeby być odpowiedzią na Państwa problemy. Dzisiaj dużo Państwo mówicie o współpracy. Ja jeszcze raz powtórzę, pisałam tą prezentację nie do końca czując, jak dzisiejsze spotkanie będzie wyglądało, ale nie wiedziałam, że piszę ją, żeby Państwa zachęcić do współpracy ze sobą, jeżeli chodzi o współpracę między medykami z różnych zawodów. Zacznę od kilku przykładów szkód. Szkód mamy mnóstwo. Nasiliła się ich ilość po pandemii, chociaż jak za chwilę Państwo zobaczycie, ten czasokres bywa różny. I jak siedzę tutaj i przysłuchuję się debacie, mam wrażenie, że im więcej współpracy będziecie Państwo mieli między sobą na uczelni, tym mniej pracy będą mieli koledzy i niektórzy z Państwa, którym też przyjdzie te przykrości przeżywać później w życiu zawodowym, będzie tego mniej. Otoczenie prawne jest dość nieciekawe. Między pacjentem a medykiem, bo nie tylko lekarzem, stanął prawnik. I oczywiście cały czas niezmiennie ten etos lekarza, ten szacunek wszystkich ludzi, którym medycy uratowali życie, jest ogromny, ale też mamy świadomość tego, że w szpitalu, na tablicy ogłoszeń, na przystanku tramwajowym są reklamy. Zostałeś poszkodowany, zadzwoń. To się dzieje, proszę Państwa, i my jako firma ubezpieczeniowa mierzymy się z falą roszczeń, często niezasadnych, ale dzisiaj chciałam Państwu pokazać kilka spraw, gdzie lekarze i nie tylko lekarze byli ubezpieczeni w naszym towarzystwie, jakie są koleje tych historii. I nie chcę też Państwa zanudzać, czasu mam niewiele. Chciałam pokazać przykłady lekarzy. Dobrze, że jednak naniosłam też podmioty lecznicze, bo podmiot leczniczy z perspektywy ryzyka ubezpieczeniowego to jest nic innego, proszę Państwa, tylko taki worek z profesjonalistami. Jak dojdzie do zdarzenia w podmiocie leczniczym, poszkodowany, jego prawnik decyduje, czy on rzuca roszczenie do podmiotu leczniczego, czy mówi nie, podmiot jest okej, ale ten profesjonalista mnie skrzywdził. To się dzieje wtedy. I wtedy często jest tak, że to biegły na etapie swojej pracy decyduje, biegli decydują, jaki był udział winy każdego z profesjonalistów, który pracował z pacjentem. I ta współpraca w podmiocie leczniczym między różnymi zawodami medycznymi to jest kluczowa sprawa. Proszę Państwa,
Przykłady błędnych diagnoz. Zwracam Państwa uwagę na datę zdarzenia. 2013 rok, 10 lat temu. Data pozwu 2015 rok. Sumy gwarancyjne, za chwilkę powiem, jak to jest z ubezpieczeniami medyków, bo to też są kwestie regulowane, ale przeliczając sumę gwarancyjną na zdarzenie w trakcie polisy z euro, to było 300 000 złotych, pacjentka zwróciła się z roszczeniem o zapłatę zadośćuczynienia oraz zapłatę renty. Wartość przedmiotu sporu 700 000 złotych z tytułu zadośćuczynienia, 3 000 renty miesięcznej. Jak łatwo zwrócić uwagę, suma gwarancyjna jest dużo niższa niż wartość sporu. I proszę Państwa, etap sprawy sądowej. Sprawa sądowa nadal jest w toku. Pacjentka wystąpiła bezpośrednio do sądu, czyli mieliśmy taką sytuację, że lekarz z dużym prawdopodobieństwem dowiedział się z korespondencji z sądu, że ma problem. Nie zwróciła się do Towarzystwa Ubezpieczeń. My występujemy tutaj przy naszym ubezpieczonym, ale dlatego, że sprawa trafiła do sądu. Tutaj pierwsza sprawa, pierwsza informacja dla Państwa, kluczowa dla nas, jako Towarzystwa Ubezpieczeń i dla Państwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jakie miał ten lekarz, to 300 000 złotych. To jest ubezpieczenie, które zostanie zrealizowane w momencie, kiedy, mówiąc najprościej, procedura będzie zakończona. Czyli będzie wiadomo kto, komu, ile i za co. Ale 10 lat temat, właściwie 8 od daty pozwu 2015 roku, temat jest cały czas w procesie. Nikt nikomu nie zapłacił jeszcze, ale prawnicy już troszkę zarobili. Pytanie, czy warto mieć samo ubezpieczenie OC, czy może dobrze zainteresować się ochroną prawną, która dzisiaj w mojej ocenie i moich kolegów to jest coś takiego jak umycie zębów rano. Bo firmy ubezpieczeniowe, nasze towarzystwo zakłada, że lekarz i nie tylko lekarz w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, w stresie nie powinien dzisiaj zupełnie nigdy działać sam, tylko z prawnikiem. A ochrona prawna gwarantuje, że jeżeli są problemy, to od początku sprawą będzie zajmował się profesjonalista, który będzie medyka bronił i będzie z medykiem od początku tej sprawy. Dzisiaj, proszę Państwa, kancelarie odszkodowawcze to są spółki giełdowe nastawione na zysk. Co widać też w nieuzasadnionych roszczeniach, które też się trafiają, jest ich sporo. Następna sprawa. Brak rozpoznania raka pęcherzykowego tarczycy. Tutaj sprawa z 2014 roku, pozew w 2022 roku, brak wdrożenia terapii z powodu braku rozpoznania, rozwój choroby nowotworowej. Sprawa jest na etapie ugody, ponieważ jest to sprawa ewidentna. Gdyby pacjentce rozpoznano chorobę, rokowania byłyby dużo lepsze. Zadośćuczynienie 400 000 złotych i zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta, szeroki katalog praw pacjenta. To jest temat na zupełnie inne spotkanie i nie na te kilka chwil, ale no mam nadzieję, że będziemy tutaj mieli wiele stycznych, żeby też jakby już na etapie edukacji wdrażać Państwu te informacje, które no są codziennością w życiu profesjonalisty zawodowym. O, coś szybko mi przeskoczyło.
Tutaj, proszę Państwa, jeszcze dwie sprawy. Bardzo duża szkoda. Wartość przedmiotu sporu 1 000 000 złotych. Suma gwarancyjna w dacie zdarzenia polisy 600, niecałe 83 tysiące złotych. Zdarzenie świeże z 2021 roku. Wadliwy opis zdjęcia. Brak rozpoznania zmian nowotworowych, rentgen płuc. I cóż, wina ewidentna, brak rozpoznania. Można się spodziewać, że będzie, no tutaj ta wartość przedmiotu sporu zasadna. Zwracam Państwa uwagę, że ubezpieczonym jest tutaj placówka medyczna. Placówka medyczna. I teraz, jeżeli placówka medyczna zrealizuje roszczenie ze swojej polisy, z dużym prawdopodobieństwem będzie dochodziła tak zwanego regresu, czyli szukała winnego. Tutaj zwracam Państwa uwagę, że w naszym kraju na dzień dzisiejszy mamy 3 zawody regulowane, które, kiedy osoba zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, otwiera działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, musi się wpisać do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wszyscy ci, którzy pracują poza działalnością gospodarczą, nie mają takiego obowiązku, ale nie znaczy, że nie mają ryzyk. Natomiast wpisując się do rejestru, generuje się z automatu obowiązek zawarcia obowiązkowego. Głupio to brzmi, ale tak jest, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak jak OC komunikacyjne. I na dzień dzisiejszy lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta to są te zawody, które jeśli prowadzi się w formie działalności gospodarczej, muszą być wpisane do rejestru i muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Minimalna suma gwarancyjna, proszę Państwa, uwaga, minimalna, nikt nie mówi, że nie wolno mieć większej, to jest 75 tysięcy euro na zdarzenie. 75 tysięcy euro na zdarzenie, niezmieniane od kilkunastu lat. W takiej sytuacji jak tutaj 1 000 000 złotych. Podmiot leczniczy zacznie szukać. Jeżeli ma etatowca, który zawinił, to on odpowiada najczęściej do wysokości 3 wynagrodzeń. Natomiast obserwujemy wraz z upływem czasu i ze zmianami w przepisach, że regulacja zawodu i otwarcie zawodu na wpisy do rejestru jako zawód regulowany powoduje, że podmioty wypychają profesjonalistów na działalność. Jesteśmy w procesie tej zmiany u diagnostów. Za chwilę dołączą diagności jako kolejny zawód regulowany. Już wiemy, że będą mieli sumy gwarancyjne, takie jak lekarze, jak pielęgniarki i fizjoterapeuci, 30 tysięcy na zdarzenie, 30 tysięcy euro, 150 tysięcy na wszystkie zdarzenia. W kolejce następne zawody regulowane. Jakbyście Państwo byli właścicielem podmiotu leczniczego i byście mieli takie obciążenie, wartość przedmiotu sporu 1 000 000, szukalibyście Państwo, do kogo regresować to zdarzenie? Sądzę, że odpowiedź znam, bo ja jakbym była właścicielem podmiotu, to nie chciałabym, żeby te szkody rejestrowały się na moim koncie. I tutaj takie szkody też się zdarzają. To jest szkoda. Zachęcam, żebyście Państwo tutaj też jakby mieli świadomość, że nie przyszłam tutaj, żeby Państwa wystraszyć, a świat poza jakby wystąpieniami pani z Inter jest inny. Nie jest. Życie jest troszkę bardziej się komplikuje po pandemii, jeszcze bardziej niż przed pandemią. Jest taka pani mecenas Joanna Budzowska. Ona ma takiego swojego bloga i tam na tego bloga można się zapisać jako osoba fizyczna. I pani mecenas na stronie opisuje sprawy, którymi się zajmuje. To jest zmora towarzystw ubezpieczeniowych. Wiemy, że jak pani mecenas Budzowska prowadzi sprawę, to ona jak lwica walczy, nie odpuści. I to jest sprawa, którą prowadziła pani mecenas Budzowska, naszego klienta. Takie zdarzenia
To jest nieprawdopodobne. Powiem Państwu, że jak jako potencjalna pacjentka czytałam, jak nam opowiadał kolega na naradzie, to musiałam wejść na blog pani mecenas i zobaczyć, że rzeczywiście ona tą szkodę opisała. Lekarz dostał prawo wykonywania zawodu. No taka historia. Proszę Państwa, zapracowanie, stres, dzieją się i takie rzeczy. Na początku wzbudziła ta szkoda mój uśmiech, jak kolega opowiadał, potem przerażenie, potem niedowierzanie. Jako laik stwierdziłam, przepraszam, jak to jest możliwe? No i się dowiedziałam, że to się robi w znieczuleniu i zrozumiałam, tak? No. Może się zdarzyć wszystko. Tutaj uzgodniono warunki ugody. Sąd jest zadowolony, jest ugoda. Nasze towarzystwo uznało odpowiedzialność i wypłaciło zadośćuczynienie. Lekarz był ubezpieczony. Wiem, że na sali przyszli dentyści. Szkody w gabinetach stomatologicznych, chociaż mieliśmy też w historii Inter jeden zgon na fotelu, to jednak szkody są drobniejsze, jest ich więcej. Mamy takie statystyki, że jak są szkody, to one się dzieją u jednego profesjonalisty, więc może nie ma ręki. Są tacy dentyści, którzy bardziej mają rękę i mniej mają rękę. Tak wygląda po naszych statystykach szkodowych. Natomiast zdarza się, że czasem lekarz nie jest Bogiem, może nie zawinić, a coś może pójść nie tak. Na przykład uraz u nieletniej. Tak jak jest to tutaj opisane, rodzice sobie roszczą 5 000 tytułem zadośćuczynienia, ale nie ma winy lekarza. Profesjonalista postąpił zgodnie z procedurami. I takich tutaj pokazuję zdarzeń, w których nie ma winy, na przykład u dentysty, naliczyłam 13 takich głównych. No i proszę sobie wyobrazić, że można mieć ubezpieczenie, a jak nie ma winy, to ubezpieczenie nie zadziała, to OC obowiązkowe. Więc jeżeli będziecie Państwo już na tym etapie, że zaczynacie swoją drogę zawodową, to miejcie Państwo świadomość, że żeby dobrze wybrać ubezpieczenie, to trzeba porozmawiać z kimś, kto się na ubezpieczeniach medycznych zna. A to też w przypadku pośredników wcale nie jest oczywiste. I to jest bardzo ważna sprawa, mieć dobre ubezpieczenie w dzisiejszych czasach, bo inaczej można, płacąc pieniądze na składkę, ciąć jednocześnie gałąź zawodową, na której się siedzi. Bo ubezpieczenie obowiązkowe, tutaj dla porządku jeszcze raz usystematyzuję. Kto musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe w tym kraju? Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, za chwilę również diagnosta laboratoryjny, który prowadzi działalność gospodarczą, oraz podmiot leczniczy. I to już nie musi być osoba fizyczna. Wpisuje się do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i trzeba zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie. Wszyscy profesjonaliści, którzy pracują poza działalnością, to tylko ich dobra wola, ale i też instynkt samozachowawczy, bym powiedziała. Etatowcy troszkę mniej, bo to jednak są 3 wynagrodzenia, natomiast osoby na zleceniu mają taką samą odpowiedzialność kodeksową jak osoby, które mają działalność, a nie ma przepisu, który wymuszałby na nich zawarcie ubezpieczenia. Ale mogą, ten 1 000 000, który tam Państwo widzieliście, on mógł dotyczyć osoby na umowę zleceniu, która nie miała ubezpieczenia. Też tak mogło się zdarzyć. Teraz OC obowiązkowe. Od czego? Jak już ktoś otwiera sobie działalność, wpisał się do rejestru, to jest lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, za chwilę diagnosta. Od czego ono chroni? Mówiąc wprost i najszybciej. Od szkód w pacjencie związanych z leczeniem albo zaniechaniem leczenia. I już. Na co może się ta suma gwarancyjna wyczerpać? Sumy są tak zawierane, że ona jest zawarta na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Czyli zakładając, że lekarz nie myli się codziennie, instynkt podpowiada, żeby brać jak najwyższe sumy na to pierwsze zdarzenie. Bo może się zdarzyć sytuacja, w której potrzeba będzie zrealizować pacjentowi, no i to nie działa tak, chociaż muszę też Państwu powiedzieć, że byłam zdumiona, że jeden z właścicieli podmiotu leczniczego
który miał sprawę w sądzie, był święcie przekonany, że to, że mają sumę gwarancyjną na polisie niską i ona się wyczerpie, to zamyka sprawę, bo przecież mieli polisy. No nie zamyka sprawy, bo jeżeli nie ma sumy gwarancyjnej i jej brakuje, to się realizuje z majątku tego, który jest wskazany do zapłacenia, środki należne poszkodowanemu. Więc lepiej je płacić z polisy niż spoza polisy. Stąd też Towarzystwo Ubezpieczeń nasze jest zainteresowane jak najbardziej, żeby płacić tylko zasadne roszczenia i żeby ta ochrona prawna była pierwszym nawykiem profesjonalisty, jak zaczyna pracę i przychodzi się ubezpieczać. Ale wracając do OC, odszkodowanie, czyli wszelkie koszty leczenia, również prywatnego, również z odsetkami po latach. Widzieliście Państwo roszczenia z 2013. Koszty, leki, świadczenia, rehabilitacje, zadośćuczynienia. Nie ma katalogu zadośćuczynień. Tak jak NNW, następstwa nieszczęśliwych wypadków, za procent uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia są subiektywnym odczuciem osoby poszkodowanej. Oraz renta. No i renta, proszę Państwa, może być płacona do końca życia poszkodowanego. OC obowiązkowe, czyli to minimum, od czego ono nie ochroni, proszę Państwa? Nie ochroni, jeżeli nie ma winy, tak jak u tych dentystów, co pokazywałam, nie ochroni na wypadek szkód, które są bez związku z udzielaniem pomocy medycznej, świadczeń zdrowotnych, nie ochroni przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw pacjenta innych niż prawo do opieki zdrowotnej, prawo do godności, do intymności, prawo do intymności w polskim szpitalu, proszę Państwa. Ciężki temat. Nie pokrywa kosztów porad prawnych, reprezentacji przed sądem, zabiegów medycyny estetycznej, jeżeli nie wynika z leczenia. No i co wtedy? A jeszcze kiedy się przedawniają, proszę Państwa. Przedawnienie tych roszczeń pacjentów nie kończy się wcześniej niż z upływem lat 3 od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się, nie zaistniała szkoda, tylko dowiedział się o szkodzie. Czyli poszedł do innego lekarza na inny zabieg i się dowiedział, że coś go tam gdzieś pobolewa i to może być efekt jakiegoś zdarzenia wcześniejszego. I wtedy się zaczyna ten bieg. A w przypadku osoby małoletniej nie wcześniej niż z upływem lat 2 po tym, jak ona osiągnie pełnoletność. No i teraz tak, ubezpieczenie obowiązkowe to nie jest taka magiczna pigułka na wszystko. Trzeba znaleźć profesjonalistę, który potrafi porozmawiać o ubezpieczeniach medycznych. Od 7 lat z całego serca dbam o to, żeby w Łodzi w Inter tacy byli. Mam wrażenie, że tacy są, jest ich coraz więcej. Mamy też dzisiaj na sali wieloletniego likwidatora szkód. Magda, pokaż się, bo też będziemy mieli takie wątki nieformalne. Madzia opowie Państwu takie szkody, że no, ale działa, uczula na pewne rzeczy. Ubezpieczenie dobrowolne. Na pewno powinni się zainteresować tym osoby, które nie mają działalności, a jednak pracują z pacjentem. I ubezpieczenie dobrowolne w uzgodnieniu z towarzystwem można rozszerzyć o zakresy, których nie ma w ubezpieczeniu obowiązkowym, czyli wszelkie klauzule wykraczające poza OC obowiązkowe, chociażby to naruszenie praw pacjenta niezwiązane z samym świadczeniem i naruszenie praw pacjenta chociażby z medycyną estetyczną, bo tego jest mnóstwo, jest to rosnący rynek, wszyscy chcemy być piękni. No i to tyle z mojej strony. Zachęcam do współpracy. Ja myślę, że jest tutaj olbrzymia przestrzeń chociażby do wspólnej integracji i my tak myślałyśmy, że dobrze by było zrobić wspólną integrację. Będziemy w kontakcie z samorządem w tej sprawie. Ja bardzo dziękuję i jeszcze chciałam tutaj zaprosić na scenę Madzię, bo ona oprócz tego, że jest likwidatorem szkód, aktualnie nieczynnym, nieaktywnym, ale z dużą wiedzą i doświadczeniem, dzisiaj jest również Marysią, sierotką, przedstawi Państwu zwycięzców konkursu. Chciałabym jeszcze uzupełnić tutaj informacje, które przekazała pani dyrektor Agnieszka. Fajnie tu dzisiaj być z wami znowu po raz kolejny. Bardzo dużo dzisiaj było o współpracy i mówiąc tutaj dzisiaj z tej sceny o współpracy,
Ja tą współpracę mogę przyrównać do tego, jak współpracuje się w towarzystwie ubezpieczeniowym. Taka karta pacjenta jest trochę taką podobną kartą do teczki szkodowej. To są dokumenty, z których korzysta wiele osób, począwszy od osoby, która przyjmuje takie zgłoszenie, rejestruje, wypełnia różne tabele, przez osobę, która później tym sprawom się przygląda, przez księgowość, przez prawników. Podobnie pewnie u Was, u Państwa, ta dokumentacja medyczna może przechodzić przez różne działy i różne profesje medyczne mogą zaglądać do tej dokumentacji. Dlatego jak najbardziej wspieramy Państwa we współpracy takiej szerokiej, właśnie tej interprofesjonalnej, interdyscyplinarnej, ponieważ jest to na pewno słuszna droga. Chciałabym tutaj rozstrzygnąć, w zasadzie już rozstrzygnięty został ten konkurs, który polegał na, już tutaj sobie się zapoznam, polegał na opisaniu, jak powinny wyglądać idealne zajęcia dydaktyczne. Bardzo fajny pomysł i mam nagrodzonych pierwsze 3 osoby. Poproszę, jeśli są obecne na sali, pan Erwin Grzegorczak, pani Kinga Żmuda i pan Kuba Wrocławski. To są 3 osoby, które zdobyły pierwsze 3 miejsca. Bardzo serdecznie gratuluję. Będą wręczone nagrody Interpolski. Są to butelki termiczne, bardzo polecam, sama taką też posiadam. Jeszcze mamy 7 osób wyróżnionych. Poproszę również Karasu Staniszewska, pani Karolina Milanowska, pan Antoni Raciborski-Króla, pan Patryk Wróblewski, pani Hanna Frankenstein, pani Pola Pałka i pan Marcel Majewski. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i do zobaczenia na kolejnych Państwa spotkaniach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za interesujący wykład i za konkurs. Jak to powiadają, przezorny zawsze ubezpieczony. Szanowni Państwo, chciałabym teraz zaprosić na przerwę obiadową i widzimy się ponownie za 40 minut.
Ostatni panel konferencji Wiem Więcej, Forum Innowacji Edukacji Medycznej. I teraz dochodzimy do naprawdę ważnego tematu, oczywiście nie ujmując poprzednim, ale myślę, że do tematu, z którym niestety prawie każdy z nas kiedyś się zetknął. Będzie to debata na temat działań przeciwmobbingowych w zakresie studentów kierunków medycznych oraz konieczności zmian. W dyskusji wezmą udział pani profesor Anna Paprocka, kierowniczka Zakładu Etyki Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pani dr Jagoda Hoffman-Hutna, członkini Fundacji Polki w Medycynie, pani profesor Urszula Demkow, kierowniczka Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, redaktor naczelna czasopisma Central European Journal of Immunology, pani dr Magdalena Wyżykowska, członkini zarządu Fundacji Kobiety w Chirurgii, pani dr Diana Olczyk, rezydentka chirurgii ogólnej, członkini Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przewodnicząca Koła Młodych Lekarzy, pan Dariusz Drużyński, przedstawiciel Fundacji Nie Widać po mnie, pani Aleksandra Drzymcicka, przewodnicząca Samorządu Studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panel prowadzić będzie Anastazja Kruchlewska, która jest członkiem Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Dobrze, Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny panel dyskusyjny. Jest to istotne spotkanie, które skupia uwagę na kwestiach nie tylko związanych z nauką, ale także bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego studentów na kierunkach medycznych. Kierunki medyczne to jedna z najbardziej wymagających i stresujących ścieżek edukacyjnych. Studenci często doświadczają presji związanej z nauką, zajęciami klinicznymi i odpowiedzialnością, jaką ponoszą w przyszłym zawodzie. W związku z tym konieczne jest zrozumienie i skonfrontowanie się z problemem mobbingu oraz działań dyskryminacyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i wyniki naukowe studentów. Pierwsze pytanie będzie do naszej członkini KWSM-u. Olu, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstała instytucja Rzecznika Zaufania. Czy mogłabyś przybliżyć nam ideę tej roli oraz potrzeby, które były tłem dla utworzenia tej funkcji w społeczności studentów? Czy samorząd aktywnie brał udział w tym procesie? Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję również za to pytanie. To ja może zacznę od końca tego pytania. Czy samorząd aktywnie brał udział właśnie w tworzeniu tej funkcji na naszym uniwersytecie? Tutaj odpowiedź oczywiście brzmi tak. Uczelniany Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był tak naprawdę inicjatorem powołania tej funkcji, jaką jest Rzecznik Zaufania. To właśnie z naszej inicjatywy zostali powołani tacy przedstawiciele studentów ze wszystkich 3 wydziałów, zarówno z Wydziału Lekarskiego, z Wydziału Nauk o Zdrowiu i z Wydziału Farmaceutycznego. Jeśli chodzi o rolę rzecznika, jest to tak naprawdę reprezentowanie nas, studentów, przed władzami uczelni, ale też przed innymi możliwościami, z których możemy korzystać, aby zapobiegać sytuacjom związanym z dyskryminacją, molestowaniem seksualnym, naruszaniem dóbr osobistych, ale również też jeśli chodzi o nieetyczne zachowanie w samym procesie dydaktycznym. Tutaj rolą rzecznika tak naprawdę może być też samo bycie mediatorem w wielu przypadkach, w wielu konfliktach. Jest to taka osoba, która powinna być bezstronna, powinna umieć moderować tą dyskusję i właśnie załagodzić konflikt, który może tak naprawdę przybierać różne postacie, bo my tutaj mówimy o sytuacjach pomiędzy studentami a studentami, studentami a dydaktykami. No i jakby ta funkcja ma po prostu poprawiać tą komunikację w zakresie studentów,
nauczycieli akademickich i samych władz uczelni. Bardzo dziękujemy, Olu. Następne pytanie kieruję do pani profesor Paprockiej-Lipińskiej. Czy pani profesor zdaniem w przeciągu ostatnich lat coś zmieniło się w działaniach antydyskryminacyjnych na uczelniach medycznych? Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że podziękuję serdecznie za to, że zostałam zaproszona tutaj. Dziękuję też studentom z naszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, ponieważ jestem w gronie tych rzeczników zaufania z ramienia Wydziału Lekarskiego. I muszę powiedzieć, że tak, zmieniło się, może to są drobne kroki, bo zaczęliśmy od diagnozy. Problem przede wszystkim został zauważony, zgłoszony przez studentów, pojawiło się wiele smutnych spraw na różnych uczelniach medycznych. I było to powodem do tworzenia pewnych struktur, które miały na celu prowadzenie działań profilaktycznych, zapobieganie, ale też i, można powiedzieć, rozliczanie takich zachowań. I na przykład w strukturach naszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstała komisja, która teraz zmieniła nazwę, nazywa się Komisją do Spraw Przeciwdziałania Nieetycznym Zachowaniom wobec Studentów i Doktorantów. Ale było to ciało takie oficjalne, tak? Czyli student musiał być na tyle zdeterminowany, żeby rzeczywiście podjąć jakieś kroki i nie zawsze jest to łatwe. Trzeba zauważyć, że tworzymy społeczność akademicką złożoną z dorosłych osób, prawda? Są osoby dojrzałe, czyli wykładowcy i osoby bardzo młode, ale również dorosłe. I często dzieli nas nawet różnica pokolenia albo czasami nawet dwóch. I okazuje się, że jest wiele takich spraw, które może nie nadają się od razu do zgłoszenia do komisji, ale wynikają z tego, że może ktoś zupełnie inaczej postrzega różne sytuacje. Pojawiają się emocje i czasami wystarczy po prostu rozmowa. Rozmowa, nakreślenie, rozmowa też z osobą, która ma dystans emocjonalny do sytuacji i może okazać się, że na przykład wcale nie ma złej woli po obu stronach, tylko gdzieś jakieś nieporozumienie. I w moim odczuciu to się zmienia na dobre, że widzimy taką przestrzeń i staramy się przeciwdziałać, a jednocześnie dajemy studentowi też taką możliwość zareagowania, tak, albo zgłoszenia. I muszę Państwu powiedzieć, że z ciekawością przysłuchiwałam się całej tej konferencji. Jest to dla mnie naprawdę, no można powiedzieć, takie uzupełniające doświadczenie. Wysłuchałam tego wystąpienia na temat karty potrzeb studentów i z wieloma postulatami absolutnie się zgadzam i bardzo podobał mi się ten postulat, który zgłosiliście Państwo, że należy kształcić w różnych obszarach, nie tylko w klinikach. I to jest zdecydowanie w mojej opinii, no bo patrzę przez pryzmat również swojej własnej praktyki lekarskiej, to jest niezwykle cenna kwestia, która do tej pory nie była wyartykułowana. Także nie schodząc, że tak powiem, z odpowiedzi na Pani pytanie, reasumując, tak, w mojej opinii zmienia się na korzyść, może to są na razie drobne kroki, ale wydaje mi się, że skierowane w dobrym kierunku. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Pani profesor Urszula Demkow, jest pani pełnomocnikiem rektora do spraw równego traktowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Co pani zdaniem powinno być w standardach równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji obowiązujących w obszarze szkolnictwa wyższego oraz jakie realne działania pomocowe uczelnia powinna zapewnić systemowo? Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że widzę tyle młodych twarzy. No i bardzo mi miło uczestniczyć w tej debacie. Przepraszam za moją kurtkę, ale jakaś grypa mnie dopadła, a mimo wszystko starałam się do Was dotrzeć. I teraz odpowiadając już na zadane pytanie, ja się bardzo cieszę, że taka funkcja, jaką mnie powierzono, czyli funkcja pełnomocnika do spraw równości, powstała na naszych uczelniach i że wszystkie uczelnie wdrażają plany równościowe
To działanie zostało wymuszone przez Komisję Europejską i przez prawo międzynarodowe. Wszystkie uczelnie muszą mieć plan równości płci albo w ogóle plan równości i w związku z tym to pociąga za sobą konkretne konsekwencje. Po pierwsze, tak jak już tutaj moja przedmówczyni powiedziała, że zaczyna się z reguły od diagnozy i do tego stosuje się odpowiednie narzędzia, aby ocenić, jakie problemy istnieją na danej uczelni. Ja mogę osobiście powiedzieć tak, że ja jestem z wykształcenia lekarzem i takie sprawy związane z socjologią no, nie były dla mnie jakoś mi szczególnie bliskie z powodu mojego wykształcenia. Natomiast w momencie, kiedy zajęłam się tym tematem, naprawdę okazało się, że jest to bardzo pasjonująca dziedzina i że bardzo wiele tutaj się da zrobić. I tutaj rzeczywiście problem ma różne twarze, bo po pierwsze to są takie patologiczne działania jak mobbing czy molestowanie, ale to są również innego typu działania typu dyskryminacja, na przykład dyskryminacja ze względu na płeć. I działanie z szeregu stereotypów i barier, które dotyczą w naszym społeczeństwie głównie kobiet. Więc tutaj z jednej strony mamy kobiety i ich, prawda, i stereotypy, bariery. I niestety ktoś powiedział, że prawdziwą równość między kobietami a mężczyznami osiągniemy za 276 lat. No to trochę słabo, prawda? Ale generalnie no, należy do tych działań, te działania równościowe wdrażać. A z drugiej strony takie no, już typowo patologiczne zjawiska jak mobbing czy molestowanie, również trzeba te zjawiska nagłaśniać i z nimi walczyć. Pierwszym krokiem jest diagnoza, czyli rozpoznanie problemu, a następnie wdrożenie odpowiedniego planu postępowania, jak te zjawiska ograniczać, jak postępować w przypadku zaistnienia takich zjawisk, gdzie się ma zgłosić ofiara i co zrobić ze sprawcą. I takie plany też powinny zawierać pewne mierniki, abyśmy mogli monitorować wdrażanie tego planu i obserwować, czy są zmiany na lepsze. I te działania mogą i powinny być wielokierunkowe, od takich najprostszych działań komunikacyjnych. Na przykład w naszej ankiecie bardzo wielu studentów wypowiedziało się, bardzo wiele osób, to nie tylko studenci, ale wielu członków wspólnoty akademickiej skarżyło się, że głównym problemem są jakieś takie żarciki o podtekstach seksistowskich, jakieś takie niechciane skracanie dystansu, czy prawda, zbyt poufałe komentarze. I to już taki pierwszy krok, żeby zwrócić uwagę całej społeczności akademickiej, że to jest niestosowne, prawda, że niektóre osoby mogą to źle odebrać i sobie nie życzyć takich zachowań. Takie zachowania już poważniejsze, jak naruszanie, prawda, naruszanie czyjejś przestrzeni osobistej, niechciane dotykanie czy propozycje o charakterze seksualnym, no to wymagają już poważniejszych działań. I też taka osoba, która jest ofiarą takich działań, powinna mieć możliwość zgłoszenia się i uczelnia powinna odpowiednio reagować, pomagać takiej osobie. A jeśli chodzi o te działania takie typowo równościowe, no to należy znosić bariery i wprowadzać różne udogodnienia dla kobiet. Ta różnica zaczyna się pojawiać szczególnie wtedy między mężczyznami a kobietami, kiedy kobiety zostają matkami i wtedy, prawda, zostają troszeczkę w tyle za mężczyznami. Jest im trudniej pogodzić macierzyństwo z karierą zawodową niż mężczyznom. I dlatego należy wprowadzić różnego typu działania, które by dawały kobietom równe szanse. No i już na koniec mogę powiedzieć tak, że generalnie musimy budować świat,
w którym potencjał każdego człowieka będzie maksymalnie wykorzystany i każdy będzie miał takie same szanse. Dlatego, że jeżeli ktoś jest mobbingowany, molestowany, dyskryminowany, to ta osoba jej potencjał nie będzie wykorzystany. Ta osoba będzie walczyć ze światem o swoją godność, o szacunek dla siebie, ale nie będzie wykorzystywać swojego potencjału właściwie, na przykład dla rozwoju uczelni. Dlatego z tego powodu te zagadnienia równościowe są tak istotne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. No i zostając w temacie dyskryminacji płciowej, następne pytanie będzie do dr Jagody Hoffman, czyli reprezentantki Fundacji Polki w Medycynie. Skąd pomysł na stworzenie Fundacji Polki w Medycynie i działalność w takim obszarze? Dzień dobry Państwu, ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając na pytanie, pomysł powstał na bazie osobistych doświadczeń naszej prezeski, lekarki Małgorzaty Osmoli, która studiując na kierunku medycznym i później pracując jako lekarka, wielokrotnie doświadczała, czy też była świadkiem różnych takich dyskryminacyjnych, przemocowych zachowań. Mogłoby się wydawać, i mam wrażenie, że niektórym osobom tak się wydaje, że temat dyskryminacji kobiet nie jest jakimś takim istotnym tematem. Być może my wszyscy, jak tutaj siedzimy, zdajemy sobie sprawę z jego wagi, ale działając w fundacji nie jeden już raz usłyszałyśmy takie pytania, po co my właściwie jesteśmy? Przecież kobietom w medycynie nie dzieje się żadna krzywda. No i nie do końca jest to prawda, ponieważ jednym z naszych głównych działań jest właśnie praca nad zagadnieniami dotyczącymi dyskryminacji. Opracowywałyśmy m.in. raport razem z portalem Remedium, wtedy jeszcze będąc młodym lekarzem, właśnie na temat dyskryminacji kobiet w medycynie i wyniki były zatrważające, ponieważ okazało się, że ponad 80% naszych respondentek, a zebraliśmy około 1300 odpowiedzi, uważa właśnie zachowania dyskryminacyjne za istotny problem w polskiej ochronie zdrowia. Zdecydowana większość, bo 90% doświadczyło tej dyskryminacji już w czasie studiów medycznych. I to są zachowania różnej wagi, tak jak powiedziała pani profesor, ponieważ mówimy tutaj zarówno już o takich bardzo patologicznych sytuacjach związanych na przykład z molestowaniem seksualnym, ale dyskryminacja to jest również na przykład aktywne zniechęcanie kobiet do wykonywania pewnych specjalizacji. Myślę, że każda osoba, która studiuje kierunek medyczny, niejednokrotnie była świadkiem jakiejś takiej sytuacji, w której pojawiają się komentarze, że na przykład kobiety nie powinny pracować w specjalizacjach zabiegowych. Ponieważ mamy reprezentanta kobiet w chirurgii, to myślę, że ten temat będzie jeszcze poruszony, ale to są również innego typu komentarze dotyczące wyglądu, fizjonomii, które przez niektóre osoby mogą być traktowane jako komplement, ale wcale takim komplementem nie są. I my działamy też nie tylko w zakresie badań nad dyskryminacją, ale my też tworzymy społeczność kobiet, miejsce, w którym kobiety, polskie medyczki mogą się czuć bezpiecznie, mogą też do nas adresować swoje problemy, ponieważ oferujemy bezpłatne konsultacje prawne, ale prowadzimy też takie działania, które mają na celu pomaganie kobietom w realizacji ich zawodowych marzeń, planów, na przykład po urlopach macierzyńskich. Prowadzimy też edukację prozdrowotną, a więc prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania, mające na celu to, żeby kobietom w medycynie żyło i pracowało się lepiej. Dziękujemy bardzo. Doktor Olczyk. Często jako studenci jesteśmy świadkami mobbingu pomiędzy nauczycielami akademickimi i pracownikami klinicznymi. Jak możemy reagować w takiej sytuacji? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja ze swojej strony chciałabym podziękować, dlatego że, takie dwa słowa jeszcze, dlatego że tak jak jesteście studentami, jesteście w pewnym gronie tutaj i macie rzeczników i wiecie o tym, do kogo się zwrócić z problemami, tak
młodzi lekarze już nie wiedzą, że istnieje dalej samorząd lekarski, że ten samorząd naprawdę funkcjonuje i że my dalej występujemy w roli takiego głosu medyków. W związku z tym będę Was oczywiście jeszcze w dalszej konwersacji zachęcała do tego, że jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem, to samorząd lekarski istnieje i działa w Waszym imieniu. To nie jest tak, że wychodząc z uniwersytetu jesteście pozostawieni sami sobie, bo często lekarze niestety mają takie wrażenie, ponieważ idziecie do mniejszych szpitali, niekoniecznie klinicznych, stomatolodzy w ogóle pracują w pojedynczych jednostkach, więc nie czujecie się tak zaopiekowani, natomiast no, my funkcjonujemy i zawsze chciałabym, żebyście po prostu już na etapie studiów wiedzieli, że dalej istnieje samorząd i dalej jest ktoś, kto będzie Wam pomagał i kto się Wami opiekował. Natomiast jeżeli chodzi o same objawy mobbingu wśród, jakby jeżeli Wy jesteście świadkami, to chciałabym Wam uświadomić też z perspektywy lekarza, który pracuje, że dla Was jakby definicja mobbingu i to, że ktoś jest mobbingowany, jest oczywiste. Natomiast niekoniecznie jest to tak oczywiste z perspektywy osoby, która pracuje na oddziale. Niekoniecznie ta osoba jest świadoma tego, że jest mobbingowana po prostu. Ja pracuję na oddziale chirurgicznym, jestem rezydentką chirurgii ogólnej i u nas funkcjonuje coś takiego jak tak zwane stare chirurgiczne wychowanie, czyli takie twarde wychowanie i to, co dla Was jest oczywiste, że to jest sytuacja, która nie powinna się zdarzać, ale dla osób, które pracują i funkcjonują na co dzień w takiej sytuacji, niekoniecznie jest to oczywiste. Więc jeżeli jesteście świadkami, to niekoniecznie musi tak być, że osoba, która jest mobbingowana, zdaje sobie po prostu z tego sprawę. To się na szczęście mocno zmienia, ale jest bardzo różnie na oddziałach. Myślę, że to, co byłoby fajnie w idealnym świecie tak naprawdę, dobre byłoby, jeżeli jesteście świadkami, oczywiście, żebyście reagowali od razu. Natomiast no ja oczywiście mam świadomość tego, że na studiach przy takim dystansie, który jest między studentami a wykładowcami i profesorami, jest to raczej trudne reagowanie rzeczywiście na bieżąco, stąd fantastycznie, że jest taka funkcja rzecznika i myślę, że dla tej osoby, która sama może niekoniecznie miałaby na tyle odwagi, żeby wystąpić, fajnie byłoby, gdybyście mogli rzeczywiście zwrócić na to uwagę, chociażby anonimowo, bo to nie jest tak, że gdzieś tam zarządzający zawsze sobie zdają z tego sprawę, bo oni tego po prostu nie wiedzą jak funkcjonują niektórzy wykładowcy. Więc dobrze byłoby, żebyście gdzieś tam ze swojej perspektywy po prostu zadziałali. Dobrze byłoby, żebyście byli też wsparciem dla tego wykładowcy, bo to oczywiście zależy, w którym miejscu jest ta mobbingowana osoba. Natomiast pamiętajcie, że jako lekarz, jako dydaktyk, nauczyciel akademicki, będąc mobbingowanym, my jesteśmy w takim fatalnym miejscu, bo z jednej strony przeżywamy ten moment, natomiast z drugiej strony widzimy, że Wy na nas patrzycie, więc dla nas jest to podwójna trauma, widząc i profesora, natomiast z drugiej strony studentów. Myślę, że fajnie byłoby, gdybyście zareagowali i gdzieś tam jakieś słowa wsparcia takiemu dydaktykowi też po prostu udzielili. Natomiast mówię, jakby fajnie, że jest taka funkcja rzecznika i że rzeczywiście gdzieś aktywnie trzeba, natomiast no, musicie po prostu reagować, musicie pomóc, musicie zgłaszać, bo niekoniecznie wyjdzie to po prostu od osoby mobbingowanej, tak z perspektywy lekarza i z perspektywy osoby, która pracuje. Dziękujemy. Na pewno będziemy starać się u nas wdrażać te rady w życie. Następnie pan Dariusz Drożyński, Fundacja Nie Widać Po Mnie. Jakie mogą być pierwsze oznaki problemów ze zdrowiem psychicznym u studentów kierunków medycznych i jak możemy je zauważyć, aby jak najszybciej móc wdrożyć działania pomocowe i interwencyjne? To jest bardzo szeroki temat. Dziękuję na początek za zaproszenie naszej fundacji w imieniu pani prezes naszej fundacji. Chciałbym podziękować jeszcze raz za zaproszenie i obecność. Dużo mówimy o mobbingu, o czymś, co powoduje, że zostajemy sami, że zaczynamy zamykać się w sobie. Mobbing i różnego rodzaju działania, które doprowadzają nas do zamknięcia i wycofania, powodują, że zaczynamy, tak jak w nazwie naszej fundacji, nie widać po mnie. Nie widać po mnie depresji, nie widać po mnie obniżonego nastroju, nie widać po mnie również zaburzeń, do których możemy się doprowadzić właśnie w ten sposób. Nasza fundacja 2 lata temu, w momencie, kiedy bardzo mocno na rynku
zaburzył funkcjonowanie kadry medycznej COVID, postanowiła stworzyć program Wyspa. Program, który ma na celu przede wszystkim pomoc kryzysową wszystkim przedstawicielom zawodów medycznych. Tak naprawdę COVID tylko i wyłącznie pogłębił możliwości obniżenia nastroju i depresji oraz doprowadził do wypalenia zawodowego wiele profesjonalnych osób. Według naszych badań, naszej fundacji, nie widać po mnie, 50% studentów zawodów medycznych, medycyny już ma wypalenie zawodowe na samym początku. I tutaj powstał właśnie ten program, który ma na celu pomoc psychologiczną, żebyście Państwo nie zostali sami, żebyście tak naprawdę mogli skorzystać z pomocy i żebyście mogli iść i dalej kontynuować swoją pasję, jaką jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego. Od połowy sierpnia tego roku powstał program ministerialny, który ma na celu pomoc właśnie kryzysową lekarzom i zawodów medycznych, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym zawodom medycznych oraz niemedycznych związanych z kadrą medyczną. Ten program jest do 30 listopada tego roku, a materiały, które będą na portalu, będą znajdowały się do 30 czerwca 2024 roku. To, co jest bardzo fajne, znajdziecie tam Państwo dużo wskazówek na tym, jak reagować, jak przeciwdziałać stresowi, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, jak zacząć komunikować swoje potrzeby i jak zadbać o siebie, ażeby móc w przyszłości wykonywać z pasją to, co wybraliście. Bo jednak studia medyczne są bardzo trudne i ogrom pracy, którą musicie włożyć, często jest tak duży, że presja, którą dodatkowo jesteście poddawani, powoduje, że część z Was rezygnuje z zawodu, który jest niezwykle potrzebny, istotny dla innych ludzi, dla dobra innych ludzi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, wydaje mi się, że rzeczywiście jest to prawda i próbując tak naprawdę uczyć się, jak dbać o zdrowie innych, zaniedbujemy to swoje zdrowie, w szczególności psychiczne. Pani profesor Anna Paprocka-Lipińska. Co pani profesor uważa o etyce zawodowej osób dopuszczających się działań mobbingujących i dyskryminujących w środowisku medycznym? Czy sposób, w jaki traktują swoich współpracowników i studentów, powinny mieć wpływ na ich prawo do wykonywania zawodu? Czy może bardziej liberalnymi metodami powinniśmy dążyć do poprawy ich zachowania? Na tak postawione pytania oczywiście nie można powiedzieć inaczej niż należy głęboko potępić takie zachowanie i tylko jest pytanie, jakie możemy wdrożyć kroki, żeby po pierwsze zwrócić uwagę takiej osobie, tak, i ją potem rozliczyć, to w zależności od tego, jakiego typu jest to zachowanie. I teraz tak, jeżeli chodzi o postępowanie wobec studentów, to chciałam zauważyć, to już było powiedziane w poprzednim panelu dotyczącym jakości kształcenia. Zwróćcie Państwo uwagę, że na uczelni medycznej każdy jest zatrudniony, niezależnie od wykształcenia, jako nauczyciel akademicki, nie jako lekarz. I też chciałam uświadomić Państwu, że wiele osób rozważa jednak rezygnację z funkcji dydaktycznej, ponieważ zatrudnienie jako lekarz w obojętnie jakiej innej placówce wiąże się oczywiście od razu ze zwiększoną gratyfikacją finansową, także na marginesie. I teraz w tej relacji wykładowca-student nie możemy mówić tutaj w ogóle o prawie wykonywania zawodu, to jest nie ten poziom odpowiedzialności. Możemy wdrożyć postępowanie aż do postępowania dyscyplinarnego, tak jak jest to rozwiązane na uczelni. Tak? Jest rzecznik dyscyplinarny, jest komisja dyscyplinarna, jest decyzja rektorska. To są kolejne kroki, tylko trzeba zareagować po pierwsze, nie przyzwalać na tego typu zachowanie i wdrożyć te kroki, które są konieczne do tego, żeby takie zachowanie nie powtarzało się. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, na przykład starszy kolega już w zespole i młodszy lekarz,
W kodeksie etyki lekarskiej jest zapis o tym, że właśnie lekarze z takim wyższym doświadczeniem, tak, pełniący funkcje kierownicze powinni dbać o swój personel podległy. Także nie mam tutaj wiedzy do końca, ale tu pani doktor z samorządu lekarskiego pewnie będzie umiała odpowiedzieć na to pytanie, czy my możemy tutaj wdrożyć jakieś postępowanie, może do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej i ostatecznie do sądu lekarskiego, tak? Jeżeli są to rzeczywiście zachowania mające znamiona przestępstwa, bo jeżeli mówimy o molestowaniu czy mobbingu, no to są już, to trudno powiedzieć, że to są zachowania nieetyczne, tu już jest zdecydowanie inny kaliber jakby konsekwencji za tego typu postępowanie naganne. Jeszcze raz podkreślam, żeby to było jasne. Dziękujemy bardzo. Może pani doktor chciałaby się wypowiedzieć? Tak, oczywiście, jak najbardziej. W samorządzie lekarskim funkcjonują takie instytucje jak Komisja Etyki Lekarskiej czy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, w ostateczności sąd lekarski. My traktujemy zawsze bardzo poważnie takie zgłoszenia i każdy lekarz jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki lekarskiej. My żyjący tym kodeksem jako samorząd, żyjący tym na co dzień, bardzo poważnie traktujemy wszystkie takie zgłoszenia. Funkcjonuje w Izbie też pomoc prawna dla lekarzy. W każdym momencie tak naprawdę można się zwrócić. Niekoniecznie musicie wiedzieć, jak to wygląda z funkcji prawnej, natomiast od strony prawnej, natomiast jest mecenas, który pomaga. Jeżeli okaże się, że jest taka potrzeba, to jak najbardziej w Izbie istnieje instytucja, która pomoże przypomnieć takiemu lekarzowi, czym jest kodeks etyki lekarskiej. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo i pani profesor, i pani doktor za uzupełnienie. Teraz pani profesor Urszula Demkow. Jakie pani zdaniem są konkretne działania, które mogą pomóc w eliminacji skutków naruszania zasad równego traktowania członków społeczności akademickiej oraz jakie wprowadzić u siebie na uczelniach? No więc jest cały szereg takich działań, które można wprowadzić. Po pierwsze, można wykorzystać do tego stronę uczelni, gdzie można zamieszczać różne teksty o charakterze antydyskryminacyjnym. Poza tym można, a nawet powinno się wprowadzić obowiązkowe szkolenia antymobbingowe, antydyskryminacyjne, którym powinien podlegać każdy pracownik, a szczególnie kierownik. Jeżeli ktoś podejmuje funkcję kierowniczą, nie każdy potrafi kierować zasobami ludzkimi, niektórzy mają takie zdolności wrodzone, a niektórzy po prostu potrzebują szkolenia, żeby wiedzieć, jak takim zespołem zarządzać i czego się wystrzegać, prawda, jakich zachowań się wystrzegać. Także ta kolejna rzecz to są takie obowiązkowe szkolenia. Poza tym warto wprowadzić treści równościowe do programów nauczania. Chociażby jeden wykład o prawach człowieka, dlatego że pewne kwestie równościowe to są po prostu prawa człowieka. Wszyscy jesteśmy tacy sami wobec prawa i powinniśmy mieć takie samo prawo do szacunku, do rozwoju, do osiągania sukcesów zawodowych. Więc chociażby taki jeden wykład o prawach człowieka, prawda, zapisy równościowe to są elementem naprawdę podstawowych, bardzo podstawowych praw. I myślę, że warto sobie i innym też to uświadomić już od początku studiów, prawda, zarówno przyszłym studentom i przyszłym pracownikom, ale także kadrze akademickiej. To jest kolejna sprawa. Myślę, że im więcej też się rozmawia i do przestrzeni publicznej dostaje się różnych informacji o treściach równościowych, to tym lepiej, prawda? Bo bardzo wiele osób wielu rzeczy sobie po prostu nie uświadamia. Nie uświadamia sobie wiele osób, na przykład jak funkcjonują stereotypy. Kobieta ma być miła, uśmiechnięta, opiekuńcza, a mężczyzna to ten, co rusza na polowania, prawda, i zdobywa coś, prawda. Jeżeli kobieta
jest ambitna, to jest oceniane negatywnie. My jesteśmy, jeśli chodzi o nasz kraj, dosyć do tyłu w stosunku do, jeśli chodzi o badania socjologiczne dotyczące zagadnień równościowych. W Stanach powstawały takie pionierskie badania. Ja, kiedy zaczęłam działalność jako pełnomocnik rektora, uświadomiłam sobie, jak mała jest moja wiedza. Prawda? Ja zawsze byłam wychowana w takim, no jesteś kobietą, no to masz urodzić dzieci, prawda, prowadzić dom, a kariera jest tylko takim dodatkiem, jeżeli ci się uda, to fajnie, ale niekoniecznie, prawda? I to jest złe myślenie. I skąd ono się bierze i jak walczyć z tymi stereotypami, to jest również bardzo, bardzo, bardzo ważny kawałek wiedzy. Szczególnie muszę powiedzieć, że bardzo małą świadomość mają niestety mężczyźni. Oni pewnych zjawisk nie dostrzegają. Uważają, że jeżeli oni sami nie zachowują się niewłaściwie w stosunku do kobiety, no to już wszystko jest w porządku i w zasadzie dlaczego coś tutaj zmieniać i poprawiać. Natomiast jakoś tak w latach chyba bodajże 90. najbardziej wpływowe kobiety Ameryki, do których należała Hillary Clinton, Melinda Gates, Madeleine Albright, Sheryl Sandberg, która była dyrektorem zarządzającym Facebooka, wtedy jak Facebook był u szczytu swojej popularności, czyli naprawdę te top kobiety założyły sobie taką grupę, których celem było właśnie promowanie kobiet i przebijanie tych szklanych sufitów. I oparły się na bardzo wielu badaniach socjologicznych, które pokazywały, jak to działa i skąd się biorą te stereotypy i skąd się biorą te bariery i jak z nimi walczyć. I to, ja nie mam czasu tutaj robić wykładów socjologii, ale to jest cała ogromna wiedza i prawda, promocja tej wiedzy i pokazywanie, dlaczego prawdziwa równość jest ważna, jak to pomaga jakby w rozwoju każdej instytucji, której ona zapanuje, to myślę, że to jest kluczowe, żeby też taką wiedzę promować i gdzieś sobie to i innym uświadamiać. I tutaj na koniec chciałabym podkreślić jedną rzecz, że ja zawsze mówię, że po Madeleine Albright powtarzam, że w piekle jest zarezerwowane specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. A więc my same powinniśmy się wspierać, prawda? My same, ja mam same asystentki, prawda, w swoim zakładzie, który prowadzę i moje dziewczyny wspieram, ale jakbym była chirurgiem i miałabym przy sobie kobiety, które chciałyby być chirurżkami, również dostałyby ogromne wsparcie, więc myślę, że to jest też ważne, żebyśmy się wspierały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i na pewno wszyscy mamy tutaj nadzieję, że zmiany nadchodzą i będziemy wszystkie się wspierać. Pan Dariusz Drożeński. Państwa fundacja wprowadziła konsultacje psychologiczne uwzględniające studentów kierunków medycznych. Czy Pana zdaniem może być to forma pomocy ofiarom mobbingu? Myślę, że na to pytanie jednoznaczna odpowiedź tak byłaby zamknięciem tematu i można byłoby już zamknąć w ogóle dyskusję. Jednakże myślę, że ze wszystkimi sprawami psychologicznymi a problemami na co dzień, myślę, że psychologia jest taką fajną dziedziną nauki, która jest bardzo często pomijana. Psychologia jest dziedziną nauki, która pozwala na to, żebyśmy mogli nauczyć się zadbać o swoje granice. Tak jak pani profesor powiedziała, granice kobiet, żeby nie były mobbingowane, odsuwane, żeby mogły wiedzieć i powiedzieć sobie, że też mają prawo. Tak samo mężczyźni, jak i kobiety, wszyscy mamy równe prawa. I może to patetycznie zbyt zabrzmi, ale te równe prawa warto egzekwować, a nie kłaniać się i uciekać i tak naprawdę zostawać odepchniętym. Warto walczyć o swoje, o to, żeby móc być i robić to, co się naprawdę czuje i to, co się chce robić. W naszej fundacji
mamy ten program, którym możemy objąć opieki studentów od drugiego roku, czyli studentów, którzy albo mają doświadczenia z wolontariatem, albo mają doświadczenia ze stażem lekarskim, dlatego że często jest tak, że uczymy się na uczelni, mamy bardzo dużo materiału, którego możemy sobie przyswoić i możemy sobie z niego korzystać, pomagając pacjentom, ale w bezpośredniej konfrontacji z pacjentem często dochodzi element stresu, czy mi się uda, czy jednak pacjent nie będzie agresywny, czy nie nadużyje moich granic, czy też mnie nie zlekceważy jako młodego studenta, lekarza, stażysty. I tutaj jest, w naszej fundacji mamy 4 konsultacje psychologiczne, żeby uchronić Państwa żeby nie zostawiać też Państwa samych z problemem, którym borykamy się na co dzień, czyli tak naprawdę z odrzuceniem, z dyskryminacją i również z mobbingiem. Także odpowiedź tak, myślę, byłaby w porządku tutaj. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani doktor Jagoda Hoffman. Czy instytucje publiczne i uczelnie medyczne nie zapewniają adekwatnej ochrony kobiet w medycynie? Myślę, że byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że absolutnie nie, ale z drugiej strony, gdyby było bardzo dobrze, to też nie musielibyśmy się dzisiaj spotykać. Więc ta odpowiedź leży gdzieś po środku, bo rzeczywiście widać zmiany i o tych zmianach zresztą też przecież dzisiaj tutaj mówimy. Słuchając ich, pomyślałam sobie, że bardzo wiele zmieniło się w krótkim czasie, bo kiedy zaczynałam studia medyczne 6 lat temu, bo jestem świeżo upieczoną lekarką, to mam wrażenie, że naprawdę nie mówiło się o tym tak dużo jak teraz i nie powstawały dedykowane tym kwestiom stanowiska, programy, takie formalne ścieżki, które pozwalają z tym problemem walczyć. Także na pewno zmiana jest ogromna i bardzo się cieszę, zarówno prywatnie, jak i w imieniu naszej fundacji, że rzeczywiście te zmiany mają miejsce. Natomiast to, co myślę jest też istotne, to, żeby one działy się też z tej drugiej strony. O tym była już dzisiaj mowa, żeby w ogóle rozpoznawać te działania właśnie mobbingowe, dyskryminacyjne, bo mam wrażenie, że często nie mamy ich świadomości. No i w tym właśnie potrzebna jest edukacja, czyli to, czym my się też zajmujemy, ponieważ organizujemy na przykład takie cykliczne już w zasadzie spotkania, poranki mentoringowe i podczas nich zazwyczaj mamy wykład właśnie z zakresu prawa, podczas którego współpracująca z nami pani mecenas mówi o tym, co jest łamaniem tego prawa i jak na to łamanie prawa reagować. I wiemy z relacji uczestniczek naszych wydarzeń, że dla wielu z nich to są zupełnie nowe informacje, że były zachowania, które ich dotykały i z którymi nie czuły się komfortowo, ale też nie wiedziały do końca, co z nimi zrobić, bo bardzo często pojawia się w głowie taka myśl, że może to ja przesadzam, może nadmiernie reaguję i w związku z tym ta reakcja się nie pojawia. Także myślę, że bardzo ważne jest edukowanie, żebyśmy korzystali z tego, co te instytucje zaczynają nam proponować, bo jeżeli z tego nie skorzystamy, to będzie to po prostu takie działanie niestety bez sensu. I jeszcze jest druga kwestia, czyli niestety nadal obecny, myślę, strach. Dzisiaj podczas wykładu była mowa o tym, żeby nie zaczynać od środka tych zmian, ale od początku, czyli budować bezpieczną przestrzeń. I ja niestety mam wrażenie, że ta przestrzeń uniwersytetów medycznych wciąż nie jest do końca bezpieczna, szczególnie dla studentek. Medycyna jest bardzo mocno schierarchizowana i bardzo trudno jest zareagować studentce czy studentowi na przykład wobec niewłaściwych zachowań profesora. We wrześniu była taka konferencja w Senacie, którą prowadziłyśmy i tam właśnie medyczki podnosiły ten problem, że jest bardzo silna hierarchia, z którą trudno jest walczyć i niestety bardzo mało osób ma rzeczywiście odwagę, żeby się przeciwstawić. Dziękujemy i właśnie zostając w obszarze edukacji, dr Olczyk,
Czy nauczanie radzenia sobie w trudnych sytuacjach mobbingu lub dyskryminacji powinny być nauczane na kierunkach medycznych i co powinno obejmować, żeby realnie przydało się w życiu zawodowym? Tak, jak już zwracałam uwagę wcześniej, też jak pani doktor mówiła, po pierwsze uświadomić, czym jest w ogóle mobbing, bo dużo osób, tak jak wy rozmawiacie, rzeczywiście jest tak, że parę lat temu, jak ja jeszcze byłam na studiach, tak szeroko się nie rozmawiało, natomiast teraz to się zdecydowanie wszystko zmienia, ale pamiętajcie, że te osoby, które są trochę starsze od was, one przyszły do oddziału, do kliniki i to jest coś, z czym się spotkały, bo od zawsze tak było. Zawsze szef tak prowadził oddział, zawsze tak jakby zwracano się do siebie, więc dla nich to jest tak zwana normalność. Więc to, co pierwsze trzeba zrobić, na pewno uświadomić tym osobom, że nie czują się komfortowo i mają ku temu podstawy, bo nie tak powinien funkcjonować ten świat. Drugą taką rzeczą to jest trochę edukacja, tak jak powiedziała pani doktor, prawna, bo tak jak ja rozmawiałam przed konferencją, żeby się trochę przygotować do tego tematu z mecenasem w Izbie, to lekarze na przykład nie zdają sobie sprawy, że jednym z kryteriów mobbingu na przykład jest długotrwałość. I tak jak pan mecenas mówi, przychodzą lekarze i gdzieś opowiadają o swoich historiach, natomiast nie wiedzą o tych kryteriach, nie wiedzą, jak to ugryźć ze strony prawnej, więc tutaj taka edukacja prawna, myślę, też byłaby dobra dla takich osób i też jakby uświadomienie, jakie są formy tego mobbingu, jak to wygląda konkretnie w szpitalu, jeżeli tutaj ktoś, jakby Państwo macie trochę większe doświadczenie, jak może się to dziać i coś, co konkretnie jest, jakby jak konkretnie to może wyglądać w szpitalach, bo my jesteśmy uczuleni na niektóre rzeczy jako lekarze i tutaj jakby niekoniecznie jakby ten mobber też będzie uważał na to, żeby nie wpaść w jakąś formę, natomiast pamiętajcie, żeby, nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o komunikację, też uświadomić lekarzom, to jako edukacja, jako osobom, które są mobbingowane, żeby komunikację na przykład z taką osobą, która się źle zachowuje, miała jakąś formę pisemną, czy coś, co można by było jakkolwiek przedstawić. Tutaj mówię z perspektywy już prawnej, natomiast to też trzeba wiedzieć wcześniej, bo to jakby jak ktoś się zgłasza do pana mecenasa, do Izby i mówi, że rzeczywiście coś takiego było, no to jakby niestety nie mamy za dużo pola ruchu do manewru, bo no niestety to w koniec końców wychodzi, że jest to słowo po prostu przeciwko słowu. Myślę, że jak najbardziej trzeba edukować, tak jak Państwo edukujecie, że musimy reagować na to w ogóle my jako społeczeństwo i im więcej chyba będziemy mówić o tym, tym lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o tu szczegóły formy, myślę, że są osoby, które więcej wiedzą i są bardziej jakby, jeżeli chodzi o edukację, to więc bardziej się wypowiedzą po prostu. Dziękujemy ślicznie. Olu, jakie nadzieje studenci wiążą z rolą rzeczników, w jakich sytuacjach mogą się do nich kierować oraz jaką pomoc uzyskać? Wydaje mi się, że my jako samorząd też chcieliśmy na samym początku działalności naszych rzeczników zaufania rozeznać się właśnie sami wśród studentów, jakie oni mają bezpośrednio potrzeby, i w tym celu skierowaliśmy też do nich pytanie w postaci formularza, w którym właśnie studenci naszego uniwersytetu mogli po prostu zgłosić czy to pytanie, czy po prostu opisać jakby sytuację, która im się przytrafiła, dzięki czemu my właśnie tutaj jako przedstawiciele ogółu studentów mogliśmy właśnie podyskutować jeszcze w tym tygodniu na panelu dyskusyjnym na naszej uczelni. Dużo też jakby tutaj kwestii padło podczas naszej dyskusji odnośnie właśnie edukowania i samego takiego działania zapobiegawczego i profilaktycznego. I to też jakby wpasowuje się tutaj właśnie w tą rolę rzecznika zaufania, ponieważ oprócz tego, że studenci mogą się po prostu bezpośrednio zgłosić ze swoim problemem do rzecznika, to inną kompetencją właśnie samych rzeczników jest inicjowanie właśnie spotkań, akcji czy działań właśnie profilaktycznych, informujących właśnie studentów o tym,
jak powinni się zachować w danej sytuacji, co zrobić w przypadku wystąpienia danej sytuacji właśnie związanej z mobbingiem czy dyskryminacją. Także myślę, że jakby to są też jakby główne oczekiwania samych studentów, że oni też jakby potrzebują tak naprawdę takiej podstawowej wiedzy i czasami takiego prostego nakreślenia też, do kogo oni powinni się zwrócić z daną sytuacją. Jakby po to właśnie są ci rzecznicy, po to, żeby zwykły student mógł po prostu się do niego zwrócić, a tutaj już właśnie w roli rzecznika jest nakierowanie odpowiedniej ścieżki i pokazanie temu studentowi, co może z daną sytuacją zrobić. Jeśli chodzi tutaj o kwestie, z jakimi problemami studenci mogą się zgłaszać, to tutaj to jest też dosyć szeroki temat, wydaje mi się. Tak naprawdę tych sytuacji może być wiele. Wydaje mi się, że każda sytuacja kryzysowa lub taka, która wydaje się być potencjalnie właśnie zagrożeniem dla danego studenta w jego personalnym odbiorze, jest już jakby podstawą do tego, że on może po prostu zgłosić się z pytaniem, z wątpliwością albo właśnie z jakąkolwiek sprawą konfliktową, tutaj tyczącą się chociażby właśnie konfliktu na polu właśnie tutaj student, czy chociażby doświadczony dydaktyk, nauczyciel akademicki. Tak jak tutaj też Państwo wspomnieli, no, studenci obawiają się tego wszystkiego, co związane jest z hierarchią na uczelni. Obawiają się czasami nawet w anonimowych ankietach zgłaszać jakby swoich problemów, bo uważają, że ankiety wbrew pozorom nie są anonimowe. Dlatego też Rzecznik Zaufania właśnie ma być taką instytucją, do której studenci powinni mieć zaufanie i powinni nie bać się po prostu zgłosić z jakimkolwiek problemem. Dlatego też jednoznacznie nie jestem w stanie odpowiedzieć, z jakimi problemami mogą zgłaszać się studenci. Myślę, że to też zweryfikuje czas i tak naprawdę to, z czym rzecznicy będą mieli okazję się mierzyć na naszej uczelni, po prostu pokaże, z jakimi problemami nasi studenci się mierzą. Dziękujemy. Na pewno Wasze działania będą inspiracją dla nas wszystkich, dla nas samorządowców. Następne pytanie kieruję do profesor Demkow. Jakie inspiracje możemy zaczerpnąć z międzynarodowych praktyk w zakresie równego traktowania oraz jak je egzekwować na polskich uczelniach? No to ja już troszeczkę odpowiedziałam na to pytanie, że rzeczywiście jest wiele takich doświadczeń w różnych krajach i jak najbardziej możemy z tego czerpać i przyglądać się, jak te zasady są wdrażane. U nas bardzo brakuje jakichś takich systemów parytetowych, które by wspierały kobiety na różnych etapach kariery, bo co na przykład pokazała ankieta na naszej uczelni, że o ile asystentek jest więcej niż asystentów, więcej kobiet przystępuje do doktoratu niż mężczyzn, ale wśród profesorów dominują mężczyźni. Więc gdzieś po drodze na etapie habilitacji te kobiety nam znikają. No i pytanie, co to jest i jak wdrażać te systemy parytetowe, które działają już też za granicą, żeby te kobiety wspierać. I na przykład, dlaczego te kobiety znikają? Otóż taki najlepszy czas dla kariery i zawodowej, i naukowej to jest między 30 a 40 rokiem życia, wtedy, kiedy kobiety zostają matkami. I to macierzyństwo, prawda, jest taką główną, powiedzmy sobie, przeszkodą w rozwoju zawodowym i naukowym, a z drugiej strony ten kraj potrzebuje dzieci.
Więc z jednej strony powinnyśmy być wspierane jako matki, a z drugiej strony powinnyśmy dostać jakieś wsparcie, żebyśmy mogły skuteczniej tą karierę naukową, zawodową łączyć z macierzyństwem. I tutaj są na przykład to, co ja zaproponowałam, elastyczne formy pracy, możliwość pracy zdalnej w jakichś okolicznościach, etaty dzielone, nienormowane godziny pracy, budowę żłobków przy uczelniach, przy różnych instytucjach, gdzie nie będą trafiały tylko dzieci najbiedniejszych, bo to z reguły jest to kryterium dochodowe, więc jak już ktoś zarabia więcej, no to dziecko się, prawda, nie dostanie. I to jest bardzo potrzebne kobietom, żeby one mogły równolegle być matkami, żeby dostały wsparcie od państwa jako matki, a od swoich pracodawców jako pracownicy. I to bardzo dobrze działa w innych krajach. Kolejno kobiet ubywa stopniowo, tak jak tu pani wspomniała o hierarchizacji, to im kto wyżej w tej hierarchii, tym tych kobiet jest mniej, prawda? Nasza uczelnia nigdy nie miała kobiety rektora. Przepraszam. W wielu uczelniach jest podobnie, uczelniach lekarskich, nie wiem, w Bydgoszczy była kiedyś, pani profesor, Gdańsk też była, ale to są ale była głównym rektorem, czy? No to w takim razie Gdańsk górą. Ale to 89, czyli ile to lat temu? 30, prawda? Więc generalnie tutaj te kobiety, nie ma ich, prawda? W Radzie Uczelni u nas jest tylko jedna kobieta, więc jakby powinno się wdrażać takie systemy parytetowe. Ja pracuję też dla Komisji Europejskiej i tam nie ma mowy, żeby przy stoliku siedziała przewaga mężczyzn nad kobietami. Zawsze jest nas tyle samo, prawda? Jak są 3 kobiety, to jest 3 mężczyzn. I prawda, każdy głos jest tak samo słyszalny i słyszalny, prawda? A u nas te myszki, prawda, gdzieś tam siedzą pod podłogą, tak? No i generalnie trzeba jak najszerzej czerpać z doświadczeń, zwłaszcza doświadczeń europejskich. Plany równości płci wprowadziła do nas Unia Europejska, która ogłosiła, że nie dostaniemy żadnego grantu europejskiego, jeżeli nie będzie, na stronach naszych uczelni nie zawisną te plany. Więc już czerpiemy, no i czerpmy dalej. Dziękujemy bardzo. Jeszcze dr Hoffman w tym samym temacie. Tak, ja tutaj w nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani profesor, bo też te podwójne standardy właśnie w zakresie rodzicielstwa są czymś, o czym akurat niedawno dosyć dużo rozmawiałyśmy w naszej fundacji, bo proszę się na przykład zastanowić nad tym, czy kiedykolwiek słyszeli państwo, żeby mężczyzna w trakcie rozmowy rekrutacyjnej został zapytany o swoje plany dotyczące posiadania dzieci. Kobiety są o to pytane nagminnie, a zresztą jest to też forma łamania prawa i nie powinno takie pytanie w ogóle paść, a pada, myślę, w większości przypadków, niestety. I generalnie mamy taką ogromną nadal nierówność, jeżeli chodzi właśnie o kobiety i mężczyzn w zakresie ich opieki nad dziećmi. To znaczy, kiedy kobieta chce być naukowczynią, lekarką czy inną medyczką i ma dzieci, od razu padają pytania, co wtedy z tymi dziećmi się dzieje, kto się nimi opiekuje, dlaczego nie spędza czasu w domu. Natomiast mężczyznom tych pytań się niestety nie zadaje. Kiedy mężczyzna zajmuje się dzieckiem, to traktuje się to tak, jakby było to wielkie wydarzenie, prawda? I nazywa się go fantastycznym ojcem. W przypadku kobiety jest to forma jej obowiązku i nikt jej z tego powodu szczególnie nie gratuluje. Przepraszam, nie mogłem nie zająć stanowiska w tej kwestii, z tego względu, że mężczyźni również idą na tacierzyński urlop. I faktycznie jeszcze paręnaście lat temu to było kuriozum, że mężczyzna pójdzie na urlop tacierzyński, a kobieta będzie rozwijała się w zakresie zawodowym albo naukowym. No nie było. Dzisiaj tak, dzisiaj już jest to coraz bardziej dopuszczalne. Myślę, że ta struktura Unii Europejskiej pozwoliła nam na to, żebyśmy mogli stać się też Europejczykami. W końcu jesteśmy Europejczykami. I tak mówiąc o prawach równych, ja myślę, że
to będzie nie za 276 lat, ale trochę wcześniej i że jednak mężczyźni coraz częściej, jeżeli mają obok siebie partnerkę, którą bardzo kochają i w którą wierzą i w którą ona sama wierzy, to będą dbać o to, żeby mogła się rozwijać i mogła zdobywać szczyty sławy. Oczywiście tak jest, ale to też dyrektywa europejska Work-Life Balance wymusiła Work-Life Balance, dokładnie. ten urlop tacierzyński, ale widzi Pan, tutaj jest też tak, że niestety tam jest jeden haczyk. Mężczyźni, którzy idą na tacierzyński, dostają 70% swoich wynagrodzeń. Więc to jest troszeczkę takie... Już nie wszędzie, bo już są... To, czy mój zięć ostatnio był, tak? Jestem bardzo z niego dumna, że wybrał mniejsze zarobki i opiekę nad córeczką, no ale to tak jest, 70%, więc to może troszeczkę zniechęcać, prawda? To są jakby już powyżej naszych tutaj możliwości, bo to są decyzje państwa, ale generalnie no to ta kobieta, prawda, albo dziecko do żłobka, albo ten tata będzie mniej zarabiał, więc to wszystko takie jest troszeczkę... Tak, ale te dysproporcje już też idą w takim kierunku bardziej większego wyrównania. Oczywiście w dalszym ciągu są różnice w zarobkach. Ale to prawda, to prawda, że się zmienia, poprawia. Mężczyźni też inaczej myślą, też chcą być ojcami, prawda, full time, a nie takimi dochodzącymi. I to jest bardzo dobre, to jest świetne. Ja jestem profesorem, więc przebyłam całą ścieżkę kariery, mam 4 specjalizacje i wychowałam 4 dzieci. Więc ja mogę powiedzieć bardzo wiele o biegu z przeszkodami, jak to było i tak jak to pani powiedziała, że skończyła studia 6 lat temu. Ja skończyłam 40 lat temu. Więc wtedy to zupełnie nie mówiło się o tym, żeby w jakikolwiek sposób wspierać kobiety, prawda? W tym, żeby były, równocześnie mogły pogodzić swoje ambicje zawodowe i swoje zdolności, prawda, gdzieś tam zrealizować i być matkami, prawda? No teraz się o tym dużo mówi, więc ja się bardzo cieszę, bo mam 3 córki, prawda? I one cieszę się, że będą żyły w innym świecie i też dlatego z radością jestem tym pełnomocnikiem rektora, prawda? Bo to myślę, że przykładam taką malutką cegiełkę tego, że świat był lepszy, prawda? Tak, jakby ja się absolutnie zgadzam i z panią profesor, i z panem jak najbardziej zmiany idą w dobrym kierunku, chociaż ja tak dzisiaj co jakiś czas wrzucam tę kroplę dziegdziu. Mam wrażenie, że mimo wszystko żyjemy troszkę w takiej swojej bańce i niestety nie wszędzie tak jest. Oczywiście zmiany są, widzimy je i to jest fantastyczne, natomiast myślę, że nadal sporo pracy przed nami. Ale to, że jest takie seminarium, to już jest krok do przodu, prawda? Że my tu siedzimy, że my o tym rozmawiamy, że młodzi ludzie nas słuchają, prawda? To już jest coś. No kiedyś ja sobie nie wyobrażam 20 lat temu takiego seminarium o mobbingu, prawda? I o dyskryminacji. Młodzi ludzie nas słuchają, ale również do młodych ludzi należy przyszłość i to państwo będziecie kreatorami naszej rzeczywistości, w której się znajdziemy za kilkadziesiąt lat. Od was zależy to, jak będziemy postrzegali i jak będą postrzegały wasze dzieci, wasze wnuki, świat, czy będzie równy, czy jednak nie będzie równy. Bardzo dziękuję za taką ożywioną dyskusję w tym temacie, ale jeszcze do dr Hoffman wracając, w jaki sposób łamane są prawa kobiet w medycynie i jak można im przeciwdziałać? Ja myślę, że na to pytanie już tutaj dzisiaj tak naprawdę wielokrotnie odpowiedzieliśmy i to nie tylko ja, ale również inne osoby uczestniczące w tym panelu, więc pozwolę sobie to tylko tak może podsumować, żebyśmy nie powtarzali tego samego. Przede wszystkim prawa kobiet są łamane w różny sposób, mniej lub bardziej subtelny. I podstawą jest ich rozpoznawanie. To jest absolutnie tutaj najważniejsze. Musimy też pamiętać, że te prawa mogą być łamane z różnych stron, bo kiedy przeprowadzałyśmy też wspomniane przeze mnie badanie, tam respondentki wymieniały między innymi nauczycieli akademickich oraz nauczycielki oczywiście, bo w tym wypadku ta dyskryminacja nie ma płci, ale również pacjentów, pacjentki w szpitalach, a także swoich współpracowników. Także te zagrożenia tak naprawdę mogą nas dotknąć z każdej strony i dlatego też tak ważne jest to, żeby wiedzieć, jak się przed nimi bronić, bo niechciany komentarz dotyczący naszego wyglądu, ubioru
możemy usłyszeć zarówno ze strony przełożonego, ale też pacjenta i tak samo niekomfortowo możemy się z tym poczuć. Także jeżeli chodzi o te działania, to są one bardzo różnorodne. Jeżeli chodzi o to, jak im przeciwdziałać, to też o tym sporo już dzisiaj było mówione. Przede wszystkim rozpoznawać i reagować. Też któraś z osób już o tym dzisiaj powiedziała, żeby stawiać pewien opór. Nawet jeżeli nie mamy odwagi, żeby był to taki opór bezpośredni, werbalny, to możemy po prostu się nie zaśmiać z niestosownego żartu, nie odpowiedzieć w jakiś taki przychylny sposób na komentarz. I myślę, że bardzo ważne jest tutaj rzeczywiście wsparcie otoczenia. Jeżeli kierowany jest do nas komentarz, który my odbieramy jako dyskryminujący czy naruszający nasze dobro, i widzimy, że ludzie dookoła nas wspierają, a nie wspierają tej osoby, od której doświadczamy przemocy, to na pewno będzie nam łatwiej. Więc myślę, że reagować i też nie przyzwyczajać się do pewnych patologicznych zachowań. Tutaj była o tym mowa, że czasami słyszymy, ten ktoś już taki jest, on tak mówi, on ma taki sposób bycia. Ale to nie może być sposób bycia. Jeżeli to jest bycie przemocowcem, to nie jest coś, co powinniśmy akceptować. Dziękujemy za to podsumowanie. Pani profesor Demkow, czy osobiste doświadczenia wpływają na Pani chęć działania w tym obszarze? Skąd zaangażowanie w tak niestety mało popularny na dzisiaj temat w Polsce? No, delikatny temat. Ja powiem Państwu, że pełnomocnikiem rektora zostałam przypadkiem. Nie zgłaszałam się do tej funkcji, też nigdy nie myślałam o sobie w tych kategoriach, no ale pan rektor mnie wybrał. No więc najpierw pomyślałam, że to stworzenie jakiegoś, no trzeba coś tam napisać, naskrobać, powiesić, no i będzie, prawda? Ale potem zaczęłam się wkręcać, prawda? Jak zaczęłam o tym czytać, ponieważ nie jestem fachowcem, zaczęłam czerpać z cudzej wiedzy i również nasza pani prorektor pomogła mi w taki sposób, że zaprosiła osoby kompetentne, które, prawda, z którymi ja się spotykałam, zaczęłam, że tak powiem, chłonąć tą ich wiedzę, no i potem sama zaczęłam czytać, szukać, a potem to już dokonywałam odkryć. Boże, przecież to ja, przecież to o mnie, przecież to ja tak miałam. Ja oczywiście przeżyłam wszelkie rodzaje molestowania i dyskryminacji w swoim życiu. Jak na to patrzę wstecz, to wszystko mi się wydarzyło, łącznie z próbą gwałtu, gdzie asystent mnie usiłował, prawda, zwabił mnie do swojego pokoju pod pretekstem pożyczenia książki i się rzucił na mnie, prawda? No i na szczęście mu się nie udało, ale przez wiele lat ja o tym nikomu nie powiedziałam. Prawda? Nie powiedziałam o tym swojemu mężowi, nigdy o tym nie ja się czułam po prostu okropnie, czułam się brudna, czułam się, teraz mogę o tym oczywiście spokojnie mówić, bo to minęło już tyle lat i też zaczęły się te akcje typu Me Too i kobiety zaczęły o tym mówić, ale to dla mnie to było straszne przeżycie. To było może takie najbardziej dramatyczne, natomiast inne wszelkiego rodzaju, wszelkie, od tego, że mój pierwszy promotor posadził mnie kiedyś sobie na kolanach, prawda, no poprzez różne uwagi kolegów, prawda, i nie tylko, i różne, no przeróżne, no nie będę tutaj tego wymieniać, bo ja nie jestem u psychoterapeuty teraz i to, zresztą mam to już za sobą przepracowane, ale generalnie ja też sama sobie nie zdawałam, że ja jestem, prawda, pod presją pewnych stereotypów, że ja uważam, że to tak świat jest stworzony, tak jest skonstruowany, no i z powodu tego, że jestem kobietą, to muszę być gdzieś na drugim miejscu. Mogę jeszcze opowiedzieć taką osobistą historię. Jak byłam w pierwszej ciąży, poszliśmy z mężem na USG, no i okazało się, że dziewczynka. No i wychodzimy z tego USG, może taki trochę smutny. No ja mówię, no co, jakiś problem z tym, że dziewczynka? On mówi, wiesz, bo ona będzie miała w życiu gorzej. I to było takie dla mnie, ja to po prostu sobie zapamiętałam, to było 30 lat temu, prawda, moja córka już ma 30 lat i generalnie będzie miała w życiu gorzej, prawda, no i nie chcemy tego, prawda, nie chcemy, no nie chcemy mieć gorzej, tylko dlatego, że urodziłyśmy się kobietami.
I te moje osobiste przeżycia, które naprawdę się dopiero odezwały teraz, po latach, jak ja już o nich zapomniałam, nie odgrywają żadnej roli już teraz w moim życiu chyba, prawda, już zdobyłam w życiu zawodowym to, co miałam zdobyć, no i w życiu osobistym też, ale to jakby wróciło i teraz przecież są młode dziewczyny. Ja patrzę teraz na te moje studentki, jak, prawda, no teraz moim zadaniem jako profesora jest kształcenie przyszłych lekarzy i pomoc tym kobietom w tym, żeby weszły na swoją drogę, żeby się rozwijały, tak? No więc generalnie to uważam to za bardzo pozytywne doświadczenie w moim życiu, niespodziewane. No, niestety przykro się tego słucha, ale tym bardziej dziękujemy wszystkim paniom i panu również za działania w tym obszarze. Więc panie Dariuszu Drożyński, czy możemy usprawiedliwiać dyskryminację i mobbing wypaleniem zawodowym kadry medycznej lub patologicznym radzeniem sobie z emocjami i czym jest dobrostan psychiczny? No właśnie, czym jest dobrostan psychiczny? Może zacznę od tej części. Żeby rozwinąć temat, chcielibyśmy się na chwileczkę zatrzymać, żeby stworzyć obraz i postać lekarki, lekarza, ludzi, którzy pracują w zawodach medycznych, którzy pomagają ratować życie. Kim oni są? Jak oni wyglądają? I jaką siłą muszą się wykazywać na co dzień? Często jest tak, że lekarze, ratownicy, czy pogotowia, czy SOR-u, to muszą być ludzie, którzy nie mogą pokazywać słabości. Bo jeżeli w jakimś momencie uronią łzę albo zatrzymają się, nie będą wiedzieli, co zrobić, zatrzymają się, czyli taki freeze, gdzie poczują, że dotykają bardzo trudnego tematu, który może być związany z ich bezpośrednim przeżyciem bądź z ich doświadczeniem, w tym momencie ci ludzie nie mają możliwości, żeby się załamać. Muszą stać na straży, ponieważ oni są wyznaczeni, oni są po tych trudnych studiach, mają ratować życie ludzkie. A powiedzcie mi państwo, czy komuś z was zdarzyło się kiedyś stanąć i poczuć bezsilność? Co wtedy robicie? Gdzie szukacie pomocy, kiedy wasi koledzy, koleżanki, no tak naprawdę muszą tak samo jak i wy pokazywać, że są silni, są takimi Wonder Woman albo wielkimi heroesami. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby uronić łzy. Kogo możemy wtedy poprosić o pomoc, jak jesteśmy sami? To właśnie po to powstał tak naprawdę program ministerialny pomocy, wsparcia psychologicznego zawodów medycznych. Zachęcam do odwiedzenia tej strony i zobaczenia, jakich narzędzi możecie państwo skorzystać i jak możecie w przyszłości pomóc sobie, by nie czekać długo, jak pani profesor, z bardzo trudnymi rzeczami, gdzie podejrzewam, że to była bardzo ciężka droga. Sam jestem z zawodu psychoterapeutą, psychologiem i powiem szczerze, na swojej drodze spotkałem wiele osób, które przeżyły traumy. A traumą chociażby może być wyjście, zakomunikowanie rodzinie, że najbliższa osoba zmarła. Właśnie po to powstała ta inicjatywa Wyspa naszej fundacji, żebyście mogli państwo skorzystać z pomocy 100 psychologów z 4 godzin po 50 minut bezpłatnie, żebyście mogli tak naprawdę wzmocnić siebie i żebyście mogli zadbać o swój dobrostan psychiczny, bo kiedy zadbacie o swój dobrostan psychiczny, będziecie mogli ratować innych, bo ratując innych często zatracamy się, gubiąc siebie. A jeżeli zadbamy o siebie, będziemy mogli zadbać o innych. Tak jak w samolocie, kiedy leci matka z dzieckiem, samolot wpada w turbulencję i wylatuje maska tlenowa. Komu zakładamy pierwszą maskę? Dziecku czy sobie? Sobie, dokładnie. Po to, żeby uratować dziecko. Bo jak założymy dziecku, to możemy już nie przeżyć.
Boże, jak faktycznie zabrzmiało. Ale tak jeszcze tak, żeby na koniec, tak żeby nie zostawić Państwa z taką nostalgią, chociaż z pytaniami też Was chcę zostawić, żebyście też odwiedzili tą stronę, to ja, Pani Profesor, miałem pragnienie mieć córkę, a mam 3 synów. I to tylko to chciałam się podzielić, bo... Jeżeli mogę jedno słowo, tutaj a propos uważam, że te programy jak najbardziej są bardzo potrzebne, bo to, co ja obserwuję w szpitalach, tak jak rozmawiam z lekarzami, to że rzeczywiście nigdy wcześniej nie było takiej pomocy, nikt wcześniej tej pomocy nie szukał i niestety widać to po tych lekarzach, tych starszych lekarzach, że problemy, które były, nawarstwiały się i teraz już starsi lekarze jakby wcześniej nie otrzymali tej pomocy. Im są starsi, tym jest im oczywiście ciężej szukać tej pomocy, natomiast kończy się to tak, że lekarz leczy się sam. Czyli nawet nie szukamy tej pomocy u psychiatry, tylko lekarze po prostu sami sobie wypisują recepty z bardzo różnym skutkiem. Albo alkohol. Tak, albo alkohol, który też jest tematem rzeką. Ja jeszcze chciałam dodać, ponieważ mówimy dzisiaj o edukacji, w trakcie studiów, i to nie jest o mobbingu, tylko o trudnych emocjach i potrzebie wsparcia, są różne momenty i takim chyba bardzo ważnym doświadczeniem jest doświadczenie po raz pierwszy akcji resuscytacyjnej zakończonej na przykład śmiercią pacjenta albo w ogóle śmierć pacjenta. I w wielu krajach są takie systemy, które właśnie w tym momencie już jakby jest omówienie, tak, radzenie sobie z emocjami, bo to jest taki pierwszy już moment, gdy doświadczamy właśnie tego, że no jednak medycyna ma ograniczenia, tak? Nie mamy supermocy, że będziemy zderzać się już później zawodowo, mówię z pozycji studenta, że będziemy zderzać się zawodowo później właśnie z trudnymi emocjami i to jest ten pierwszy moment, gdzie przy prawidłowym systemie edukacji, tak, bo my dzisiaj mówimy o różnych nadużyciach, o mobbingu, o dyskryminacji, a ja tutaj zwracam uwagę na potrzebę również wsparcia w tych sytuacjach normalnie po ludzku trudnych, bo jesteście Państwo w trakcie studiów młodymi ludźmi, pełnymi entuzjazmu, z przeświadczeniem nieśmiertelności i teraz tu taka sytuacja się dzieje w trakcie studiów i tu jest ten moment też do rozważania przez władze uczelni, żeby było to jakby jasnym programem, a nie tylko wsparcie w sytuacji, kiedy ktoś sobie nie radzi z emocjami. To powinno być jakby profilaktyczne, tak? Częścią edukacji właśnie. Częścią edukacji i jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, te rozwiązania systemowe, to powinno być rozwiązanie systemowe nie tylko dostępne w trakcie edukacji, ale i również po, żeby można było objąć opieką psychologiczną tak naprawdę każdego, bo w różnych sytuacjach się odnajdziecie Państwo i każdy z nas ma możliwość odnalezienia się w takiej sytuacji, która będzie trudna, będzie wypadek samochodowy. O ile life-work balance, o którym Pani Profesor wspomniała, jest niezwykle istotny i łatwy do zrealizowania w trybie na przykład urzędnika, gdzie zamyka o godzinie 18 czy 15 drzwi i już nie interesuje go nic. O tyle lekarzem jesteście Państwo przez 24 godziny na dobę. I jeżeli będziecie widzieli wypadek samochodowy, to nawet zgodnie z literą prawa będziecie zobowiązani do podjęcia działania. Ale jeżeli będziecie widzieli, że jest tam dziecko, które nie żyje i drugie dziecko, które ledwo można uratować i jeszcze są płomienie, ważne, żebyście najpierw zadbali o siebie, o swoją psychikę i o to, żeby móc potem walczyć o życie innych. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Ja jeszcze tylko dodam, bo naprawdę ogromnie się cieszę, że w ogóle ten temat zdrowia psychicznego właśnie wśród medyków i medyczek został podniesiony. Jestem pod ogromnym wrażeniem działalności Fundacji Nie Widać po mnie, ponieważ tak jak mówiłam już wcześniej po wykładzie, temat zdrowia psychicznego jest wśród nas medyków ciągle za mało poruszany. Jesteśmy ludźmi, którzy teoretycznie powinni najbardziej się na tym temacie znać, powinni wiedzieć, mieć jakąś świadomość tych chorób, a wciąż jest to temat stygmatyzowany i wciąż przyznawanie się w ogóle, już samo to słowo jest takie nacechowane emocjonalnie, przyznawanie się do jakiejś choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych jest traktowane jako słabość, oznaka słabości po prostu.
I nie mówi się o tym otwarcie i nawet podczas studiów medycznych ja się niejednokrotnie spotykałam z takimi komentarzami. No, najczęściej byli to lekarze troszeczkę starszego pokolenia, którzy mówili o tym, że depresja to jakieś wymysły współczesności, lenistwo i brak chęci i woli do działania. I przyznanie na przykład, otwarcie, mówienie o tym, że sama choruję na depresję, było dla mnie ogromnym wyzwaniem, czymś, do czego dochodziłam przez długi czas, bo właśnie wydawało mi się, że przez to będę gorszym lekarzem, gorszą medyczką, a tak to nie powinno wyglądać i dlatego takie działania jak właśnie Fundacji Nie Widać Po Mnie są ogromnie, ogromnie ważne. Dziękujemy bardzo za zdanie i też za pracę fundacji. I kończąc, ostatnie pytanie jeszcze do profesor Paprockiej-Lipińskiej, wracając do edukacji. Z jakimi wyzwaniami mierzy się przyszłość relacji lekarz-pacjent, lekarz bliscy pacjenta przy obecnym nauczaniu etyki zawodowej na kierunkach medycznych? Jak zadbać o stosowne kształcenie przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia w tym aspekcie? No, pod koniec konferencji, pod koniec dnia zadaje mi Pani mega trudne pytanie i muszę przyznać, że zadaję sobie to pytanie jako kierownik jednostki, jaką jest Zakład Etyki Medycznej i w naszym Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadzimy zajęcia ze wszystkimi kierunkami. Właśnie na temat etyki, znaczy w przedmiotach etyki zawodowej. W każdym zawodzie medycznym budujemy relacje i powiem Państwu, że nie ma jakiejś recepty. Doświadczamy procesu jurydyzacji życia, czyli prawo wkracza coraz bardziej szczegółowo w nasze relacje. Proszę zobaczyć, kiedyś mogliśmy się kierować właściwie szeroko pojętym najlepszym interesem pacjenta, który określaliśmy, dyskutowaliśmy z pacjentem. Dzisiaj zabezpieczamy się różnymi rodzajami formularzami, zgodami, prawda? Także to wszystko musi być na piśmie, coraz bardziej rozbudowane, chociaż ci pacjenci wcale czasami tego nie chcą, w ogóle nawet nie zakładają okularów do przeczytania. I powiem jeszcze, że bardzo trudno się jakby edukuje w tym zakresie. My wyszliśmy z założenia, że właśnie ten proces jurydyzacji jest tutaj takim jakby punktem wyjścia i zaczynamy od zwrócenia uwagi na prawa pacjenta, tak? Czyli jest Europejska Karta Praw Pacjenta, jest nasza polska ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i zwracamy uwagę na to, tak naprawdę do czego ta druga strona relacji ma prawo i w jaki sposób budować relacje, w jaki sposób wykonywać obowiązki zawodowe, żeby niechcący tych praw nie łamać. Nie mamy jakichś specjalnych warsztatów, tak, bo nie prowadzimy tego typu zajęć, mamy w formach wykładów, seminariów. I staramy się zainteresować właśnie z tej strony takiej formalnej. Natomiast jak zbudować relacje, jak nauczyć, na to pytanie nie odpowiem, ponieważ powiem, może nie zabrzmi to zbyt profesjonalnie, ale będąc lekarzem anestezjologiem od ponad 30 lat, nie bez powodu podaję tę specjalizację, ponieważ anestezjolog, powiedzmy sobie szczerze, za dużo z tym pacjentem nie rozmawia w trakcie całych swoich czynności, jedynie na początku. I muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj też doświadczam tych trudności, bo cały czas spełniam się zawodowo i ta relacja z niektórymi pacjentami wcale nie jest prosta do zbudowania, bo mamy zupełnie innego pacjenta. Tak, mówię tak ogólnie, czyli pacjenta, który wie, czego ma wymagać, pacjenta wyedukowanego. Czyli tutaj wydaje mi się, że oprócz omówienia właśnie takich podstaw, no należy po prostu wdrożyć obserwację. I to, co Państwo zawarliście w tych swoich potrzebach studenckich, jest niezwykle cenne, czyli obserwacje w różnych obszarach, tak? Nie tylko w klinikach akademickich,
ale również w tych mniejszych szpitalach, w ośrodkach zdrowia, w wiejskich ośrodkach zdrowia. Proszę zobaczyć, my w ogóle na przykład nie mówimy, o ile mówimy o języku migowym, czyli jak mamy jakieś ograniczenia ze strony pacjenta, a nie mówimy nic o różnych gwarach, które się pojawiają. Teraz przypomniało mi się takie doświadczenie, jak z koleżanką pojechałyśmy z Wybrzeża do Zakopanego i w ogóle nie byłyśmy w stanie się porozumieć z pacjentami, bo oni mówili w taki sposób, niby po polsku, ale w ogóle nie było mowy o zbudowaniu relacji. To tak na marginesie. Także nie ma prostej recepty, reasumując. Na pewno zwracamy na to uwagę, na pewno trzeba być gotowym na różnego typu wyzwania, no ale przede wszystkim wiedzieć, w jakim obszarze możemy się poruszać, w tym obszarze prawnym. Tak? To jest jakby najbardziej istotna kwestia. Plus zasady etyki zawodowej. Coraz więcej różnych zawodów medycznych formułuje kodeksy. Pierwszym był oczywiście kodeks etyki lekarskiej. I w każdym z tych kodeksów jest cały rozdział dotyczący właśnie praw pacjenta, budowania relacji z pacjentem i na to zwracamy uwagę, bo nie są to puste zapisy. Te zapisy mają ułatwiać nam właśnie budowanie relacji, ale trzeba je znać. Bardzo dziękuję pani profesor i też wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i zabranie głosu w tak ważnej sprawie. Może jeszcze kilka minut poświęcimy na ewentualne pytania z publiczności. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja tak chciałem zahaczyć o dwa tematy bezpośrednio. Jedna rzecz to jest temat tej edukacji. To chciałbym podkreślić właśnie, że nie tylko profesorowie czy wykładowcy nie zawsze mają pojęcie, że coś nie do końca wypada, tak jak pani na przykład mówiła o tym, o takich komplementach, że a tu koleżanka taka ładna, czy w drugą stronę. Są takie niekiedy właśnie drobne subtelności, o których nawet studenci, o czym pani doktor mówiła, studentki głównie nie są świadome tego albo nie chcą właśnie robić, tak jak pani powiedziała, użyła słów, nie chcą robić takiego zamieszania, że nie wyolbrzymiają, na przykład ktoś, w szczególności tutaj mężczyzna, przepuści studentki w drzwiach, na przykład wykładowca, no i przepuszczając na przykład ostatnią chwyci czy położy lekko rękę na ramieniu Natalii. No i jakby dla osoby rzeczywiście troszkę starszego pokolenia to może być oznaka niekiedy takiego szacunku, sympatii, ale zostać to odebrane zupełnie inaczej. My mieliśmy taką sytuację jedną i skończyło się bardzo fajnie na takiej po prostu drobnej mediacji, wymiany zdań. Akurat trafiło na bardzo podatny grunt, bo rzeczywiście pan zrozumiał, powiedział, że nie spodziewałem się, okej. A druga rzecz taka, która powiem szczerze do mnie bardzo przemówiła, to jest to, o czym mówiła pani profesor Demkow akurat, czyli takiej potędze stereotypów w ogóle w naszym kraju. Pani profesor mówiła właśnie o tym, że no, kobieta musi być opiekuńcza, a mężczyzna to ten taki z włócznią, co biega na polowania. Ja akurat jestem pielęgniarzem, skończyłem licencjat i jestem na magisterium, więc ja tak żartuję, żyję w odwróconym świecie, bo na przykład my jako mężczyźni na pielęgniarstwie często spotykamy się właśnie z użyciem tego stereotypu mężczyzny tak naprawdę przeciwko naszemu wyboru. Jeszcze mocniej obserwujemy to, znaczy u mnie bynajmniej, na kierunku położnictwo, gdzie na przykład, żeby dopuścić studenta do porodu, to słyszą na przykład uwagi, no ale przecież pacjentka jest wtedy goła, a co ten chłopak sobie pomyśli, a co jeszcze jak coś zrobi. Wydaje mi się, że wszyscy jakby jesteśmy profesjonalistami różnych zawodów medycznych, każdy z nas wybrał trochę inną ścieżkę. Jakby powinniśmy przede wszystkim jakby wszystko tak respektować pod kątem tego takiego profesjonalizmu zawodowego, kompetencji, jakie posiadamy i żeby właśnie znać wzajemnie kompetencje, no a te stereotypy po prostu usunąć w bok. I pytanie takie no otwarte, nawet nie wiem do końca do kogo je skierować, co my możemy zrobić, żeby rzeczywiście te stereotypy, no przyspieszyć ich łamanie, żeby przebić ten szklany sufit i ulepić z niego w cudzysłowie ładny wazon.
To ja mogę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, chociaż to jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że to, co możemy zrobić, to jest to, co już robimy, czyli mówić głośno o tym, że świat nie jest czarno-biały i że nie możemy, tak jak Pan powiedział, przyznawać pewnych ról określonym płciom i trwać w tych przekonaniach. Im więcej będziemy o tym mówić, im głośniej i szerzej będziemy tę wiedzę rozpowszechniać, tym myślę i mam głęboką nadzieję, że będzie lepiej. I bardzo się cieszę w ogóle, że Pan tutaj się odezwał właśnie z tej trochę drugiej strony, bo ja jako fundacja oczywiście działam głównie w kontekście dyskryminacji kobiet, ale mam świadomość tego, że bardzo często takie zachowania działają również w drugą stronę i osobiście na przykład bardzo się sprzeciwiam takim zachowaniom, jak na przykład sytuacje, w których ojciec przychodzi z dzieckiem do lekarza i lekarz od razu zadaje mu pytanie, czy może zadzwonić do żony, zakładając, że ten nic o swoim dziecku nie wie. Takie zachowania też są szkodliwe i mamy ich świadomość i mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej. Ja chciałam Panu pogratulować wyboru zawodu. Ja również w ankiecie, którą przygotowywałam w planie równości, podkreślałam to, że to powinno działać w obie strony, że również trzeba zachęcać mężczyzn do podejmowania zawodów, które są uznane jako typowo kobiece, czyli pielęgniarstwo czy położnictwo, a kobietę zachęcać, żeby zostawały na przykład ratownikami medycznymi. Prawda? Że to trzeba do obu płci adresować, że możesz być kim zechcesz, prawda? Jakąkolwiek ścieżkę sobie wybierzesz, to ta ścieżka jest dobra. Natomiast w relacji lekarz-pacjent, czy tam pielęgniarka-pacjent, pielęgniarz-pacjent, trzeba zawsze pamiętać, że te relacje są bardzo nierówne. On się rozbiera, a ja nie. Prawda? On nie ma takiej wiedzy jak ja, prawda, o jego chorobach, więc ja zawsze robiłam to tak, że starałam się być absolutnie bezpłciowa. Wszelkie jakby atrybuty związane z płcią, nawet biżuteria, prawda, czy jakiś makijaż, żeby to było jakby maksymalnie schowane, fartuch zapięty szczelnie, bo w kontakcie z mężczyzną, pacjentem, żeby tutaj nie została nawiązana jakakolwiek relacja kobieta-mężczyzna, prawda? Czyli moje zachowanie absolutnie, ja nie mam płci w tym momencie. Prawda? I tutaj nie miałam też z tym problemów, prawda? Jak w innych relacjach to było, tak, prawda, tutaj trzeba się starać być bezpłciowym. A ponieważ jesteśmy chyba tutaj w towarzystwie medycznym, to mogę Wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, którą mi opowiadała lekarka urolożka. Ona opowiadała, że jak zaczynała swoją pracę i zaczynała dotykać pacjenta, mężczyzny badać, to on miał wzwód. Ale od pewnego czasu to się skończyło. Tylko na początku, jak ona o tym myślała, prawda, dotykam nagiego mężczyzny. I on na to reagował, prawda? Jesteśmy bardzo dziwnymi stworzeniami i ta komunikacja niewerbalna też jest jakaś taka bardzo silna. I w pewnym momencie jej się to skończyło, bo po prostu tyle tych nagich męskich ciał, że, prawda, przestałam patrzeć na to ciało jako ciało mężczyzny, tylko jak ciało pacjenta. I się skończyło. Prawda? Więc tutaj też w tej relacji kobieta-mężczyzna, lekarz-pacjent czy pielęgniarka-pacjent trzeba jakby się starać, żeby ta płeć zniknęła. To ja jeszcze chciałbym tylko tak dodać na koniec, a propos, też gratuluję Panu wyboru tej profesji, bo to jest zawód, który dzisiaj ma najwyższą średnią wiekową. Pielęgniarki, średnie wieku pielęgniarek to jest 50 parę lat. 55 i szacuje się, że do 2035 roku ten zawód będzie naprawdę na wagę złota, ale już jest na wagę złota, a jest niezwykle potrzebny, także gratulacje. Ale jeżeli chodzi o komplementy, bo nie zawsze komplement jest komplementem, ale też nie jest. Ważne, żeby się nie zwariować i ważne, żeby umiejętnie, asertywnie postawić granice. Jeżeli postawię granicę, czyli zakomunikuję, że to jest przekraczanie moich granic, to będzie, myślę, takim pierwszym krokiem do tego, ażeby przyspieszyć. Z drugiej strony można powiedzieć, że w świecie dzisiejszym, gdzie ten pęd jest tak ogromny, możemy wielu rzeczy nie zauważyć, a komunikacja jest tym narzędziem, które pozwala na to, żeby zagwarantować sobie pierwszeństwo.
Przepraszam, jeszcze w międzyczasie przyszła mi do głowy jedna myśl w odpowiedzi na Pana pytanie. Ja myślę, że też takim kluczem do sukcesu może być komunikacja z pacjentem, z pacjentką w tym wypadku. Coś, czego mam wrażenie też za mało się nas uczy na studiach troszeczkę. Jeżeli jest na to czas i przestrzeń, to można z taką pacjentką porozmawiać, powiedzieć jej, że jestem wykształconym medykiem, profesjonalistą, chcę zapewnić Pani jak najlepszą opiekę. Być może nie jest to sytuacja, której się Pani spodziewała, do której jest Pani przyzwyczajona, ale jestem tutaj po to, żeby Pani pomóc, jest to mój zawód, więc być może taka rozmowa też byłaby czymś, co mogłoby rozwiązać ten problem. Dzień dobry, jeszcze z takim może nie pytaniem, tylko bardziej obserwacją. Ja jestem studentką 6. roku kierunku lekarskiego, czyli tak już pod koniec swojej drogi edukacji, przynajmniej tej pierwszego toku studiów. I taki ciekawy aspekt, który zauważyłam, to to, że kobiety, które chcą być właśnie albo naukowcami, albo gdzieś tam działać w takich specjalizacjach, które od zawsze były traktowane jako bardziej męskie, zaczynają się, tak jak zawsze były stereotypy i był podział na te dotyczące kobiet i te dotyczące mężczyzn, to teraz te silne kobiety zaczynają mieć taki problem, że zaczyna się od nich wymagać tego samego dokładnie, co od tych silnych mężczyzn. Czyli taka kobieta nie może w ogóle w żaden sposób okazać słabości, no bo ona przecież chce być tutaj na tym samym poziomie, tak? Czyli tak jak są te stereotypy, że mężczyzna nie może płakać, tak jak ta kobieta może zacząć płakać, przecież ona tutaj chce osiągnąć coś. I tutaj jest taki osobny jeszcze aspekt, że właśnie nie jest nawet taki stereotyp, ty jesteś kobietą, powinnaś siedzieć w domu, tylko no, ty jesteś kobietą, ale chcesz, żeby cię traktowali na równo, czyli jak mężczyznę, bo nie ma takiej równości jednak, więc no, ty nie możesz sobie pozwalać na pewne zachowania. Ja myślę, że to jakby nie wymaga większego komentarza. Bardzo dziękuję Pani za ten głos. Jest to jak najbardziej prawda, że wobec takich kobiet stawiane są 2 razy większe wymagania, którym one muszą niestety sprostać. Jeśli można, Małecki Łukasz, Kolegium Medicum UJ. To będzie kontrowersyjne na początku. Ja jestem też psychologiem i lekarzem z wykształcenia, zajmuję się komunikacją medyczną. Mi taka myśl się kołacze, była kiedyś u nas taka dyskusja odnośnie dyskryminacji pacjentów w dostępie do opieki zdrowotnej. No i między innymi jedna koleżanka podnosiła kwestie kulturowe, kwestie płci i ja byłem zdania na podstawie pewnych danych, że jednak względy ekonomiczne i względy wykształcenia w naszym kraju w głównej mierze budują dysproporcje w dostępie do opieki medycznej. I przyznam się szczerze, mam taką myśl, słuchając tej debaty, odnośnie na przykład dyskryminacji ze względu na płeć. No, też jestem mężczyzną, aż korci mnie, żeby powiedzieć, że przecież dla mnie pewne rzeczy są oczywiste, że partnerstwo, że równość. Zdaję sobie sprawę jednocześnie, jak sytuacja wygląda i te przypadki być może też rozpowszechnione pewnych nadużyć, no są oczywiście kompletnie karygodne. Natomiast mam takie pytanie i w zasadzie komentarz lub pytanie, dlaczego, że z mojej perspektywy patrząc, kwestia mobbingu w zasadzie w medycynie ciągle jest systemowa. To znaczy ona dotyczy pewnych ukrytych założeń. Wystarczy zapytać, nie będę tego robił, studentów, jak często się boicie w trakcie zajęć. Nie? Jak często, ja kończyłem studia 13 lat temu, gdy pada pytanie, wlepiacie oczy w podłogę i boicie się odezwać. Nie? Ja osobiście trzymam kciuki za wszelkie formy łamania dyskryminacji, dlatego że no jak to w systemie, jeżeli zmieni się jedno kółko, to być może odbije się na całej reszcie, ale dyskusja inaczej, dyskusja związana na przykład z pewnymi formami radzenia sobie na poziomie objawów już systemu, to jest jedno odnośnie tego, co Pan wspomniał i też bardzo szczytnej działalności, natomiast jest cała kwestia, o czym Pani doktor Olczyk też wspomniała, w pewnym sensie ukrytej agendy mobbingowej, która jest w naszym środowisku. I
troszeczkę z mojej perspektywy, to jest pytanie do Państwa, co o tym sądzicie, bo w tych dyskusjach trochę brakuje mi powrotu do pewnych jednak podstaw, czyli takiego troszkę zastanowienia się, czy cała struktura niestety edukacji medycznej jest zagrażająca i w pewnym sensie jest mobbingująca. Każdy z nas ma opowieści dotyczące, jak to było na fizjologii w naszych czasach i jak wszyscy trzęśli się na zajęciach, nie? No, to momentami było jak fala w wojsku, prawda? Natomiast generalnie rzecz biorąc, edukacja to jest gdzieś balans między bezpieczeństwem a wyzwaniami. Jeżeli bezpieczeństwa jest za mało, inaczej, jeżeli bezpieczeństwo jest pełne, to uczą się tylko ci, którzy chcą, natomiast jeżeli bezpieczeństwa jest za mało i poziom aktywacji jest wysoki, to nie uczy się nikt. Wracam też do tego ze względu na to, że jesteśmy oczywiście na tej konferencji edukacyjnej. I to też jest pytanie do Państwa, którzy zajmujecie się tymi mechanizmami. Co Państwo myślicie o tym, żeby sięgnąć tam na samo dno, czyli w zasadzie do samej istoty tych wszystkich ukrytych założeń, które gdzieś tam leżą, których niestety negatywnym efektem jest też dyskryminacja konkretnych grup, no bo jeżeli jest przyzwolenie na pewne zachowania łamiące autonomię i granice drugiej jednostki, to one w najbardziej patologicznych przejawach no właśnie przybierają niestety takie przykre formy, o których tutaj słyszeliśmy. To jest bardzo dobry głos w dyskusji, bo mówimy o edukacji medycznej i musimy sobie uświadomić jedną kwestię, że nie można uzyskać prawa wykonywania zawodu bez ukończenia studiów na określonym kierunku. Czyli my łączymy, to nie są tylko wyłącznie wyzwania wyższej uczelni, ale również przygotowujemy do wykonywania zawodu medycznego, konkretnego. I teraz pytanie powinno brzmieć, jak wyważyć zdrowe wymagania, które muszą być stawiane każdemu studentowi, prawda, od, powiem tak może kolokwialnie, od wrednego znęcania się wykładowcy, który pokrywa swoje deficyty w różnych obszarach, prawda? I tu jest jakby zasadnicza kwestia, bo zdarzają się różne sytuacje i na przykład czasami jest tak, że student odczytuje to jako opresję, a wykładowca mówi, ale przecież ja pytam o najważniejsze rzeczy. Zobaczcie Państwo, i tu jest, znaczy wydaje mi się, że problemem jest taki szum informacyjny, ale to też Państwo w tych swoich postulatach potrzeb studenta wyszło to bardzo ładnie w tych podstawowych przedmiotach, żeby one były w jakiś sposób sprofilowane w kontekście przydatności do uprawiania zawodu. Mówimy o anatomii, fizjologii, tych różnych przedmiotach podstawowych i to będzie trudne zadanie, chyba najtrudniejsze w mojej opinii, ponieważ tych przedmiotów uczą osoby, które nie są przedstawicielami danych zawodów. Czyli myślę, że trudno jest im i czasami kierownicy jednostek też nie są przedstawicielami tych zawodów medycznych i trudno jest w tym programie, który oferują studentowi, właśnie o to przełożenie na praktykę. Ja już kończyłam studia dawno temu i mieliśmy na przykład zajęcia z anatomii z lekarzem, który potrafił nas tak zainteresować, że my po prostu każdą ilość wiedzy przyswajaliśmy z takim poczuciem, że to nam się przyda. Fizjologii też nas uczył lekarz, który wskazywał po prostu, dlaczego te wszystkie szczegóły są ważne, prawda? I teraz właśnie wracam do tego. To jest bardzo trudna kwestia. Właśnie jak odróżnić to zdrowe wymaganie, to co absolutnie musi każdy absolwent mieć w głowie, żeby po prostu czuć się przygotowanym do zawodu, od tych wszystkich opresyjnych takich sytuacji, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Ja myślę, że fajna byłaby edukacja pracowników dydaktycznych, naukowych. Ja jestem nauczycielem akademickim od tygodnia i ku mojemu zdziwieniu żadnych takich szkoleń, jak nauczać, nie było. Ja sama jak byłam studentką i rozmawiałam z panem profesorem, byłam bardzo zdziwiona, że nic takiego z drugiej strony nie ma. A to też nie jest tak, że każdy nadaje się identycznie do nauczania. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej, wszyscy wiedzą, bo wszyscy jesteście studentami, a z tej drugiej
strony też byłam i my tak naprawdę oprócz szkolenia z zakresu systemu umedowego nie mieliśmy takiego szkolenia, jak uczyć. Myślę, że to byłby fajny postulat jakby dla osób, które są kandydatami na nauczycieli akademickich, żeby takie jakieś proste wykłady, jak to wygląda ze strony profesjonalistów, czy nauczania takiej komunikacji przez edukatorów, nauczyć nauczycieli nauczać na tej zasadzie. Ja mam też jeszcze taki krótki komentarz odnośnie tego, co Pan mówił, w związku z zadawaniem pytań. Ponieważ ja miałam okazję studiować zarówno w Polsce, jak i za granicą. I rzeczą, która właśnie na zagranicznej uczelni mnie zaskoczyła najbardziej, była otwartość studentów do zadawania pytań. Mam wrażenie, że na polskich uczelniach jest to naprawdę rzadkość, bo najczęściej zadanie pytania wiąże się z ryzykiem albo takiego powiedzmy wyjścia na środek, tak, i narażenia się na kolejną serię 10 pytań, albo wręcz na takie zdziwienie, dlaczego pani tego nie wie. Natomiast za granicą studenci zadawali naprawdę dziesiątki pytań i w ten sposób się uczyli, a wykładowcy, asystenci odpowiadali na nie z otwartością, bez jakiegoś takiego poniżania, komentowania, umniejszania. I to mnie absolutnie zaskoczyło. Mam wrażenie, że niestety w wielu przypadkach na uczelniach medycznych nie ma takiej atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Nie ma takiej atmosfery zachęcającej do tego, żeby tę swoją wiedzę pogłębiać i wchodzić w relacje z asystentem, po prostu dociekając różnych kwestii. Myślę, że fajnie było z Państwa strony samorządu zwrócić rzeczywiście na to uwagę ze strony wykładowcy. Ja też byłam za granicą i też dla mnie to było wielkie zdziwienie, jak tam wykładowcy rozmawiają ze studentami. I to, że u nas na uczelni faktycznie tak to wyglądało, że jak ktoś odpowiedział na jedno pytanie, to dostał 3 kolejne, plus komentarz na temat swojej wiedzy, więc po prostu wszyscy siedzieliśmy z oczami wlepionymi w podłogę, co jest absolutnie niekorzystne i dla studenta, i dla wykładowcy, bo my się nie jesteśmy w stanie zorientować po prostu, ile studenci wiedzą i o czym z tymi studentami porozmawiać, ale ciężko jest naprawdę, jak nikt nie chce rozmawiać, ciężko jest się dogadać po prostu. Jeżeli mogę jeszcze ja zająć swoje miejsce, bo ja też jestem studentem ostatniego 4. roku tutaj na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych. I to, co mnie zaskoczyło jako studenta, który 20 lat temu skończył pierwszą psychologię, było to, że jesteśmy w trakcie dyskusji. Tam mamy możliwość się uczenia, a nie tylko i wyłącznie słuchania twardej ręki profesora, który wie najlepiej, jest omnipotentny i generalnie nas będzie, poniżej. No dobrze, gnoił. W każdym razie to, co najważniejsze, żeby w systemie się zmieniło, to to, żeby nauczyciele, wykładowcy, akademicy mieli godziwe wynagrodzenie, żeby chcieli robić to z pasją, żeby traktowali nas, studentów, jako ludzi, którym powierzają swoją wiedzę, a żeby mogli nieść tą wiedzę i przez doświadczenie rozwijać się i pomagać innym. Po to, żeby tutaj mogli popełniać błędy i nawet odpowiadać źle, ale żeby nie byli oceniani, że jesteś już totalnie do kitu, tylko żeby można było im w ten sposób pokazać na temat pracuj nad swoimi zasobami w tej kwestii, bo to jest coś, co jest dla ciebie do rozwinięcia. I takie motywowanie studentów z pewnością przyjęte byłoby dużo łatwiej, prościej do tego, żebyśmy mogli rozwijać się w tym kierunku, w którym chcemy. A wsparcie, które moglibyśmy uzyskać od naszych wykładowców, byłoby nieocenionym argumentem, który mogłyby nam pomóc stać się jeszcze lepszym w pomocy innym. Dziękujemy bardzo za wszystkie odpowiedzi. Nie widzę więcej pytań z sali, także oddaję już mikrofon Anastazji. Tak, dziękujemy bardzo za wszystkie pytania. Jeszcze raz za przybycie naszych gości, za wszystkie odpowiedzi. No i chyba oficjalnie już możemy zamykać konferencję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za każde słowo, szczególnie za każdą historię. Zapraszam Alicję Staszek do oficjalnego zamknięcia konferencji Wiem Więcej, Forum Innowacji Edukacji Medycznej.
No to szanowni Państwo, mam nadzieję, że nasza konferencja spełniła Państwa oczekiwania, że wyjdą stąd Państwo bogatsi o nowe perspektywy. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom naszych paneli za to, że chcieli Państwo podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym miejscu muszę podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom z samorządu studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy tę konferencję dzisiaj technicznie dla Państwa przygotowali. Wszystkim dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Łodzi i życzę Państwu już teraz miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo.